To, żeby zamknąć, to powiedz może coś o OKR-ach, co wszyscy myślą, że jest prawdą, a to bzdura. Ja osobiście dość często też odradzam wdrożenie OKR-ów. Nie mają kompetencji, po prostu nie mają kompetencji, poczynając od tego, jak zakontraktować taki zespół, jak pracować z takim zespołem, która proponuje narzędzie do problemu, które w ogóle, wiesz, nie zadziała, nie? Przyłożył pistolet do głowy i kazał wymienić ci metodę, która jest lepsza niż OKR-y, to co byś wymieniła? Coraz bardziej zaczynam czuć, że te OKR-y to może być taki trochę święty graal. Dzięki, że tu jesteś. Postaram się dla mnie i dla Ciebie wyciągnąć z mojego gościa to, czego zakładam, wspólnie szukamy. Czyli odpowiedzi na pytanie jak, ale tak naprawdę robi się biznes. A to się dobrze składa, bo naszym gościem jest ponownie ktoś, kto widział to dziesiątki razy i liczę, że widzi jakieś wzory. Czasem pewnie, podobnie jak Ty, mam wrażenie, że wzorców tam nie ma. Potem jednak, wchodząc znów głębiej, okazuje się, że są, ale nie wyglądają tak, jak się spodziewaliśmy i tak w kółko. Nasz gość ma growth mindset, nie mam wątpliwości, ale wiem, że jest to trochę inna jego odmiana, bo dociska nie tylko tam, gdzie się spodziewamy, ale i tam, gdzie nie musi. Dlatego pasuje idealnie do ciebie, czyli kogoś, kto zgaduje, rozwija się z niemalże patologicznym uporem. Postaram się dziś dojść do sedna naszej rozmowy, czyli tego jak, ale tak naprawdę OKR-y mogą pomóc nam w rozwoju biznesu. Bo to specjalistka między innymi w tej dziedzinie właśnie. Oddaję Ci naszego gościa, przedsiębiorczyni, współtwórczyni spółki doradczej OKR Poland, mentorka i transformatorka nie tylko firm, ale i zarządzających, mechanik przedsiębiorstw. Dzięki temu, że widziała dziesiątki organizacji od środka i ludzi, którzy je prowadzą, potrafi sprawić, że właściciele, prezesi i menadżerowie firm przestają bać się podejmować decyzje, w które wierzą. Prywatnie ktoś, kto mimo że dużo mówi, daje ci zawsze mnóstwo przestrzeni, w której dobrze się czujesz, przez to, że mówiąc, rozpycha tę przestrzeń w taki sposób, że możesz zagospodarować swoją myślą miejsca, w których nie podejrzewałeś, że możesz w ogóle się znaleźć. Przed tobą Elena Żukowa. Cześć Lena. Cześć. Dzięki, że wpadłaś uzupełnić odcinek. Dzięki. Nie spodziewałam się drugiego przedstawienia. Wow. Bo on ewoluuje, nie? Ale Wiesz, jak się mechanik przedsiębiorstw? Ciekawe, nie? Kurde. Albo jak teraz według poprawności politycznej mechaniczka. Powinno być. To nie brzmiało już tak dobrze. Ale kurde, podoba mi się to. Zajebiste. Dzięki. Dzięki. Spiszę sobie z transkrypcji. Tak, no spoko, dam ci transkrypcję. Będzie na Sprzedam. YouTubie. Disclaimer krótki. Jeśli słuchasz tego odcinka jako pierwszego z serii z Leną, to proponuję przejść do pierwszego. Ale jeśli jednak postanowisz zostać tu teraz, no to powiem krótko, że tak. Lena doradzała wielu małym i dużym, kilkutysięcznym firmom na poziomie strategicznym, biorąc aktywnie udział w ich działaniach i jednocześnie prowadząc te organizacje do transformacji. Czyli warto jej słuchać, bo zarobiła sporo kasy dla dużej liczby ludzi. Epizody tworzymy w taki sposób, że możesz ich słuchać w dowolnej kolejności. Ja mam tak, że jak przyklejam się do jakiegoś kontentu, to lubię przesłuchać cały, no ale ty tu rządzisz, rób jak chcesz. I możemy zacząć. Powiedz Lena, czy jakieś przemyślenia między tymi odcinkami po ostatnim i przed tym? Czy coś chciałabyś powiedzieć, zmienić? Absolutnie nie musisz mieć tych przemyśleń, więc spokojnie, nie? Nie słuchałam. Nie słuchałam poprzedniego odcinka, wciąż się boję. Czy mam jakieś przemyślenia? Nie, no chyba nie mam. Idziemy. Porozmawiajmy o tych OKR-ach w końcu. W końcu. Tak, nie mam. Dobra, to zanim przejdziemy do OKR-ów, mam nadzieję, że zdążymy. Nie, myślę, że tak. Ja trochę Dobry jesteś. kilka rzeczy chciałem douzupełnić z poprzedniego odcinka, bo
Jeśli nie słuchałaś, to możesz nie wiedzieć, nie zdawać sobie sprawy, że rozmawialiśmy przede wszystkim o strategii w tamtym odcinku. Tak, i słuchałam też, dostałam kilka informacji zwrotnych, że taki początek właśnie był bardzo filozoficzny, fajny, Mhm. zupełnie właśnie o życiu. Było też o strategii na pewno, pamiętam o tym. A o czym jeszcze rozmawialiśmy, to nie pamiętam. No, O mnie chyba, ale to najgorzej. Więc zostawmy tą część. moim zdaniem wyszło super. No, Dziękuję. ale każdy może mieć swoje zdanie. Przesłuchaj, bo Dobrze, niezły odcinek. posłucham, tak. Jak- Znajdę te 3,5 godziny Tak. swojego życia na Może, słuchanie własnego głosu. może będzie jak Łukasz Gągała powiedział, że przesłuchał swój odcinek i mówi, kurde, nie wiedziałem, że tyle mogę się od siebie nauczyć. Zrobił sobie No. notatki ze swojego odcinka, co jest... Serio. Dobre. Ale, No może tak jest. No bo ale to jest rzeczywiście... mega fajne, nie? No. Bo wiesz, bo często mówimy, ale nie słuchamy siebie z uważnością. Wiesz co, to w ogóle z wczoraj, bo miałam warsztaty z nowym klientem i od jakiegoś czasu, bo my jak robimy te warsztaty strategiczne, no to od jakiegoś czasu nagrywamy te warsztaty. I te Okej. pierwsze warsztaty zazwyczaj są o tym, że właściciele, zarządy, one po prostu wysypują się ze wszystkiego, co wiedzą o swojej firmie, bo jakby pierwszy ten taki krok w ogóle podejścia do ułożenia OKR-ów, no to jest ten kontekst firmy, nie? No więc my po prostu wypytujemy tam na jakich rynkach działacie, jakich macie klientów, jakie są odbiorcy, jakie jest value proposition, rynki i później przychodząc do strategii i tam jest bardzo dużo, szczególnie firmy, które nie mają tego, dobrze spisane w jednym zdaniu, no to po prostu robimy to tak, że oni tak naprawdę się wysypują. I to jest taki moment, kiedy oni gadają i tak właśnie a propos robienia notatek, to właśnie wczoraj klient zaproponował, że on po prostu, bo my nagrywamy tam za pomocą Firefly'a tego, że wiesz, weźmie transkrypt, rzucie do Klaudiusza i po prostu to też przetworzy, przerobi i może wiesz, zrobimy z tego jeszcze więcej jakichś pomysłów, notatek, także kto My tak powiedział, robimy że właśnie. No, my też tak robimy. no Jak fajne to robimy jest. całodzienny warsztat, to też wyciągamy z niego notatki właśnie Super. przez Tak, Kloda. tylko notatki to swoją drogą, ale jeszcze jakby wiesz, żeby robisz analizę tego, co powiedziałeś, no bo tak naprawdę w pewnym momencie rejestrujesz wszystkie swoje myśli, a one są, wiesz, bardzo w różnych obszarach tak naprawdę o twojej firmie, żeby jeszcze to docisnąć, nie? Ciekawe rzeczy wychodzą. Tak, i zakładam, że ludzie się wtedy nie do końca zgadzają z tym, co jest w firmie, że No mają to różne najczęściej, wizje. nie? Nawet jak masz 2 właścicieli, czy 2 wspólników, czy nie wiem, zarząd operacyjny, albo zarząd i nie wiem, liderzy, no to zazwyczaj, mimo że teoretycznie wszyscy biegniemy niby w jedną stronę, ale zazwyczaj jest tak, że każdy tak trochę inaczej rozumie. Zawsze nawet w przeciągu 2 godzin na takich warsztatach, gdzie wszyscy twierdzą, że są zalajnowani, no to zawsze wychodzi coś nowego i każdy powie: o, tego nie wiedziałam, o, a tu się nie zgadzam, o, a tutaj jest coś nowego, nie? I to jest, a nie, no nie, no my w ogóle w tą stronę nigdy nie chcieliśmy iść, nie? No i się zaczynają bardzo ciekawe dyskusje. Mimo że teoretycznie większość twierdzi, że wszystko jest jasne. Bo przeważnie nie ma przestrzeni na to, żeby o tym rozmawiać. Krótka wstawka. Pewnie o tym nie myślałeś, ale ten kanał oglądają osoby podobne do ciebie. Kilkukrotnie właściciele dużych firm i mniejszych biznesów mówili mi, że są to jedyne lub jedne z niewielu treści na polskim YouTube, które konsumują. To grupa, do której bardzo ciężko dotrzeć. Dlatego, jeśli masz dla nich wartościowy produkt, napisz do mnie maila. Sam wiesz, że warto rozmawiać. To może być jedyna okazja. A jeśli uważasz, że nasze odcinki wyróżniają się jakością i czujesz, tak jak ja, że inwestując w marketing wideo zwiększasz szansę na zdominowanie swojej niszy, odezwij się. Osobiście pokażę Ci statystyki 2 kanałów, które stworzyliśmy od zera. Jeśli masz już swój kanał, możemy pomóc Ci robić to lepiej. Jeśli dopiero o nim myślisz, szybkie warsztaty i pierwsze materiały według naszej metodyki powiedzą, czy ta forma sprawdzi się u Ciebie. Kontakt masz w opisie. Wracam gadać. Wiesz co, ja wczoraj napisałam w ogóle takie jedno zdanie a propos tego warsztatu, co mieliśmy, bo wczoraj był taki bardzo intensywny ten warsztat z nowym klientem, taki fajny, naprawdę taki bardzo intensywny, bo wizjonerzy i mieli naprawdę dużo fajnych pomysłów na swoją firmę, ale właśnie też mieli tą rzecz, że prezes cały czas mówi, że no tak, faktycznie ja tego nie komunikuję ludziom, ja tego nie mówię ludziom i ja sobie napisałam takie zdanie, że
komunikacja, w ogóle strategii, to jest niedoceniany element tej egzekucji. Że to jest tak bardzo niedoceniany element, a on jest też elementem egzekucji, w ogóle mówienie o tym, co chcemy zrobić, nie? Że nie samo robienie, no bo często mówisz tak, jest strategia i jest egzekucja, nie? Tylko żeby do tego rzeczywiście doszło, no to jeszcze jest pomiędzy tym coś takiego jak komunikacja, nie? I Okej. teraz jak brakuje ci tej komunikacji, no to po prostu często nawet nie wiesz, co masz zrobić, nie? Albo robisz zupełnie coś innego. Mhm. To jest Fajne, z fajne, wczoraj, no. fajne Zdanie przemyślenie. takie No. sobie napisałam. Posta zrobię może jakiegoś. Czego warsztat z klientem nauczył mnie Nie, ale wiesz o co, B2B. prawda jest taka, jak ty często wspominasz różnych ludzi. Mhm. Ja też kiedyś byłam na szkoleniu na przykład Kamila i Janiny, nie? Z prezentacji. I to wbrew pozorom dla mnie w ogóle nieodłączna część tego, co zarządzający powinni robić, jeśli chodzi o swoją firmę. Czyli jak, nie wiem, na przykład wiesz, my tworzymy ten one-pager, który tam opowiada o tym, o czym jest firma, gdzie dzisiaj idziemy, co tam jest dla nas ważnego, no to większość zarządzających, przynajmniej tych, którzy znam, nie potrafią nawet o tym opowiedzieć. Oni w zaciszu, w takim, wiesz, z ludźmi Tak. zaufanymi fajnie o tym opowiadają, ale jak stają często przed swoimi ludźmi, no to raz widziałam taką prezentację, że wiesz, no tu zrobimy to, tu chcemy być najlepsi na świecie i jedziemy tu. No nie porywa, nie? Więc jakby chodzi o to, że tam jest super pomysł, tam zatem wiesz, człowiek jest genialny i ma naprawdę fajny pomysł, ale w ogóle nie potrafi o tym Okej. opowiedzieć. I nie dlatego, że jest zły, tylko po prostu no, nie ma tych umiejętności. Nie ma technologii Tak, opowiadania. technologii, Mhm. więc ja właśnie no, uważam, że po prostu, nie wiem, wiesz, nawet krótkie jakieś tam szkolenie z prezentacji czy z czegoś, przy opowiadaniu o takiej strategii jest konieczne. Co totalnie często ludzie w ogóle nie łączą z fizycznym zarządzaniem firmy. Mhm. A to nie jest tak, ja tak sobie to wyobrażam, że jeżeli ktoś jest bardzo mocno przekonany i wierzy w swoją strategię, to potrafi właśnie ją przekazać z taką pasją sam z siebie, czy nie? Czy to... Nie, no w Mhm. ogóle moim zdaniem to nie jest związane ze Okej. sobą, tak? W sensie, że ja znam bardzo dużo pasjonatów, wizjonerów, ludzi z zajawką, którzy jak z nimi, no nie wiem, ja się spotykam, tak? Robimy te warsztaty nawet, albo po prostu rozmawiamy nawet na pierwszych, nie wiem, na pierwszych rozmowach, oni opowiadają o tej swojej firmie, opowiadają o tej swojej wizji i to brzmi super. To nawet często na spotkaniach, wiesz, founderów, na takich zjazdach przedsiębiorców, jakby do swoich mówią o tym z pasją, a z jakiegoś powodu, znaczy z jakiegoś, no tam jest pewnie szereg rzeczy, Mhm. jak mówią o tym na spotkaniach zespołu, na spotkaniach z liderami, To to jest tak to jakby płaskie. się bali powiedzieć to z taką samą, no właśnie, z taką samą zajawką, z taką samą, wiesz, emocją i moim zdaniem to w ogóle nie jest związane, że nawet No ale ciekawe to jest to, co mówisz, bo z drugiej strony, tak jak mówisz, potrafią powiedzieć to z pasją. potrafią, no oczywiście, że tak, tylko z jakiegoś powodu nie mówią tego swoim ludziom. Być może, wiesz, bieżączka zjada, być może, wiesz, ten moment, w którym opowiadamy albo rozmawiamy, nie wiem, że tu się coś spieprzyło, tu klient zadzwonił, tu dając feedback, wiesz, często może po prostu nie ma okazji albo też nie mam takiego nawyku w ten sposób opowiadania, nie? Może też inaczej się czują z innymi No i founderami? wiesz, jak masz hierarchię, tak, czyli masz podwładnych, często ludzie w ogóle się inaczej zachowują w stosunku do Tak. ludzi, z którymi pracują, a z innymi, którzy dla nich pracują, nie? Okej, ale to może być związane z właśnie z tym takim kompleksem, że ludzie będą cię oceniać jako prezesa, No, nie? gadaliśmy o tym w No. sumie w poprzednim odcinku, Tak, nie? Że mi się wydaje, to się często powtarza. że jest coś takiego, że jest taka obawa, że ludzie mnie oceniają. No i prawda jest taka, że ludzie oceniają. Tak, Oczywiście, tak, że ci no. ludzie oceniają, no bo ich zatrudniasz, oceniają cię po wszystkim. To, co mówisz, jak mówisz, z kim pracujesz, co opowiadasz, jakie decyzje podejmujesz. Oczywiście, że ludzie oceniają. Ale paradoksalnie, gdyby się do nich mówiło prawdopodobnie tak jak do Normalnie. kumpli founderów, to Normalnie. ocenialiby nas lepiej. No, znaczy nie? i tak i nie. Ktoś mi, wiesz co, kiedyś mówił, ja kiedyś naiwnie myślałam, w sensie ja jestem rzeczywiście taka, że nawet jak jeszcze pracowałam na etacie, no to z mojej perspektywy, czy rozmowa z prezesem, czy rozmowa z kierownikiem projektu, no to trochę nie ma znaczenia, tak, bo to dalej jest człowiek, tylko z inną rolą. I ja nigdy nie miałam tej bariery, bo ja też jakby nie byłam wychowana w, wiesz, w czymś takim, że ta hierarchia, ona coś oznacza, że ja, jakby to jest kulturowe bardzo mocno, nie? W Polsce są nawet badania takie, a propos tych kultur organizacyjnych, że
w Polsce ludzie bardzo mocno na tą hierarchię zwracają uwagę. Ja od kogoś kiedyś słyszałam, że raz nie pamiętam od kogo, że jakkolwiek by nam się nie chciało, nawet w tej naiwności, tak, myśleć, że ten człowiek, którego zatrudniamy, on jest absolutnie równy nam i my tak chcemy wierzyć, to i tak my nie zwalczymy tego na 100%, tego, że no, mimo wszystko ten człowiek od nas jest zależny. No, my płacimy mu wynagrodzenia, możemy, nie wiem, za miesiąc mu wypowiedzieć tą umowę. Jest jakiś element zależności, więc pojawia się jakiś element mimo wszystko, wiesz, inności w tej relacji, nie? No bo teoretycznie możesz sobie pozwolić na wszystko, a teoretycznie nie. No i to jest znów, pewnie zależy od człowieka, od tej relacji i tak dalej, więc mi się wydaje, że to, wiesz, to nie jest takie zero-jedynkowe, nie? Ale rzeczywiście im bardziej normalnie gadasz do ludzi, im mniej uwzględniasz to, w jakiej wy jesteście hierarchii, to zależy zarówno od jednej strony, jak i od drugiej strony, tak? Że jakby im normalniej podchodzę do człowieka, im równiej, no to jest super, ale z drugiej strony, wiesz, czasem nie zmieniasz tego, jak, nie wiem, no, członek twojego zespołu podchodzi do tej kwestii hierarchii. Po Tak. prostu czasem tego nie zmienisz, bo to w nim siedzi, nie? I możesz tylko za pomocą swojego zachowania, budując w nim dobre doświadczenia, powodować to, że on się nie będzie bał, ale nie zmienisz tego, że on może mieć inne doświadczenie, na przykład z poprzedniej pracy. No i nie zrobisz tego. Tak, zgadzam się z No, tym. więc jakby ta ocena mimo wszystko jest, ale mi się wydaje, że mimo wszystko ta transparencja, szczerość, czyli to, co działa w relacjach z każdym człowiekiem, zadziała zawsze w tej relacji, tak? Tu mi się Franek przypomina, on mówił, Mm. starał się przekazać mi, pamiętam, nie wiem czy na wizji, czy w prywatnej rozmowie, Okej. że jak wchodzisz na spotkanie z kimś, kto jest gdzieś w tej hierarchii no, wyżej, tak? No, w sensie, nie wiem, ma większą firmę, większą organizację, to pamiętaj o tym, żeby właśnie wejść jak równy z równym, wtedy zupełnie inaczej się rozmawia, dyskusja zupełnie inaczej się układa. Dokładnie tak. Oczywiście No. nie bezczelnie, tylko po prostu, żeby nie czuć kompleksów. Tylko po prostu chodzi o to, żeby jakby tak głęboko, bo to też, no, my chyba rozmawialiśmy, ja nie pamiętam, czy my z tobą rozmawialiśmy o tym na wizji, czy rozmawialiśmy o tym właśnie w rozmowie, to też chodzi o pewność siebie, o to, na ile ja, wiesz, znam siebie, na ile ja mam wysoką samoocenę, tak, no bo tak naprawdę im niższa samoocena jest, im gorzej się czuję sam ze sobą, no to też się przekłada na relacje z innymi ludźmi, nie, i to moim zdaniem niezależnie od tego w ogóle, w jakim miejscu w tej hierarchii jesteś, nie? Tak, no, zgadzam się z tym. Spoko. Ostatnio myślę sobie o tym, że przedsiębiorca jest trochę podobny do specjalisty i teraz moim zdaniem istnieje już taki ukuty wzór świetnego specjalisty i to są ci tak zwani T-shape specialist, czyli ma bardzo dużą wertykalną wiedzę o swojej dziedzinie, na przykład o całym marketingu, ale jest wyspecjalizowany w jednej głównej, no, która jest jego konikiem. Na przykład, jeżeli mamy marketing, to ktoś jest po prostu, zna zależności całego marketingu, ale na przykład jest super w Google Adsach i w tym się specjalizuje. Zaczynam patrzeć w ten sposób trochę na przedsiębiorców i tu mi się przypominają dwie osoby. I Mateusz Warcholiński i Paweł Sieczkiewicz. I Mateusz powiedział w naszej rozmowie coś takiego, że przedsiębiorca to jest taki człowiek, który zna się na wielu rzeczach, ale dosyć płytko. Taki generalista bardziej? Trochę tak. Paweł Sieczkiewicz na samym początku, jak robił biznes, domyślnie myślał o tym, że będzie go robił ze wspólnikiem, później zmienił zdanie i dzisiaj domyślnie robi go sam. Stwierdził, że dlatego, że ma dzisiaj wiedzę w wielu obszarach, w których nie miał wcześniej. I teraz zastanawiam się nad tym, ciekawy jestem, jak ty na to patrzysz, czy dałoby się, czy w ogóle mamy tak pojemny mózg, żeby to ogarnąć, żeby wziąć sobie właśnie szereg przedsiębiorców, którzy są dobrzy wertykalnie w konkretnych dziedzinach i zejść głęboko z każdym z nich po to, żeby całą macierz zapełnić tych umiejętności i żeby się wyszkolić na takiego, no powiedzmy trochę ultra przedsiębiorcę. Nie wiem jak to ująć, ale
Mam wrażenie, że są tacy ludzie, Mhm. którzy ogarniają prawie że całą tą macierz. Mhm. Nie wiem, czy to nie jest z ubytkiem na jakieś inne części wiedzy. Co o tym sądzisz? Przypomniało mi się, zaraz zrobię tylko odpływ w bok, bo z jakiegoś powodu mam takie skojarzenie. Proszę A bardzo. propos znów Mariusza Hrabko wspomnę. No. On na każdym swoim odcinku podcastu zawsze pytał swoich gości o tym, kim jest ten lider, nie? I tam Mhm. każdy gość opowiadał inną definicję. Ja ostatnio na kawie z OKR-ami też zaczęłam w sumie pytać wszystkich o tym, co rozumieją przez strategię biznesową, nie? Bo to też tych definicji jest. Ja widzę, Tak. że ty też idziesz w tą stronę, że Tak. a teraz będę wszystkich pytać, kim jest ten przedsiębiorca właściwie Tak, i czym on się... Tak. No powiem ci, że niezły trend właściwie. Przy- To jest takie, podoba mi się to, tak. Wiesz co, ale jak o tym mówiłeś, bo ty mówisz o umiejętnościach. Tak, mówię Nie? o umiejętnościach i głębokości, plus wertykalnym i horyzontalnym podejściu do po prostu głębokości specjalizacji. Okej. Nie wiem, jak inaczej to ująć, Wiesz co, ale zakładam, że rozumiesz. tak, ale nie wiem z jakiego powodu, w sensie jakby podejrzewam, że to znów jakby patrząc, bo ja zazwyczaj, wiesz, trochę patrzę na szerokość obrazka, to mi oprócz jakby samej umiejętności jeszcze wydaje mi się, że do tego dołożyłabym w ogóle style myślenia, style działania, silne strony, tak? Czyli takie rzeczy, które nie są tylko umiejętnościami, bo mimo wszystko wydaje mi się, że nawet predyspozycja do tego, żeby być czy generalistą, czy specjalistą, ona wynika no chociażby z naszych, wiesz, stylów myślenia i stylów działania, nie? Że, nie wiem, masz przedsiębiorców, którzy są takimi typowymi na przykład zawodnikami, tak? Czy po prostu, wiesz, widzą zadania i jakby i robią strategie zazwyczaj bardzo konkretne, nie wracają do niej jakoś często, nie zmieniają, nie wiem, nie robią wizjonerstwa, wiesz, są przedsiębiorcy, którzy są bardzo mocno wizjonerzy, ale zawsze potrzebują tego kogoś, kto im po prostu fizycznie to dokończy, zrobi i tak dalej. Są, wiesz, przedsiębiorcy, którzy rzeczywiście mają, właśnie są gwiazdy, tak, że potrafią, wiesz, zorganizować wszystko naokoło, zrobić mnóstwo rzeczy. I to jest jakby, wydaje mi się, że ta rzecz jest równie istotna jak ta specjalizacja, nie? Mhm. Bo sama specjalizacja, i tutaj też mam takie różne myśli, z jednej strony znam właśnie bardzo dużo przedsiębiorców, którzy robią biznesy niekoniecznie w swojej specjalizacji, tylko na tyle się wyspecjalizowali, po prostu robiąc ten biznes, że rzeczywiście no, jakby posiadają szeroką wiedzę, ale to znów nie tylko o tym kawałku ich biznesu, tylko o tym, jak wygląda rynek, trendy, jak w ogóle, wiesz, wygląda rynek nasz, rynek zagraniczny i tak dalej, nie? I to jest to jest w sumie ciekawe to, co ty mówisz, bo sobie tak w głowie przebiegam przez różnych przedsiębiorców, z którymi pracuję i część z nich po prostu, wiesz, wychodzi na przykład z tej dziedziny, nie? Że, wiesz, na przykład mieli zajawkę, nie wiem, uprawiali ten sport i teraz budują na przykład skateparki, nie? No to jest jakbyś tam jeden rodzaj. Jedni, nie wiem, są lekarzami i teraz budują jakieś produkty na przykład dla lekarzy. Inni są, nie wiem, pracują z tam, nie wiem, z branżą jakąś tam produktów spożywczych i wychodzą na przykład z rodziny, no to po prostu są w tej dziedzinie, więc teoretycznie po prostu są w tej dziedzinie, więc się znają, ale też jest dużo przedsiębiorców, którzy wyspecjalizowali się dopiero w tej dziedzinie, zaczynając to robić, nie? Mhm. I w sumie nie wiem, jakie było No pytanie. ja się zastanawiam nad tym, No, spróbuję tak. jeszcze to nakreślić trochę z innej strony. Zastanawiam się nad tym, bo z wielu rozmów, Mhm, które prowadzę, wynika, że fajnie by było połączyć kilku wspólników z kilkoma umiejętnościami, czyli mhm, sprzedaż, operacje, finanse, nie mhm, wiem, myślenie strategiczne, które mhm, często jest w jednym z tych mhm, trzech kubów zawarte. I z tego, co mi się wydaje, mhm, ja tak przynajmniej mhm, miałem, że twierdziłem, że dobra, to moją specjalizacją jest sprzedaż. Nie do końca czuję finanse, bo mhm, nie mam do tego umiejętności, mhm, nie chcę w to mhm, wchodzić, nie czuję, że to jest moja dziedzina, ale później uświadomiłem sobie, że kurczę, najprawdopodobniej
to bierze się z jakiegoś, nie wiem, kompleksu, właśnie z jakiegoś nieprzepracowanych rzeczy i myślę sobie, nie, to jest moje ograniczenie, ja teraz się zacznę szkolić w finansach, ja teraz zacznę się szkolić w tych dziedzinach, które były dla mnie niewygodne i zastanawiam się, czy inni founderzy właśnie też się zatrzymują w tej swojej specjalizacji, czy rozwijają głęboko daną dziedzinę, czy ty Już kumam, o co ci chodzi. patrząc na przykład na zarządy dużych firm, spotkałaś takich ludzi, którzy mają bardzo szeroką wiedzę i wertykalnie, i horyzontalnie i są świetni, wiesz, w finansach, strategii, sprzedaży, wiesz, praktycznie każda dziedzina, która się pojawia, oni ją rozwalają i są w stanie zejść naprawdę do sedna sprawy. I czy oni są sprawniejsi niż inni przedsiębiorcy twoim zdaniem, czy nie? Czy wręcz przeciwnie? Wiesz co, w ogóle od razu jak to mówisz, kilka przykładów mi przychodzi do głowy. Może zacznę zupełnie od końca, ale zaraz dojdziemy, czy są sprawniejsze, czy nie. Pierwsza w ogóle myśl, która mi przyszła do głowy, to co się na przykład często wkłada do głowy, wiesz, młodym przedsiębiorcom, czy ludziom, którzy zaczynają startupy, czy w ogóle na przykład nawet liderom, niekoniecznie przedsiębiorcom, którzy zatrudniają ludzi, no to często się mówi o tym, że żeby zatrudnić kogoś albo na jakąś specjalizację, no to w ogóle musisz rozumieć, kogo chcesz zatrudnić i do czego zatrudnić, tak? Czyli nawet jeśli fizycznie nie jesteś specjalistą w tej dziedzinie, no to żeby zatrudnić nawet swojego pierwszego dyrektora marketingu, czy pierwszego dyrektora sprzedaży, czy CFO, no to musisz rozumieć, czego potrzebujesz, tak? To jest tak jak z systemami IT. Jeśli chcesz sobie zamówić system IT, no to musisz trochę rozumieć, czego tak naprawdę potrzebujesz, albo mieć kogoś, kto ci pomoże zrozumieć, czego ty potrzebujesz. I moim skromnym zdaniem, znaczy tak mi się przynajmniej wydaje, ale zaraz powiem, dlaczego ja o tym myślę, bo kilka przykładów mi przyszło do głowy o takich dysfunkcjach często, czy zarządu, czy firm. Ona między innymi właśnie wynika z tego, że brak jest rozumienia pewnych dziedzin, nie? Na przykład przez zarząd, albo brak jest właśnie takiej otwartości na to, że zaproszę kogoś, kto mi po prostu wytłumaczy, na czym to polega. I wydaje mi się, że mimo wszystko, że ci, co sobie najlepiej radzą w świecie biznesu, no to albo rozumieją rzeczywiście, czego potrzebują i rozumieją te poszczególne dziedziny, przynajmniej na tyle, że potrafią zdefiniować wymagania, albo potrafią zdefiniować, kogo potrzebują do tego, żeby im zdefiniowali wymagania. Tak, przykład jednego w ogóle z byłych klientów, gdzie był problem z uporządkowaniem danych, po prostu ze zbudowaniem strategii danych w organizacji. I akurat osoba na tamten moment niekoniecznie w ogóle miała wcześniej do czynienia z tą dziedziną, nie? Czyli po prostu jakby nie do końca potrafiła powiedzieć, czy ja potrzebuję X, Y, Z i w momencie, kiedy nawet robisz, wiesz, audyt firmy, audyt procesów i mówisz, dobra, okej, ja potrzebuję, znaczy w tej chwili ewidentnie jest, nie wiem, kulejemy na etapie podejmowania decyzji w oparciu o dane. Dane są, ale po prostu nie są ułożone i trudno jest w ogóle w oparciu o nie podejmować decyzje. Trochę nie ma zdefiniowanych dobrych metryk, nie ma zdefiniowanych dobrych honorów, czyli wiesz, nawet jakaś taka podstawowa strategia danych by się przydała, no to tak naprawdę przeszliśmy przez ileś tam etapów, zanim akurat właściciel tam zdecydował się zatrudnić osobę do uporządkowania tego, bo on tak naprawdę nie rozumiał w ogóle, że on tego potrzebuje. Także mimo słyszał sformułowanie, potrzebujesz strategii danych, to dopóki on jakby, wiesz, nie przeczytał, nie zrobił sobie researchu, nie przejrzał parę filmików na ten temat, to nawet nie chciał zaprosić specjalistę, powiedzmy, od danych, który by mu to po prostu wszedł i zrobił, bo nie wierzył, że ktoś taki jest w stanie mu pomóc. Bo czuję. jakby nie miał zupełnie rozeznania, czym to jest, tak? W To ogóle jest w tym tak obszarze. w tym obszarze w ogóle jakby nie masz potrzeby. No to tak często jest na przykład z marketingiem, czy ze sprzedażą, tak? My często, tu akurat myślę, że dużo dyrektorów finansowych, czy CFO mogą się uśmiechnąć, bo my często nawet nie wiemy, czego możemy na przykład oczekiwać od swojego dyrektora finansowego. To jest kolejny Totalnie. case. Ale to jest kolejny case praktycznie. Tak.
70% naszych klientów, tak, gdzie mamy tych dyrektorów finansowych, mamy tych CFO. Jeśli ten CFO nie jest na tyle, ja mówię dyrektor finansowy łamane przez CFO, no bo tam w zależności od firmy, struktury, to tam różna jest rola, różnie się nazywają, różną też mają wagę w organizacji, to my często, szczególnie jak zatrudniamy na przykład zewnętrznego dyrektora finansowego, to my w ogóle nie mamy pojęcia często, czego my możemy od niego oczekiwać. A i szczególnie jak zatrudniamy kogoś, kto teoretycznie miał robić swoją robotę super, ale jej nie robi, no to my czasem nie potrafimy nawet wyegzekwować tego. Tak samo jest ze sprzedażą, tak samo jest z marketingiem, tak samo jest moim zdaniem ze wszystkim, z IT, to są, wiesz, kolejne wątki po prostu, gdzie jeśli ja nie potrafię powiedzieć, czego ja potrzebuję albo czego mogę wręcz wymagać, ale to tak jest moim zdaniem ze wszystkim, wiesz, kogokolwiek zatrudniasz. Jeśli ja nie wiem, czego mogę wymagać, no to nie będę tego wymagać, więc ten obszar nawet nie będę wiedziała, że nie domaga. Tak. Więc nie będę w stanie zidentyfikować, że coś jest z tym obszarem nie tak. Więc w momencie, kiedy się będzie sypać, i to jest trochę, nawiązuje do tej naszej poprzedniej rozmowy, że jeśli coś się dzieje, to nie potrafię połączyć kropek, że nie wiem, przykładowo nie wiem, jak budżet mi się rozsypał, widzę, że nie wiem, tutaj nie mamy sprzedaży, nie wiem, lidy nam nie wpadają, bo na rynku się coś dzieje, zupełnie przykładowo, chociaż dużo firm ma w tej chwili to wyzwanie, to ja nie potrafię powiązać często na przykład to, że ja pisząc cele strategiczne, przykładowo nie powiązałam tego zupełnie z budżetem, nie zrobiliśmy, wiesz, alignmentu, tak naprawdę mamy żyjący w zupełności, wiesz, w dwóch różnych światach, na przykład budżet ze strategią biznesową. I jakby co to powoduje, jakby wracając do tego, co ty mówisz, ja wiem, że ja tak trochę odjechałam. Super. Okej, ale chyba się wszyscy przyzwyczaili, że Nie, ja tu odjeżdżam tak mocno z tymi wątkami. Bez zarysowania kontekstu często informacje nie mają znaczenia, więc to jest okej. O, wspaniale. Ale jak się wytnie na TikToka, to zawsze można coś sprzedać, nie? Nie da się w minutę przekazać takiej myśli. Tak, To no i właśnie nie chodzi mi oszukujmy o się. to, że jakby ja dlatego mówię ten kontekst, że wydaje mi się, przynajmniej znów, na dziś, na ten moment mojej wiedzy, i znów ja nie twierdzę, że ja wiem wszystko najlepiej, bo mam jakieś ograniczone tylko doświadczenia z jakąś liczbą przedsiębiorców, ale z tych przedsiębiorców, które widzę, że najlepiej sobie radzą, to mimo wszystko mają dość szerokie spojrzenie na różne dziedziny, albo rozwijają się, tak jak ty mówisz, tak, że jeśli sobie patrzysz na przykład, że no na przykład widzisz, że brakuje ci jakiejś takiej wiedzy albo pewności siebie w obszarze, na przykład w rachunkowości zarządczej, tak, albo w tym, kurde, czym jest plan kont przykładowo, tak, albo nie wiem, jak się buduje budżety chociażby, to ktokolwiek będzie do ciebie gadał, no to będziesz się czuł niepewny i to jest, nie będziesz wiedział, czy zadajesz właściwe nawet pytanie. Tak. Czyli tutaj wpadamy do ego, czyli jeśli nie mam pewności, no to pewnie nie zadam to pytania, bo wyjdzie moja niewiedza, więc się boję, bla, bla, bla i tak dalej i wychodzi oczywiście jak zwykle miszmasz, czyli są pewne niewyjaśnione komunikacyjne rzeczy, nie? I to jest dla mnie, ale to jest też w ogóle ciekawe, teraz jak to Boże, mam jakąś dzisiaj słowną sraczkę, za przeproszeniem, ale okej, Jedziesz. masakra. Mi się to w ogóle stawia, bardzo mi się to przypomina jeszcze w czasach, jak ja, Boże, to było, nie wiem, z 20 lat temu naprawdę, jak ja zaczynałam pracować jako analityk biznesowy, no i tam się trochę, wiesz, zaczynałam się rozwijać, zaczynałam się dzielić tą wiedzą i ja pamiętam mój pierwszy artykuł, który w ogóle w życiu napisałam, nie wiem dlaczego ja teraz o tym pomyślałam, ale jakoś tak postawiłam znak równości. Pierwszy materiał, który wydałam publicznie, to był o tym, jak młodszy analityk może nie bać się zadawać pytań. I to było, słuchaj, to było dokładnie to samo, bo to jest jakby ten sam efekt, że ja będąc juniorem często obawiam się zadawać pytania, bo wydaje mi się, że zostanę oceniony, że nie mogę pokazać swojej niewiedzy i ja nie wiem, czy to nie jest dokładnie to samo, czyli jeśli ja mam braki w jakiejś wiedzy, tak, no to jak ktoś mnie będzie, nie wiem, zaczniesz mnie teraz opowiadać o kryptowalutach, na których się w ogóle nie znam, tak, publicznie się przyznaję do tego, nie znam się po prostu na tej dziedzinie zupełnie,
to jakby byś zaczął mi mówić, a ja na przykład miałabym takie ego, że bałabym się zadać ci o to pytanie, to pewnie ja nawet, ty byś nie był w stanie mi nic sprzedać na ten temat, bo ja najpierw musiałabym o tym poczytać, trochę się upewnić albo pogadać z kimś, kto się na tym zna, żeby zdobyć na tyle wiedzy, żeby w ogóle umieć zadawać pytanie. I ja trochę odnoszę wrażenie, że często my pracując z zarządami, właśnie być może to dlatego działa, że jakby ja nie oceniam braku wiedzy. Mnie w ogóle to nie interesuje z tej perspektywy. Ja tylko wnoszę taką wiedzę, która jest potrzebna na dany moment. Bo w momencie, kiedy tylko zaczynasz coś oceniać, że coś nie działa albo czegoś brakuje, to ten człowiek po prostu się tam chowa do środka. Zwyczajnie, bo jest mu wstyd, bo znów mu się odpalają, tak jak ty mówisz, jakieś nieprzepracowane rzeczy, albo po prostu się wstydzi powiedzieć, że na przykład, no jak on prowadzi przedsiębiorstwo, się na tym nie zna. Do jasnej cholery, kto się z nas zna nad wszystkim? Nie ma takiej opcji, tylko moim zdaniem właśnie chodzi o to, żeby jednak, ale wracając do tego twojego pierwszego pytania, które chyba wywołałeś, wiesz, trochę puszkę Pandory otworzyliśmy teraz, tego wątku, bo mimo wszystko albo ja powinien, to jest jak się kiedyś mówiła, dlaczego się idzie na studia. Nie po to, żeby się nauczyć, tylko po to, żeby wiedzieć, gdzie wyciągnąć tę informację. Nie? Znaczy za naszych czasach tak się mówiło. To tak było Teraz takie... się idzie po znajomości. Tak, okej, ale kiedyś Ale się tłumaczyło, tak. nie wiem, rodzice nam mówili, po co się idzie na studia, że na studia się idzie po to, żeby, nie po to, żeby się nauczyć, tylko żeby umieć wyciągnąć informacje. I ja nawet nie patrząc na przedsiębiorców, ale na ludzi, wczoraj z przyjaciółką rozmawiałam właśnie o tym, kto najlepiej sobie radzi często w życiu. No to są osoby, które potrafią właśnie poszukać informacji albo zadać właściwe pytanie, nie? Kto najlepiej sobie pewnie będzie teraz radził? Z tym, którzy potrafią zadać dobre pytania sztucznej inteligencji. Tak. I w ogóle nawet się zastanowię, słuchaj, nie rozumiem, nie znam się na tym, pomóż mi, nie? W tej chwili w ogóle to się zrobiło łatwe. Jak się na czymś nie znam, gadam z czatem GPT, już po prostu ostatnio właśnie nawet ze swoim partnerem, on mówi, kurde, wczoraj przez 40 minut rozmawiałam z czatem GPT, nie? Po prostu ja mówię, no najlepszy kumpel teraz się zrobił, no bo po prostu można mu w kółko zadawać te pytania i on się nie męczy. Tam nie ma emocji, on po prostu się nie męczy, I można tam go nie ma naprawdę kompleksów z nim, dośrubować. nie? Bo on cię ma nie ocenia. kompleksu, on cię nie ocenia. No. I to jest zarąbiste. Koniec. Okej, bo A się widzisz, nagadałam. ja nawet... Ale dobry wątek w ogóle poruszyłeś. Naprawdę mi się to podoba. Pierwsze no. pytanie. No, Trafiłem. Kurde, czyli Ale- ty jednak wyciągnąłeś wnioski. Wyciągnąłeś. Tak. Szczerze tak. Czy teraz Szczerze tak? tak. O Siedziałem kurde. i się uczyłem, żeby Matko, nie, pierwsze dobra, ja pytanie mam nie nadzieję, było że miałkie. Lena, Poświęciłem porozmawiamy na o to- tym, czym są OKR-y. Poświęciłem na to tydzień i mi się Nie udało. no, jesteś zajebisty, naprawdę. Bardzo dobre pytanie. Zapisałem sobie właśnie No. dokładnie to, na co ty też zwróciłaś uwagę, że boimy się zadawać pytania, bo wyjdziemy na głupich. Ja się tego uczę, żeby zadawać pytania naprawdę, jak czegoś nie wiem i żeby nie patrzeć przez pryzmat ego, bo to jest ego, nie? No tak, To jest kwestia ego, nie zadawanie pytania, na które chciałoby się znać odpowiedź. Albo też, i to zauważam, ale akurat ja, Boże, dobra, znów Mariusza Hrabko w sumie muszę wspomnieć, bo on na swoich studiach, które zrobił, w sensie na których też byłam, ten Agile Leadership, Zapraszamy też do odcinka. zapraszamy do odcinka i Mariusza i w sumie też wspominamy go w poprzednim odcinku. To właśnie jednym z przedmiotów w sumie na tym Agile Leadershipie był coaching, między innymi, i dużo w ogóle było właśnie o zadawaniu pytań, o tym, jak zadawać otwarte pytanie. Ja w sumie z tymi pytaniami mam do czynienia, wiesz, jeszcze właśnie z roli analityka biznesowego, z roli facylitatora, no bo tam też musisz zadawać, między innymi po to skończyłam później szkołę coachingu, żeby po prostu nauczyć się zadawać pytania. I to, co ja zauważam, że my w ogóle jako ludzie nie mamy nawyku zadawania dobrych pytań, ale też nie umiemy zadawać dobre pytania, no bo jak my zadajemy, Boże, raz. Jak my zadajemy pytania? No my zadajemy pytania często albo sugerujące, Tak. albo na które jest odpowiedź tak lub nie, albo tak naprawdę właśnie w tym pytaniu, czyli sugerujące jest już odpowiedź, albo my w ogóle nie podchodzimy do tego z ciekawością, tylko te pytania często są oceniające. Więc my nawet pytań zadawać nie umiemy. Dlaczego wiesz to myślenie? Dobra, odjadę znów
te takie obszary budowania produktu, akurat tobie też bliskie, nie? No, jak budujemy produkty, czy tam dopasowujemy metryki do tego, żeby weryfikować, czy nasz produkt faktycznie pasuje na przykład dla użytkownika, czy dla rynku, czy spełnia wymagania, czy w ogóle realizuje różne rzeczy, no to tam co jest właściwe, żeby zbudować metrykę? Tam musisz zadać dobre pytanie. Tak samo jest w OKR-ach, tak? Budując hipotezę w strategii, musisz umieć zadać dobre pytanie, żeby później zbudować dobry cel, żeby później dobrze to pomierzyć. I teraz dlaczego to jest takie trudne? Bo po prostu często nie umiemy zadawać dobrych pytań. A dlaczego nie umiemy zadawać dobrych pytań? Bo nie podchodzimy do tego z ciekawością, bo nie mamy takiego nawyku. Po prostu nie mamy zwyczajnie nawyku. My często najpierw mamy tak w sobie tamtego judge'a, czyli tego sędzię, oceniacza, kogokolwiek, kto po prostu tam siedzi, tam cały czas gada, że jaki ja jestem, czego tam nie mogę. A tak, to, co ty mówisz, nie? Że ty się nie boisz zadawać pytań, bo po prostu Znaczy jesteś... uczę się, nie? Czasem Okej, też się boję, nie? ale to jest Czasem nauka. wychodzę na debila, nie? Ale to jest okej, nie? Ale to o jest tym dla mnie wiesz. okej. Ludzie piszą o tym do mnie. Nie. Nie, ale tak zupełnie poważnie, to wydaje mi się, że to jest taka właśnie umiejętność, która jest bardzo istotna, nawet, znaczy istotna jest w zarządzaniu firmą, no bo teraz tak, jeśli ja czegoś nie wiem, to najlepszych liderów w sumie, którzy znam, to potrafią zadać naprawdę dobre pytanie. Mhm. Ale takie pytanie, że po prostu wiesz, kopara do podłogi i mówisz, ale dobre pytanie, no bo znów, już nie wiem, kogo ja cytuję, nie pamiętam, z którejś książki, tak, że jakby często to nie jest kwestia odpowiedzi. Wiem, dobry żart, ale powstrzymam cię. No. Tak, wiem. Wiesz, jakby to nie jest kwestia często dobrej odpowiedzi, tylko dobrego pytania. Jak masz dobre pytania, no to najprawdopodobniej znajdziesz dobrą odpowiedź, nie? Tak, no z doświadczenia wiem, że uczyłem się długo tego, żeby pytania nie miały w sobie założeń, żeby były po prostu obrane z tego i łapałem się na tym, że często była tam teza gdzieś zaszyta w pytaniu. Teza albo podpowiedź, albo No. już twoja opinia tak Tak. naprawdę, którą chcesz No. obalić, a To jest bardzo trudne. rzadko jest takie pytanie, które faktycznie zadaje ci pytanie o to, wiesz, to pytania, na które większość ludzi w ogóle nie wie, jak odpowiedzieć. Jak ja zadaję, wiesz, często pytanie, jak się czujesz? To jest takie proste pytanie, nie? Banalne pytanie, ale ono wymaga wręcz wgłębienia, naprawdę odpowiedzenia, jak właściwie jest, nie? Tak, no wydaje mi się, że bardzo rzadko robimy taką retrospekcję do siebie wewnątrz. Introspekcja, no. Introspekcję, tak. Mam wrażenie, że ty nie tylko dajesz właśnie taki brak oceny, ale nawet doceniasz to, że ktoś właśnie zadaje pytanie, które wydawałoby się, że powinien znać na nie odpowiedź jako taki człowiek. Dzięki temu zachęcasz do wejścia dalej, żeby ten człowiek dalej dowiadywał się jeszcze rzeczy w obszarach, w których normalnie ludzie właśnie baliby się wchodzić właśnie z tych powodów, jakie wymieniłaś, między innymi ego. Zgodzisz się z tym, że to jest jakiś framework do tego, żeby ludzie się otwierali i żebyśmy wchodzili dalej w taką synchronizację zrozumienia pewnych rzeczy na głębokim poziomie? No ja myślę, że tak, że jakby ogólnie taka ciekawość, nie? Ciekawość drugiego człowieka, ale też ciekawość znów, dobra, sprowadzę jednak do tych tam budowania celów, tak, ale tam często jest budowanie hipotezy, a jak chcesz zbudować dobrą hipotezę, no to znów musisz mieć dobre pytanie, tak, czyli musisz mieć jakieś założenia, ale też musisz mieć pytania, na które chcesz znać odpowiedź, tak, czy jeśli pójdę tam, czy dojdę w tym kierunku, nie, więc mi się wydaje, że tak, jakby, że to jest chyba trochę w ogóle sposób myślenia, więc jak ty o tym mówisz, to dla mnie to takie, nie wiem w ogóle o czym ty mówisz, w sensie, że to jest takie może naturalne, a może to jest aż zbyt przesadzone, w sensie, że tak ładnie o tym opowiadasz i coś tam. Nie wiem, naiwnie chciałoby mi się myśleć, że
tak robią wszyscy? Wiesz, o co mi chodzi, że po Tak nie prostu, robią wszyscy, że nie? jakby no mimo wszystko, jak rozmawiasz właśnie z ludźmi, że oni są ciebie ciekawi, nie? Że zadają często pytania, szczególnie nie, jak ktoś chce ciebie poznać, no to zadają, ale no wiem, że nie robią wszyscy, nie? Ale no nie wydaje mi się, że to jest jakaś umiejętność, Mhm. która jest, nie wiem, unikalna w skali jakiejkolwiek. Ale widzę, że rzeczywiście i ta ciekawość, i chęć właśnie poznania jakiejś dziedziny, chęć nauczenia się czegoś Mhm. jest tutaj kluczem. Z rozmów z wielu U ludźmi to wychodzi. przedsiębiorców może No. też być, Mhm. no. Mhm. Mm. Spoko. Czyli konkludując, a propos tego wertykalnego i horyzontalnego Co się szkolenia Mm. siebie z danych umiejętności, to z Twojego doświadczenia ci, którzy mają i horyzontalną wiedzę, i trochę głębszą niż przeciętna z danych obszarów, potrafią lepiej to wszystko sklejać. Niby truizm, ale jednak wydaje mi się, że domyślnie Mm. ludzie się fiksują na jakiejś swojej dziedzinie i nie do końca chcą przechodzić przez te ściany. Nie wiem, wiesz co, nie znam statystyk. Wydaje mi się, że rzeczywiście ta ciekawość wyróżnia dobrych przedsiębiorców, Mhm, czyli takich, którzy zadają pytania, mhm. poszukują to, ale czy wiesz, i w prawo, i w lewo, no, mogłabym cię wymienić też, wiesz, i takich, którzy są bardzo, Tak, wiesz, tak, no. Okej. wyspecjalizowani i też dobrze sobie radzą i robią świetne rzeczy i tylko to wiesz, pewnie kwestia rozmiaru biznesu, rynku, rodzaju biznesu, tak Mhm. już takie naprawdę, kurde, robimy tu taką generalizację, że No wiem, wiem, tak, wiem. Ja tak, też tak, bardzo nie lubię. No. że trudno tutaj jest jakieś wnioski wyciągać. No mówię, badań nie mam, więc ciężko mi Mhm. powiedzieć, nie? Dobra. E, Jeszcze Coś chciałem. ja to słyszałam już. W ogóle to jest też ciekawe. Gdzieś była jakaś taka dyskusja. Nie wiem, czy u ciebie z kimś w jakimś wywiadzie. Czy ty o tym już nie rozmawiałeś z kimś? Bo mam takie wrażenie, że rzeczywiście. No, z Mateuszem, którego Okej, wspomniałem, okej. i z Pawłem mi się kojarzy ta rozmowa, Mhm, ale nie rozmawiałem z nim o tym wprost. Ale myślę, że tak. Myślę, że kilka razy poruszyliśmy to, może nie mhm, wprost, tak jak mhm, teraz, mhm. nie? Bo te wnioski gdzieś wychodzą, one ewoluują z różnych Fajnie. miejsc i gdzieś staram się te puzzle Mhm, powiększać. Wydaje mi się, że z Przemkiem też rozmawialiśmy o podobnych rzeczach, okej. ale też na pewno nie wprost. Dobra, o strategii rozmawialiśmy dużo, ale chciałem kilka rzeczy do uzupełnić. Naprawdę kilka, nie? To No, nie tak jak jest. To, przygotujcie się na jakieś 1,5 do 2 godzin. to jest. To jest kilka rzeczy, bo jestem bardzo ciekawy. Żarcik taki Bo jestem głupi. bardzo ciekawy. No i chciałbym trochę zamknąć, wiesz, klamrą te Dobra. kwestie strategiczne. Ci, którzy nie słuchali poprzedniego odcinka, to serio zapraszam do poprzedniego, jeżeli chodzi o strategię, bo tutaj tylko zahaczymy delikatnie Okej. o to. I na start chciałem się ciebie zapytać tak szczerze, otwarcie, dlaczego myślisz, że są jeszcze firmy, które mając tą całą wiedzę, która dzisiaj jest na rynku, nie wiem, rozpowszechnione style zwinnego zarządzania firmami i tym podobne frameworki, istnieją dalej firmy, które siedzą i rozpisują w tradycyjny sposób biznesplan, który jest rozpisany na 5 lat, ma tam Excele, które no, nie ma opcji, żeby się złożyły, jak Mhm. wiemy, na 5 lat do przodu. Jak myślisz, z czym to jest związane? Czy z niewiedzą, czy z jakimś takim, nie wiem, skostniałym podejściem, czy nie wiem, czy może jakieś inne jeszcze rzeczy to powodują? Brakiem potrzeby? No wiesz, jakby zmiana musi wynikać z jakiejś potrzeby i ona musi wychodzić czyli coś musi wytrygerować, więc albo to działa po prostu i jest okej i jakby działa to tak, jak działało zawsze i nie ma, wiesz, no jakby nie ma żadnego elementu, który by powiedział, dobra, kurde, coś musimy zmienić, nie? Więc jakby wydaje mi się, że po prostu zwyczajnie, faktycznie nic się nie dzieje takiego, co by wymuszało poszukiwanie.
tego, nie? I to jest Okej, czyli to jest zastane, tak? zastane, albo właśnie jest ten moment po prostu, w którym, nie wiem, no akurat się złożyło tak, że nie wiem, nie poszukuję niczego więcej, albo też ten sposób, który dotychczas używałam, po prostu działa i być może z naszej zewnętrznej też perspektywy to może tak, wiesz, to może wyglądać, że coś jest tam, nie wiem, stare, przestarzałe, niedziałające, ale może akurat dla danego kontekstu, w danej organizacji, przy danym sposobie zarządzania, przy danym produkcie to po prostu działa. Mhm. Więc Okej, jakby fair z mojej enough. perspektywy to wiesz, niekoniecznie, bo dla nas to nie wiem, czy dla kogoś z zewnątrz to może wyglądać jako coś złego, a dla kogoś to po prostu może wyglądać, że to działa. I może działać, okej. No, Dobra, fair enough. no bo. Dobra, rozmawialiśmy o horyzontach Mhm, czasowych w strategii i mhm, tak po tej naszej rozmowie pomyślałem sobie, że kurczę, istnieją takie horyzonty, które mhm, są dłuższe, bo z naszej poprzedniej rozmowy można by wyciągnąć pewnie duża generalizacja, ale jakiś wniosek, że te strategie raczej powinny być krótsze, skupione, nie wiem, na rok, dwa i jeżeli no dalej, 3 to może tak. bardziej Mhm, rozmyte, mhm, bardziej kierunkowe, Mm, ale pomyślałem sobie o czymś takim, że skoro istnieją takie strategie, które są długie, mhm, przykładowo, uważam, że zgaduję, no tak twierdzą mądrzejsi ode mnie, że na przykład Chiny jako państwo mają plan mhm, długi, tak, mhm, wieloletni, jasne. nawet podzielony na pokolenia i, i po prostu ten horyzont jest gigantyczny. Mhm, I tak sobie pomyślałem, że może jest taka zależność, nie wiem, pytam, że im większa organizacja, im większy twór, im większe coś, tym ta strategia może być dłuższa, bo im większy cel, na przykład, nie wiem, ten lot na Marsa, mhm, mhm, załóżmy, mhm, i oczywiście ona jest w pewnym momencie gdzieś tam dalej, mhm. prawdopodobnie bardziej rozmyta, ale w dalszym ciągu może być konkretna, No pewnie, że nie? tak. Mhm, Typu, że stworzymy sobie właśnie tak jak Chiny planują konkretną ścieżkę handlu mhm, światową i będziemy w niej uczestniczyć i aktywnie, mhm. ofensywnie my ją tworzymy. Pytanie, E, co o tym myślisz? Wiesz co, ja myślę, że jedno drugiego nie wyklucza, nie? Bo jakby Mhm, to, o czym możemy, o czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, no to też rozmawialiśmy też o jakichś takich, wiesz, planach, które się da w tej chwili zrealizować, czyli takie, które rzeczywiście są takie operacjonalizowane w danej chwili, no że jakby mhm. patrzymy na nie w krótszej perspektywie, ale jeśli mamy. No i to jest właśnie znów a propos tej definicji strategii, tak? Bo jakby dla każdego ta strategia jest czymś innym. No bo teraz znów na 10 lat to jest plan, ale teraz tak, no jakby realizując go, też będziesz go cały czas iterował, Tak, modyfikował i on z biegiem lat on się będzie cały czas zmieniał, tak? Czy jakby ale pytanie zmieniał na jest. poziomie operacyjnym, a niekoniecznie na poziomie celów. No, można by było tutaj pewnie dyskutować, tak? Jasne. Jak wiesz, Mhm, jak mierzysz te cele, czy aby na pewno to zostaje dokładnie tak samo, jak sobie wymyśliłeś. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, mhm, bo. Dobra, okej, nie, może inaczej. Pracowałam z kilkoma firmami, którzy mieli rzeczywiście taką 10-letnią strategię i mhm. 8-letnią strategię. W jednej firmie faktycznie się to realizuje i jakby tutaj, z tym, że no mówię, ta strategia jest taka bardziej, taką bardziej wizją skonkretyzowaną. Ale jest konkretna, tak? Ona jest Okej, dobra. oczywiście, ona jest Mhm, konkretna, ona jest super. fajna, idziemy do niej, no ale i tak No. potrzebują tego punktu rocznego odniesienia, tak, czyli co rzeczywiście na poziomie operacyjnym robimy. Natomiast, ale znam też branżę, w której taka 8-letnia akurat strategia, no to w ogóle nie miała racji bytu, bo w pewnym momencie w trakcie COVID-u na przykład rynek się tak zmienił, tak Mhm. bardzo się zmienił, że no to już jakby zupełnie nie miało absolutnie
uzasadnienie, nie? No i okej, ktoś spędził nad tym czas, napisał to, ale tak bardzo się to zmieniło, że to przestało być aktualne, nie? I można mieć super plan, ale Ale zmienił się cel też jakby tej strategii, czy tak bardzo zmieniły się warunki tak bardzo rynkowe, że się ten zmieniły cel nie miał warunki sensu? rynku, że on w ogóle nie miał sensu, nie? Okej. Że jakby on był już tak daleko od Mhm. sytuacji ekonomiczno-polityczno-handlowej każdej, że no po prostu zupełnie się musiało przeorać, nie? Mhm. To jest akurat branża, która po prostu dostała bardzo mocno po tyłku w Okej. COVID-zie. A Okej. tak bardzo mocno, że naprawdę wszelkie plany, które mieli, musieli pozmieniać. Okej. I to jest, no i też pytanie, tak jakby bardziej mi chodzi o to, że można mieć taki plan. Pytanie teraz tak, jak masz taki długoterminowy plan, to on pomaga ci w budowaniu kolejnych kroków i to jest fajne. Mhm. Mm, Pytanie też, czym się to różni, tak wiesz, od wizji i tak dalej, jak wiesz, co tam jest w szczegółach, więc pewnie byśmy musieli popatrzeć też na ten dokument i szczegółowo przeanalizować, bo wiesz, my tak górnolotnie mówimy z tobą strategia na 10 lat, nie? Ale też Tak. pytanie, jeśli mówisz o Chinach, no nie czytałam akurat, więc nie wiem, co tam jest napisane i jak to wygląda. Bo powiedziałeś coś takiego, że mm, o takiej hipotezie, że mówię, że jeśli ktoś jest większy, tak, i ma Znaczy, jeżeli więcej zasobów albo więcej zasobów, albo więcej albo wizja danych, jest większa. wizja jest większa, że można mieć. No jak najbardziej, no wiesz, no nie Mhm. wiem, przykładowo, nie wiem, właśnie, nie wiem, Singapur może by nie powstał, tak, bez takiego długoterminowego planu, bez długoterminowej wizji. Nie wiem, jak to było, no mówię, jakby nie mam wiedzy znów, jak to było, wiesz, budowane w kontekście strategii. Chętnie bym zobaczyła, jak Mhm. wyglądała na przykład taka strategia napisana, nie? No my tutaj mówimy, wiesz, ja się poruszam na trochę niższym pułapie, no Mhm. nie jestem jeszcze tak wysoko, Nie ja wiem, się poruszam wiesz, spróbuję znaleźć wzór, okej. nie? Na to, że ten horyzont się wydłuża właśnie od takiej wielkości. Może. Mhm. Why not? Mhm. Spoko. Jedno chyba teraz będziemy zahaczać tak naprawdę główny obszar pytania, czyli jak się sprawdza, czy strategia jest dobra w boju i Mhm. czy ona się sprawdza, ale zakładam, że przy OKR-ach o tym porozmawiamy. O, będziemy. Tak, będą. Czy jeżeli chodzi o właśnie temat strategii, to czy twoim zdaniem czy ja dobrze kombinuję, że powinniśmy próbować obalić pewne hipotezy, które są w strategii jak najszybciej, tak samo jak iterujemy jakiś pomysł? Czy to jest właśnie takie To jest tożsame? dokładnie to, Okej, tak. Ja dlatego dobra. w sensie ja to tak może upraszczam, ale dla mnie to jest o tyle proste, no to tak samo jak iterujesz pomysł, czy produktowy, czy czegokolwiek. No bo to znów, jak popatrzysz sobie na IT, nie? Jeśli Mhm. sobie budujesz jakiś soft, no to iterujesz to w jakimś tam kawałeczku, nie? No to dla mnie dokładnie tak samo na poziomie całej organizacji, po prostu iterujesz te pomysły. Mhm. Iterujesz te hipotezy i robisz to, no akurat tutaj no musisz zaangażować większy kawałek organizacji, żeby to rzeczywiście zrealizować, ale dalej no dobrze by było, żebyś to przeiterował w taki sposób, żeby później nie wywrócić się, wiesz, do góry nogami. Czyli tak, to jest jakaś pewna metoda, sposób na to, żeby zminimalizować ryzyko, Mhm. tak naprawdę, tak, coś sprawdzić szybciej, ten pomysł, ale znów to nie wyklucza moim zdaniem, wiesz, jedno i drugiego, możesz mieć, tak jak ty mówisz, jakieś długoterminowe projekty, długoterminowe strategie, plany, które po prostu realizujesz, tam na przykład jest po prostu coś do zrobienia, to trwa długo i nie musisz tego iterować, tam nie ma żadnych niewiadomych, to po prostu wiesz, że musisz to zrobić, Mhm. nie? I dla mnie to jakby jest trochę różnica, no bo to w zależności od tego, co Okej. tam masz rzeczywiście w tej strategii napisane, ale jeśli masz jakąś niewiadomą, no to na czym ci powinno zależeć? Żeby jak najszybciej tej niewiadomej się pozbyć, żeby
mieć tą wiadomość, żeby już po prostu robić, nie? Żeby Mhm. mieć pewność, że na przykład inwestycja, nie wiem, w ten obszar faktycznie się opłaci, nie? Mhm. Albo Czyli w ogóle cały, wyjście, nie? czyli tworzymy strategię po to, żeby sprawdzić, czy ona jest prawidłowa i Mm, próbujemy ją obalić, cały czas próbujemy ją nagiąć i tak dalej. Oczywiście starając się, żeby ona się udała, tak? No, Ale jak podważamy ją, najbardziej. No, tak? jakby Mhm. trochę podważamy, ale też Okej. trochę weryfikujemy, a jednocześnie, tak jak mówisz, no jest tu jakiś taki pewien dualizm, bo ją weryfikujesz, jednocześnie tak naprawdę budujesz z tego cele, tak? Czyli mówisz, że ja chcę to osiągnąć, no tylko teraz tak, jeśli ci się nie udaje to osiągnąć, to jesteś na to przygotowany, bo masz pod sobą, wiesz, co mierzysz i wiesz, co weryfikujesz i umiesz jasno i wyraźnie, jasno i wyraźnie wyciągnąć wnioski, y, dlaczego, tak? Czyli jakie założenia były błędne, albo co się Mhm. zmieniło w trakcie realizacji na przykład tego celu. Ale to jakby znów, ja mówię tylko o czymś, co nie jest takim projektem, po prostu masz coś do dowiezienia, jakiś output, tak? Czyli jakiś fizyczny, nie wiem, rezultat. Nie ma tam żadnych niewiadomych, nie wiem, przykładowo musisz zbudować nowy budynek, tak? Jest to strategiczne w kontekście firmy, bo jest Mhm. ważne, wszyscy mówimy, ok, że mamy taką tendencję, nie? Nazywanie Tak. rzeczy strategiczne, bo są ważne, ale chodzi bardziej o to, że po prostu wiesz, że elementem, czyli twoim jakimś projektem w firmie jest, nie wiem, zbudowania nowego, nie wiem, biurowca, bo akurat po prostu potrzebujesz to, bo, nie wiem, planujesz się rozwinąć, ale no jakby fizycznie ten projekt jest długi, wymaga dużej inwestycji, tylko tam jakby już masz to przekalkulowane, tam nie musisz nic weryfikować, tylko masz to sprawdzone na liczbach, musisz to po prostu zrobić, nie? I trzymać się, nie wiem, budżetu, time'u i tak dalej, nie? Time'u, boże, czasu. No, Okej, więc, dobra. ale no to jakby nie będzie nie będzie to co ja mówię, nie będzie tą hipotezą, którą weryfikujemy, tylko Mhm. to będzie po prostu rzecz do zrobienia. Mhm. Siadasz i robisz, nie? I nie ma co tu się nad tym zastanawiać. Okej. Ja widzę trochę analogię do sprzedaży, Okej. bo w momencie, w którym jest dany proces sprzedaży Mhm. i chcemy coś sprzedać, no to ja staram się robić to odwrotnie, czyli staram się przegrać daną sprzedaż jak najszybciej, żeby Mhm. właśnie wywołać jak najmniejsze marnotrawstwo. Mhm. Oczywiście to jest tylko w cudzysłowie, że Mhm. staram Mhm. się przegrać, no bo staram się wygrać, ale jak najszybciej e, albo zakwalifikować lida, albo go wyrzucić, Mhm. albo i badając po kolei, jak najszybciej go odciąć, jeżeli on rzeczywiście nie jest odpowiednim klientem dla firmy. I tutaj widzę analogię właśnie do strategii, bo trochę też potwierdziłaś mi, że można by do tego tak No, podchodzić, ale to nie że jest jakby to, wiesz, to możesz do wielu rzeczy tak robić, tak? To mhm, dla mnie to jest po prostu ten sposób myślenia, w ogóle robienia rzeczy. startupowy. Startupowy albo ten iteracyjny, Mhm, empiryczny, eksperymentowanie, niektórzy to nazywają, tak? No bo to jest ten proces uczenia się, czyli jak skracasz sobie tą pętelkę uczenia się, żeby jak najszybciej nabić sobie tego siniaka, mhm, albo zweryfikować, czy ten twój super zajebisty pomysł na cokolwiek w ogóle ma sens, nie? mhm. I to możesz zrobić na milion różnych sposobów. Nie musisz uruchamiać często, nie wiem, całej firmy do tego, żeby to Tak, tak. zweryfikować. Mhm, Wiesz, mhm. większość pomysłów jesteś w stanie sprawdzić na papierze często, nie? Albo z telefonem w Albo ręku, tak, nie? ale jakimś tam z telefonem w ręku, dokładnie. Więc to Mhm, jakby to wszystko znów zależy od tego, co tam jest napisane, nie? mhm. Ale jakby często też jest tak, że potrzebujemy też sprawdzić, czy mamy umiejętność wykonywania tego. Bo to też jest taka odnoga, o której się moim zdaniem nie mówi, Okej, albo jej się nie nazywa tak wprost, ale to jest to, co ja obserwuję, że jedno to jest po prostu weryfikacja pomysłu, a drugie to jest w ogóle weryfikacja naszych umiejętności organizacyjnych, możliwości i kompetencji, że my w ogóle możemy to zrobić. I okej. może, wiesz, I możesz zasobów. Mhm, tak, zasobów mhm, albo właśnie kompetencji takich, wiesz, bo często to nie jest kwestia, nie wiem, złego pomysłu, czy my coś, nie wiem, zły cel postawiliśmy, czy źle iterujemy, tylko często po prostu nie mamy odpowiednich zasobów do tego, że robić. I więc w trakcie robienia okazuje się, że nie umiemy tego robić.
Moglibyśmy to sprawdzić wcześniej, ale nie wiem, z różnych powodów nie umieliśmy. No to w trakcie realizacji też dochodzimy do tego, że kurde, no po prostu potrzebujemy jakichś innych kompetencji, nie? Okej. Tak. To mi się składa, Mhm. że na przykład odkrywamy, że to delivery jest tak trudne, Na przykład. że po prostu nie da się, że myśleliśmy, że wpadliśmy na genialny Tak, pomysł, no. ale to delivery może być tak trudne, że dlatego właśnie nie ma takiej usługi na rynku. Tak, na przykład, albo Mhm. jakieś, wiesz, no to i to jest znów, i wracamy do tego, że jeden by powiedział, analityk strategiczny, że tak jak ja, wiesz, tam, nie wiem, wcześniej to bym powiedziała, no dobra, to zrób dobrą analizę strategiczną, zrób barierę wejścia, zrób, Mhm. wiesz, nie wiem, analizę zasobów, zrób analizę swoich organizacyjnych możliwości i tak dalej, i tak dalej. No tak, można to zrobić, można to też inaczej zrobić, ale ja sobie jeszcze myślę, że często są takie banalne wywracania się, że nie wiem, brakuje nam w ogóle kompetencji takich liderskich, że na przykład po prostu projekty nam się nie udają w organizacji, mimo tego, że jesteśmy dobrzy, w sensie mamy dobry produkt, mamy fajny, sprzyjający rynek, mamy fajny pomysł też na to, teoretycznie moglibyśmy to robić, ale zatrudniamy na przykład liderów, którzy po prostu, albo nie wiem, kierowników projektu, albo product managerów, przepraszam, którzy nie potrafią nam tego wyegzekwować w żaden sposób. I jakkolwiek byśmy nie mieli super pomysłu i tak dalej, po prostu nie jesteśmy w stanie fizycznie nawet poprowadzić tego, nie? Okej. I to też moim zdaniem jest jeden z elementów, wiesz, bo my tak mówimy o tym, znów z tego można zrobić właśnie TikToka, skrócić to i Mhm. powiedzieć, no weryfikujemy sam pomysł. No nie zawsze weryfikujemy czystą umiejętność wykonania, nasze możliwości i tak dalej. I dlatego, wiesz, ja używam bardzo dużo skrótów myślowych, bo jak właśnie popatrzymy później, wiesz, tak rozbierzemy ten cały proces faktycznie egzekucji, nie? Każdego nawet celu, no to tam jest bardzo dużo takich składowych, nie? I że ja tak lubię nazywać rzeczy, ale ty w sumie też, jak widzę, że tak wiesz, jakieś tam wzorce budować czy Tak. No. coś, no to można sobie też powiedzieć, że ty często iterujesz możliwość w ogóle wykonania tego, tak? I może nawet jakbyś wziął ten sam pomysł, ale z inną możliwością organizacyjną, no to lepiej by ci się to udało, bo miałbyś po prostu inne zasoby, inne możliwości, nie? Mhm. To też jest w sumie jak... Spoko i rzeczywiście to się często pomija, no, tak No bo automatycznie. my nie No. nazywamy, bo nam się to wydaje, że no jak już jest wszystko super, to teraz Wystarczy dowieść. wystarczy, że dowieść i tak naprawdę wystarczy, że mam ludzi od tego, no przecież właśnie zatrudniłem, mam handlowców, mam sprzedawców, marketingowców i jedyne co, to mogę ponarzekać na to, że oni nie mają na przykład kompetencji, no to zrobię im szkolenia. Mhm. A może się okazać tak, że ja mam niedopasowaną kompetencję do tego celu. I dlatego to, co my robimy, że my tak naprawdę weryfikujemy, bo to, co robią, to jest najczęściej. Dobra, ja już tak wiesz, odpływam w drugi wątek, ale na pewno Jasne. co najwyżej przystawisz Feel to na free. koniec, tak. Na koniec tego Tak, wywiadu montaż. zrobisz jakiś puzelek, będzie dobrze. Dobra, już teraz myślę, złapałam i ją znów zgubiłam. Chodziło mi o to, że jak właśnie realizujemy często cel, czy tam, nie wiem, pracujemy nad czymś, Boże, o czym ja miałam powiedzieć? Sorry, zgubiłam myśl. Rozmawialiśmy zupełnie. o tym, że często pomijamy właśnie te rzeczy związane z tym delivery Tak. i Tak, cięż... czekaj, ja zaraz mówiłam ci o tym, że tak, że są właśnie zespoły, które po prostu mogą tego nie dowieść. A, już wiem. I właśnie dlatego na początku, już wiem, chciałam powiedzieć o tym przykładzie, że takie klasyczne wdrożenie, czy ta praca z celami, czy z OKR-ami w firmach jest takie, że bierzemy sobie strukturę organizacyjną, nadajemy każdemu tam zespołowi cel i oni sobie pracują, nie? Tylko jakby my gubimy w tym tą esencję, bo my po prostu robimy rzeczy, a nie patrzymy na to, że mamy jakiś cel, Uber na przykład, organizacyjny i tak naprawdę my do tego potrzebujemy jakichś konkretnych kompetencji, więc jak nie patrzysz na to z perspektywy całej organizacji, tylko znów patrzysz na to z perspektywy zespołów, to gubisz w ogóle tę konieczność elementu weryfikacji i jakich kompetencji potrzebujesz do tego, żeby ten cel zrealizować. Okej. I może być tak, że te wszystkie zespoły się tak rozsynchronizują, że końcowa rzecz nie będzie do siebie pasowała, jak Dokładnie, puzzle? i oni coś ci dowiozą, będą cały czas pracowali nad tymi swoimi mini celami. Teoretycznie będziesz widział wszystko na zielono,
ale ostatecznie ty jako prezes nie będziesz widział tego rezultatu. No i zaczynasz, tak? O, tu stawiamy sobie złe cele, o, tu nie mają. A tak naprawdę często to w ogóle jest tak, że nie pomyśleliśmy na początku budowania tego celu, kogo my tak naprawdę, jakich kompetencji my potrzebujemy. Może się na przykład okazać, że w ogóle tych kompetencji w naszej organizacji nie ma. Czuję to. I często tego momentu nie ma, dlatego że my w ogóle nie budujemy w firmach cele. Tak, w sensie w większości firm nie budują celów tak, że patrzymy na cel i później szukamy, kogo potrzebujemy, ale patrzymy na swoją organizację i teraz zaczynamy przypisywać im rzeczy, co oni mają robić, na czym się mają skupić. Ale to jakby od drugiej strony jakby wychodzi, no bo tak jakby dla mnie to jest wręcz nielogiczne, tylko to po prostu jest już tak, jesteśmy w tych strukturach organizacyjnych, że przestajemy myśleć w kontekście, że ty jakby Szymon, nie wiem, dzisiaj stwierdził, że chcesz zacząć, nie wiem, budować biznes produkcji kawy, tak? No to jakbyś ty nie miał niczego, nie miałbyś swojej całej fabryki, produkcji, tam plantacji i tak dalej, no to ty byś od czego zaczął? Ty byś zaczął od tego, byś sobie wypisał, kogo ty potrzebujesz, z jakimi kompetencjami, żeby zacząć ten biznes, prawda? Więc zaczynasz logicznie. Ale jak już masz tą zbudowaną plantację, w sensie masz, jak to się mówi, nie zbudowaną, tylko że już załóżmy masz te swoje zespoły, masz wszystko, to ty przestajesz myśleć o tym, kogo ty potrzebujesz, tylko ty zaczynasz dla nich wymyślać, na czym oni się mają skupiać. Czyli tak jakby gubisz w pewnym momencie Tak. tą umiejętność myślenia, a czego ja tak naprawdę potrzebuję, w którym momencie zaczynasz. I ty pytasz, dlaczego niektóre firmy w ogóle często nie myślą o tym, nie wiem, innym sposobie zarządzania i tak dalej. No bo ty już jesteś przyzwyczajony, coś robisz, to jakby utrzymujesz ten biznes, on działa i dopóki coś nie pierdyknie, za przeproszeniem, z boku, nie, no to nie zastanawiasz się nad niczym. Po prostu robisz, pracujesz, utrzymujesz i jakby budujesz sobie powiedzmy stabilny biznes, nie? Tak, i jeszcze dochodzą do tego prawdopodobnie miękkie rzeczy. Nasz wspólny znajomy bardzo fajną rzecz zrobił a propos utrzymania zespołu, który wiedział, że ma bardzo dobry feeling danego produktu i jakiś taki czynnik, że oni chcą, żeby ten produkt był fajny i on mówi, kurczę, to jest tak ważny składnik do sukcesu, żeby ten produkt miał sens, że ja sobie ich utrzymam, będę płacił za ten zespół dużo dłużej niż powinienem, bo trochę się to nie składa w rachunku zysków i strat, ale tu dochodzi ten miękki składnik, że oni są zmotywowani i tak dalej, że zrobią lepszy produkt. I samo to miało wpływ na kształt produktu, nie? Więc tam dochodzi jeszcze dużo zobacz, innych wymiarów. To jest nie? jakby znów, skoro jesteś wizjonerem, załóżmy, tak? Piszesz ten cel. Znaczy my teraz nie rozkładamy tego na czynniki pierwsze, ale trochę tak od środka zaczynamy rozmawiać o realizacji celów. No ale fajnie, może to tam rozłożymy zaraz. To rzeczywiście jest tak, że jak ty jesteś i rzeczywiście chcesz realnie mieć wpływ na to, czy ten twój cel zostanie zrealizowany, no to zobacz, ty poszukujesz sobie tych specjalnych składników, w tym jakby całym przepisie, składowych i potrzebnych rzeczy do tego, żeby ci ten przepis wyszedł, tak? Żeby to danie ci się udało. Tak. I teraz, ale jakby znów, jakbyśmy wzięli tą analogię na przykład z gotowania, nie jest moją mocną stroną, broń Boże, absolutnie, ale jakby wychodząc od logiki w ogóle, jak się to robi, tak? No to przecież ty jak chcesz coś ugotować, nie wiem, jakieś dania, nie wiem, wymyślmy sobie jakieś. Pierogi. Okej, dobra. I załóżmy, że masz tam, nie wiem, ludzi od mięsa, ludzi od tam mąki, ludzi od, nie wiem, robienia przypraw, przykładowej od smażenia, no to przecież ty nie robisz im tak, że każdemu dajesz swój poszczególny cel, że wy macie tam przemielić mięsko, wy macie zrobić tam, nie wiem, jakieś ciasto, wy macie tam, tylko ty stawiasz im cel, mają być pierogi. I ty szukasz takich ludzi, którzy ci pracując razem ugotują dobrze te pierogi, czy tam upieką, nie wiem, co z pierogami się robi. Można gotować, można piec. Dobra, ale w sensie, że jakby Można zrobią smażyć. ci te takie pierogi, stworzą, tak? Stworzą ci ten idealny przepis, więc ty szukasz właściwych kompetencji. Ty jakby z mojej perspektywy to jest trochę podobnie w organizacji, tak? Że jeśli ty chcesz zrobić takie super fajne danie, zrealizować ten fajny cel,
no to ty musisz poszukiwać właściwych kompetencji, a Piękna nie analogia, no. sobie, wiesz, rozpracowywać to na poszczególne. I okej, ty możesz w pewnym momencie przejść, jak już chcesz to zautomatyzować, czy zrobić to, nie wiem, rozdajesz zadania rzeczywiście, tak? Ale ty najpierw musisz rozumieć, czy ty w ogóle masz umiejętność i uda ci się ulepić tego zajebistego pieroga, który wygra, nie wiem, jakiś konkurs tam, nie wiem, na jarmarku świątecznym. Boże, teraz w ogóle... Ale nie, to jest super analogia, bo wyobrażam sobie, że nie ma dwóch takich samych zespołów, które zrobią identycznie tego pieroga, nie? Więc tu jeszcze dochodzi jakiś taki... Ale zobacz, co my robimy w firmach, tak? Jakby, może to jest taka ekstremum analogia, ale to, co my robimy w firmach, my mówimy, chcemy ulecieć pierogi i ten prezes mówi, ja chcę ulepić pieroga, tak? To taka świąteczna w sumie analogia. No tak, to świąteczny odcinek. To teraz tak, no i co my robimy? I my mówimy, to ci rzeźnicy to mówimy, napiszcie swój cel, co byście wy chcieli zrobić, żeby tego ulepić pieroga. Ci od mąki to napiszcie swój cel, co wy chcecie zrobić, żeby ulepić tego pieroga. Ci od marketingu to napiszcie swój cel, co wy chcecie zrobić, żeby tego pieroga sprzedać, tak? I tak naprawdę ty nie powodujesz, że oni ze sobą pracują. No nie, tylko musisz jeszcze zbudować teraz jakąś Uber, kogoś, kto będzie teraz od nich wszystkich zbierał informacje, upewnić się, że ci jak pomielą, nie wiem, mięso świnki, to będzie pasowało do tego rodzaju ciasta, nie? Że oni jeszcze się mają spotkać, pogadać, no i się robi co? Mnóstwo spotkań w organizacji, bo musimy się dogadać, czy na pewno nasze mięso pasuje do tego rodzaju ciasta, bla, bla, bla i tak dalej, wiesz, i tego po prostu robi się strasznie dużo, zamiast po prostu powiedzieć, kurde, słuchajcie, jest cel, ulepić pieroga, powiedzieć, że ja potrzebuję kogoś, kto się zna na mięsie, na cieście i na przyprawach, spotkajcie się razem, zróbcie tego pieroga i tyle. My w ogóle tego nie robimy. Dlaczego? Bo jest trudno, bo mamy skramowe zespoły, bo mamy, nie wiem, jakieś zespoły pobudowane, bo boimy się wyjść z tych swoich zespolików, nie? I to jest w ogóle dla mnie niesamowite, że my w ogóle nie myślimy w ten sposób. I oczywiście, tak jak Alek Czerniewski, nie? Chyba mówił u ciebie na jednym z wywiadów, że są konsekwencje tego, że ty bierzesz ludzi tam właśnie z różnych specjalizacji, robisz z nich jeden zespół. Oczywiście robi się, wiesz, duży chaos komunikacyjny i tak dalej, bo musisz też zapanować nad tym. Są koszty tego, ale moim zdaniem to szybciej powoduje to, że ty jesteś w stanie zrealizować ten cel. Fajne. Proszę. Podoba mi się ta analogia, bo daje Koniec, możemy skończyć do ten myślenia. wywiad. Powiedziałam ci wszystko, co wiem. O pierogach. Więcej nie wiem. No, z tym się nie mogę zgodzić, bo ostatnio ja trochę pozwoliłem sobie ścieśnić właśnie tą strategię, o której rozmawialiśmy na poprzednim odcinku. Mi najbardziej siadło z tamtego odcinka, że mówiłaś o tym, mówiąc o strategii, mówiłaś o klarowności, wyrazistości strategii, odwadze, osobowości tworzącego strategię. To mega mi siadło, a nie płynięcie z jakimś tam nurtem. Według mnie dobra strategia, i to chyba Rumelt też o tym pisał, powinna być też oczywista, jak się ją zrealizuje albo się o niej powie. Co o tym myślisz? To jest w ogóle ciekawe. Ja myślę, że w momencie, kiedy nagle udaje ci się, to jest taki efekt, ten aha moment, wow moment, ja z tym się spotykam regularnie na tych warsztatach strategicznych, że moment, w którym zaczyna ci się układać w puzelkach tak teoretycznie wszystko, o czym gadaliśmy, wszystko, o czym chcemy, gdzie ma firma iść, wiesz, te nasze wszystkie różne wielopoziomowe myśli, cele, które sobie często budujemy, jak zaczyna ci się to układać taki jasny, wyraźny obrazek, to jest takie, no tak. To jest oczywiste. Tak. No przecież o tym właśnie rozmawiamy, tylko nikt tego wcześniej na przykład w ten sposób nie ułożył, albo w ten sposób nie spisał, albo w ten sposób nie nazwał, albo w ten sposób po prostu nie powiązał tych elementów. I moim zdaniem to jest często aż tak proste i aż tak dziwne, że patrzysz na to i mówisz, ty no tak. Ale to się zdarza przeważnie, jak to warsztatujecie? Właśnie taki moment? Nie. Często to się zdarza na przykład po pierwszym kwartale, po drugim kwartale, kiedy zaczynamy dostrzegać, że no tak, to chcieliśmy. Albo zaczynamy dostrzegać, kurde, nie,
To tak też może być. Natomiast nie zawsze jest często, nie, dobra, często, nie, bez statystyk właściwie. Jasne. Są takie strategie, które zaczynamy realizować, ale nie jesteśmy tak do końca pewni i są momenty albo w trakcie nawet kwartału, że zaczynamy dostrzegać, że tak, to jest faktycznie właściwe, bo odbiór z rynku, od klientów, od tego, co Okej. robimy, czyli w trakcie lepienia tego pierogu albo rozdawania im tym ludziom na próbowanie, oni mówią, kurde, no super, Mhm. to zaczynamy dostrzegać właśnie to, że tak, to jest to, co chcemy robić. A są takie momenty, gdzie dopiero po prostu, wiesz, nawet w momencie układania tego one-pagera, to co robimy, to jest takie, no tak. I ja na przykład czasem mam imposter syndrom, bo mi się wydaje właśnie, jak takie coś dochodzimy, że to jest takie, no i jaka to jest wartość? Okej. No przecież, no tak, no, Przecież to jest no oczywiste. to jest oczywiste i jakby ci ludzie to robią i w czym ja im pomagam. I to jest taki imposter syndrom, a później rzeczywiście zdajesz sobie sprawę, że często nawet ułożenie tego i nazwanie tego i chociażby pokazania tego na jednej stronie i też wymuszenie trochę na tym zarządzie, żeby opowiadał o tym w taki jedyny, spójny sposób do swoich liderów przede wszystkim, tak? I żeby można było zacząć dialog w ogóle z tymi ludźmi o tym, co ja chcę osiągnąć, to jest ta wartość dodana, bo ja nagle zaczynam w sposób spójny opowiadać o tym, a nie od sasu do lasu, nie? Mhm. Super. Dobra, zamykając już temat strategii, trochę sparafrazuję słowa Mateusza, które powiedział w jakiejś rozmowie, że tworzenie dokumentu strategicznego to taki szybki test na to, na ile macie poukładaną strategię w swojej firmie. I pytanie, czy spotkałaś się z czymś takim, że właśnie tworzyliście ten dokument i tam wszystko było jakby poukładane, że ten founder naprawdę wiedział, jaka jest ta strategia i że rzeczywiście, tak jak mówisz, to było praktycznie gotowe i wy weszliście i nawet, że on wam to wyłożył jak po prostu mantrę i że to było dobre, Tak. tak? Okej? I to są takie najszybsze, najfajniejsze oczywiście, no bo wtedy rzeczywiście wystarczy, wiesz, parę pytań już takich tylko ewentualnie gdzieś tam zweryfikowania, jakieś nieścisłości, doprecyzowania czegoś. Mhm. Tak, tylko właśnie najczęściej wtedy my rzeczywiście bardziej już się wtedy skupiamy na egzekucji. Okej. Tylko najczęściej to też jest z takimi właśnie founderami, że po prostu to jest na przykład niespisane, jest to faktycznie w głowie super ułożone, tylko no nie jest to w jakiś tam sposób usystematyzowane, ale tak, mamy właściwie no co najmniej kilka takich przypadków i to wtedy ja lubię tak, bo jest szybko, nie? Mhm. Okej. Wtedy jest szybko, nie Mhm. ma tego, w ogóle nie ma za dużo iteracji, to rzeczywiście jak wiesz, często ludzie pytają, no a ile to trwa? No to No tak. no ile to trwa? No od godziny do 12, wiesz, jakby Mhm. no to wszystko znów zależy, na ile masz to fajnie poukładane w głowie. I ja coraz więcej, to jest znów nie wiem, czy to jest kwestia tego, że my mamy, wiesz, w tej chwili już takie brand, czy OKR-ami się interesują firmy rzeczywiście, które mają część rzeczy przemyślane, tylko potrzebują na przykład egzekucji, to Mhm. też często tak się zdarza. I ja coraz częściej gdzieś tam w swojej bańce spotykam się po prostu z tym takim, że tak, to jest poukładane, czasem niespisane, może nietłumaczone w taki odpowiedni sposób, może brakuje, nie wiem, paru rzeczy, ale wystarczy to ułożyć nawet na tą jedną stronę i to działa. Okej, super. I coraz więcej jest, No tak? u Czujesz? mnie tak, po prostu dużo klientów się właśnie pojawia, którzy fajne mają te wizje, fajne mają te pomysły Mhm. i dużo tego jest, ale to też jest ciekawe, że akurat w kilku przypadkach wtedy jest na przykład problem z wybraniem. Że teoretycznie mam dużo rzeczy, które chcę robić, mam to poukładane w głowie, ale mam tak dużo tego, że organizacja mi płacze, bo po Okej. prostu Nie muszę wydoi. wszystko robić, Mhm. ona jest niewydolna, bo fizycznie nie jest w stanie zrobić, no to wtedy na przykład to, co pomaga, to nazwanie rzeczy, których nie robimy, bo na przykład nie mają aż takiego impaktu na realizację, nie? I Mhm. to czasem wystarczy naprawdę 2-3 pytania o tym, żeby w ogóle wybrać nawet 3 takie najważniejsze rzeczy, 2 najważniejsze rzeczy, na których się chcemy skupiać, nie? Bo na przykład często widzimy, że
już po prostu, wiesz, że ta organizacja nie ma często jakby liderzy czy tam zespołu, oni nie mają nawet, wiesz, jakichś argumentów, żeby powiedzieć, że coś jest źle, tylko po prostu tego jest tak dużo, że Mhm. tam jest, wiesz, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, wszyscy są zmęczeni, a trudno jest wybrać, Okej. nie? I no właśnie strategia też jest chyba o No skupianiu, jest nie? o wybraniu, jest o No. skupianiu, wiesz, ale trudno jest, jak masz bardzo dużą organizację, to się tak wydaje, ale no tak na chłopski rozum, nie? Znaczy tak się mówi, ale w ogóle na jakiś taki logiczny rozum, że jak masz, nie wiem, no kilkaset osób, tak, no dlaczego masz się skupiać tylko na jednej Tak, rzeczy, tak, nie? tak. No No. to jest nielogiczne. Z drugiej strony wierzę, że dałoby się, strzelam, zrobić taki cel, który by skupiał wszystko, co jest nawet szerokie. Myślę na przykład o Procter Gamble, Mhm, firma, która ma chyba wszystko, mhm. ale zakładam, że dałoby się znaleźć jakiś wspólny azymut każdego z tych produktów, Ale oni tam który... mają inaczej, nie? Bo tam jest akurat wspólna wizja i podejrzewam, że jest No właśnie tak mi się wspólny wydaje, nie? kierunek, ale i Że tak jakby tak. te różne produkty, No. oni są zupełnie są czymś innym, nie? Tak I właśnie mi ty się czasem wydaje, że nawet nie tam... wiesz, że oni należą do tej samej grupy, nie? Tak. A jak zobaczysz tą siatkę powiązań, to nie wiem, czy widziałeś tam ten obrazek, gdzie jest tam, wiesz, milion tych spółek, nie? Tak, wydaje mi O, się, że tak. oni produkują wszystko. No ale jakby Dosłownie. mówię, to jest trochę inaczej, nie? Ale tam znów ja podejrzewam, że każdy poszczególny element ma swoją strategię, chociażby produktu, nie? Mhm. Tak mi się wydaje, ale nie wiem, no nie byłam tam, więc się nie wypowiadam. Tak, też tak strzelam. E, Powiedziałaś ostatnio, że OKR-y to narzędzie służące do tego, żeby iteracyjnie sprawdzić, czy osiągamy cele zawarte w strategii. Mhm. Bardzo mi to siada. I wychodząc z tego, że trochę nie wiem, czym są OKR-y, to wcale się nie boję tego przyznać przed tobą, staram się nie bać, to kurczę, czy mogłabyś opowiedzieć o tym, czym one są, ale w takiej fizycznej formie? I otwórzmy dyskusję na ich Mhm. temat, zanurzymy się Dobra, dalej. spróbuję to zrobić tak, jak to się mówi, w ogóle ta, wiesz, cała Jak do dziedzina. dziecka, tylko Tak, tak. mam problem z tym, że często jak mówię do ludzi, którzy nie mają dzieci, żeby mówili jak do dziecka, to zaczynają mówić infantylnie, a moim zdaniem Po prostu trzeba to wytłumaczyć trzeba to jasno. wytłumaczyć tak, Tak. żeby właśnie ktoś to Tak. zrozumiał. No, znaczy jakby akurat dzisiaj nie wiem dlaczego z tymi pierogami, może jestem głodna po prostu, ale w sensie Mam jakieś pierogi w jakby razie czego. spróbuję to wytłumaczyć na jakimś, wiesz, takim sensownym sposobie, bo rzeczywiście ta sama dziedzina zarządzania, no ona jest troszkę abstrakcyjna z jednej strony, ale z drugiej strony nie jest aż tak abstrakcyjna, no bo jeśli chcesz coś zbudować, coś osiągnąć, czyli doprowadzić do tego, żeby to było, no to potrzebujesz to nazwać, tak? Czyli jakby jeśli mówimy rzeczywiście jak do dziecka, ale jak ty mówisz, nie infantylnie, tylko po prostu do takiej normalnej osoby, która powiedzmy, nie wiem, nie pracuje w świecie, tylko potrzebujesz to nazwać, czyli potrzebujesz coś, na czym się chcesz właśnie skupiać, coś, co chcesz robić, tak? I sobie nazywasz to, ale nie jesteś pewny, czy tobie się to uda. Mhm. Okej. To potrzebujesz to jakby upewnić się jak najszybciej, jednocześnie robiąc to, że tobie się to uda i najlepiej oczywiście to zrealizować. Więc jakby OKR-y, czyli Objective Measured by Key Result, czyli cele mierzone za pomocą kluczowych rezultatów, dla mnie to jest nic innego jak cel, jak nazwanie tego, czego potrzebuję, powiedzenie też, dlaczego ja to potrzebuję, czyli co powoduje, że ja to chcę, jasne określenie, wytłumaczenie, czym dla mnie ten cel jest, tak, ja to tak, nie wiem, często właśnie mówię, że jak ktoś, nie wiem, jak chcę być zdrowa, tak, to dla mnie może to być taki cel, o tak, Okej. możemy jako przykład powiedzieć, no ale teraz tak, i ja mogę powiedzieć, dobra, to Szymon, teraz spraw proszę, żeby była zdrowa. No to pierwsze twoje pytanie, jakie będzie? Ile śpisz i jak się odżywiasz?
No tak, ale ty już zobacz, coś zakładasz, tak? Tak. A ja bym zapytała, zaraz Okej, włączam sobie, no. no, ale tak naprawdę, ale o co ci chodzi? Co to znaczy, że chcesz być Okej, zdrowy, tak? zdefiniuj. Zdefiniuj Okej, proszę, czym i dobra. teraz, bo co my zazwyczaj robimy w firmach? No właśnie, chcę być zdrowy, teraz co to znaczy? Chcę być zdrową organizacją, tak? Albo chcę Mhm. być zdrową LEN. No to teraz tak, dla mnie ważne, nie wiem, na przykład przykładowo chciałabym, żeby moja skóra w tej kamerze wyglądała dobrze, tak? Nie da się. Nie da się, ale w Specjalnie jakiejkolwiek kamerze, spreparowany, no. niezależnie od Tak, jakby, no. chcę po prostu, żeby Mhm. moja skóra wyglądała dobrze. I chcę też, bo nie wiem, ostatnio przykładowo, nie wiem, przytyłam, to chcę doprowadzić się do jakiegoś rozmiaru, nie wiem, tam 33, 4, nie wiem, jak tam są, 32 przykładowo i chcę każdego ranka, jak wstaję, czuć się dobrze. To jest mój miernik zdrowia. Okej. I to jest mój miernik. Ty możesz oczywiście mieć zupełnie inny, ale to jest mój cel. Mhm. Mój jako prezesa zarządzającego, nieważne tam core teamu, zarządu, tak? To jest coś, co my chcemy zrobić, więc my jasno definiujemy, co potrzebujemy. No i teraz pomyślmy, i teraz tak, zobacz, to jest taki cel, no i definiujemy też, do kiedy my chcemy go. No, Mhm. załóżmy, że chcemy go osiągnąć za 3 miesiące. Fajnie. Dobra, no. Okej, no i teraz tak, ile rzeczy czy jest pewne, że cokolwiek będziesz robił, osiągniesz ten cel? No nie, musisz trochę potestować różne rzeczy, tak? Czyli musisz, nie wiem, potestować, czy na przykład jak zaczniesz kłaść się spać o godzinie 5 rano i wstawać, Boże, przepraszam, kłaść się spać o godzinie 10 wieczorem i wstawać o 5 rano, czy to spowoduje, że będziesz się czuł dobrze? No nie wiem, musisz potestować na przykład przez tydzień i zobaczyć, czy to w ogóle Mhm. zadziała. Okej. Zadziała, dobra, może jest szansa, że osiągniemy ten cel, jak będziemy robić to przez miesiąc, tak? Przykładowo. Albo, że jak, nie wiem, zaczniesz jeść gruszki, które zawierają tam, nie wiem, witaminę C, albo jak, nie wiem, zaczniesz pić kolagen, no to najprawdopodobniej może ci ta skóra się poprawi. Może nie, może trzeba jakiś inny kolagen wziąć, tak? To jest, jak już wracam do tego, jak dobierać zadania, na przykład do celu, jak sobie Podobno nie weryfikować, da czy to się w jest. pokarmie, ale to No okej, tak, już ale mitów znów, tyle jest, jakby tak. możesz mieć przekonanie, że jak będziesz pił Mhm. ten kolagen, no to Tak. poprawi ci się tam, nie wiem, wygląd skóry, niezależnie od tego, czy twój organizm już to produkuje w odpowiedniej ilości, czy nie. I tak samo, jeśli ja mówię, że chcę, nie wiem, schudnąć, no to jak zacznę sobie biegać, nie wiem, 10 kilometrów dziennie, to schudnę, ale zacznę chudnąć i na przykład się okaże, że nie wiem, jakieś mięśnie mi zaczynają opadać, no to na przykład zabrakło mi jakiegoś dobrego miernika, tak? Czyli na przykład po 2 tygodniach pracy nad tym celem okaże się, że jednak musimy sobie dodefiniować, że jednak to poczucie naszego zdrowia oznacza zupełnie czymś innym. Czyli co, empirycznie też doprowadzamy do tego, że po pierwsze uczymy się, jakie działania doprowadzają nas do tego, że osiągamy ten cel z Mhm. jednej strony, a z drugiej strony też w sposób bardzo świadomy weryfikujemy tydzień w tydzień, przykładowo, czy to, co robimy, w ogóle przynosi na ten rezultat. Czyli nie robimy dla robienia, tylko faktycznie dopasowujemy działania do rezultatu. I Mhm. oczywiście, co to wymaga? Ja już teraz wychodzę z tego tłumaczenia dla dziecka, tak? No bo to wymaga, wiadomo, zdefiniowania na samym początku tego mojego, że czym jest to zdrowie, jak będę to mierzyć. I przykładowo, jakbym, nie wiem, stwierdziła, że właśnie chcę na przykład mieć, nie wiem, poziom witaminy D jakiś określony, no to ja muszę tydzień w tydzień robić badanie i mierzyć ten poziom witaminy D, sprawdzę, czy jak żrę te gruszki, czy Mhm. faktycznie mi to w ogóle pomaga, nie? Czy jak biegam, to faktycznie mi to pomaga, więc ja cały czas zestawiam działania versus rezultat. I dlatego ja mówię trochę o tym, teraz już schodzę z tego łatwego tłumaczenia, bo to Mhm. rzeczywiście wymaga, no właśnie, pytanie, czy da się łatwo wytłumaczyć. Dlatego ja mówię, że praca nad celami, czyli praca nad karami, to jest praca nad patrzeniem na rezultat, a nie na same działanie. Oczywiście ty patrzysz na działanie, no bo zobacz, ja też mówię o tych aktywnościach, ale ja patrzę na nich z innej perspektywy. Ja patrzę na nich z perspektywy takiej, czy to, co ja robię, ma sens. Czyli, nie wiem, są inne metodyki do tego, tak, że Mhm. nie wiem, weryfikujesz, czy działania, które, nie wiem, impaktują na przykład cię na cel, tak, tylko po prostu OKR-y, powiedzmy, nazywają te rzeczy, które już ktoś kiedyś wymyślił w taki, nie wiem, bardzo prosty sposób. Okej. Tyle. Tym są Dobra. tak w dużym bardzo skrócie Mhm. OKR, czyli to jest taka praca nad definiowaniem tego chcę, jasnego definiowania, mierzalnego definiowania tego, co chcemy osiągnąć,
wiedząc po co, no bo ja na przykład mogę znów powiedzieć, tak, teraz tak, z tą, a właśnie a propos tą hipotezę, tak, no to teraz co powoduje, że chcę być zdrowa? No nie wiem, akurat, że sobie wymyśliłam, że chcę pobiec, nie wiem, półmaraton, no to ewidentnie ostatnio przebiegłam, nie wiem, coś, no i nie czułam się za dobrze, tak? Czyli poszłam do lekarza, lekarz mi powiedział, no sorry, ale musisz się ogarnąć, nie? Musisz, nie wiem, schudnąć, mieć to i to i to i to, więc jakby to jest mój kontekst, mój background tego, dlaczego ja buduję ten cel, więc ja tak samo przychodzę do zespołów i tak samo opowiadam, tak, tą historię, czyli co spowodowało, że ja rzeczywiście chcę w ogóle takie cele realizować, czyli zespół łączy kropki, wie o co mi chodzi, wie czego ja chcę osiągnąć, ale teraz załóżmy, że ja biorę cały zespół właśnie fizjoterapeutów, lekarzy, trenera personalnego teraz do tego, żeby pracowali nad moim zdrowiem razem ze mną, tak, no to wymyślamy razem, używając tych naszych najlepszych kompetencji, jak możemy spowodować jak najszybciej, żeby faktycznie doprowadzić mnie do tego rezultatu. I to można pewnie robić na milion sposobów, każdy będzie dobry, ale weryfikuję, czy w ogóle to ma sens, nie? Mhm. Powiedziałaś o tym, że jednym z tych celów, objawów celu Mhm. mogłoby być to, że chcesz się czuć dobrze i rozumiem, że tak zrozumiałem, że jeżeli coś jest nie takie bardzo subiektywne, Tak, to tylko trzeba to metryka jakościowa. dodefiniować, tak? Dokładnie tak, Okej. super to Dobra? złapałeś, czyli to jest idealny przykład, gdzie ja teoretycznie, czyli ty będąc moim zespołem, zapytałbyś mnie, no dobra, ale jak poznamy, że ty się czujesz dobrze? No to ja ci powiem, że ja co rano, wstając lewą nogą ze swojego łóżka, będę miała taką karteczkę przewieszoną nad Okej. szafką nocną, gdzie sobie będę odznaczała buźkami, jak się czuję i jak, nie wiem, będę miała z 7 dni 5 buziek, to dla mnie to oznacza, że jest super. Okej, i to jest okej, że to jest subiektywne dla Oczywiście, to ciebie, może być ale jest jakościowa metryka. zero-jedynkowo. Dobra, Tak, bo dla mnie super. znów wracamy, Dobra, znaczy dobra. będziemy pewnie, Mhm. podejrzewam, że trochę mnie przemaglujesz, a może nie, mam nadzieję. Zobaczymy. Bo trochę wracamy do tych metryk, tak? Czyli jaką Mhm. metryką możemy mierzyć, bo nie wszystko da się policzyć, tak wiesz, Okej. zero-jedynkowo matematycznie. Niektóre metryki są jakościowe, no to jest tak samo jak w Jasne, produkcie, ale tak? mamy Analityka. określone ramy, po Sposób. których poznamy, że jest to To jest wykonane. kwestia umowna, czyli Mhm. umawiamy się na początku tego okresu, Jasne. kiedy zaczynamy, i to jest już tam wchodzimy w tą strukturę rzeczywiście tego celu, tak? Mhm. Czyli jak go zdefiniować, no to na początku, jak definiujemy ten cel, umawiamy się, że po pierwsze taka jest formuła mierzenia, taki jest sposób mierzenia, kto mierzy, w jakiej częstotliwości i jakie są wartości aktualne i jaka jest wartość docelowa. Mhm. No to ja muszę to Okej. zdefiniować, bo jak Tak. tego nie zdefiniuję, to wiesz, co się dzieje później na Wiem, co spotkaniach się z zespołami, tak? No przychodzimy, Niektórzy mówią, że osiągnęliśmy, niektórzy mówią, że nie. dokładnie, i jest subiektywizm i wtedy co Mhm. to powoduje? No brak też poczucia bezpieczeństwa, bo to jest dokładnie to, Tak. co szef, jak przychodzi, szef mówi, słuchaj, zrób ten raport, nie? Robisz ten raport, dajesz mu ten raport, on mówi, no Słaby. sorry, ale źle, nie? No to idziesz dalej, robisz, poświęcasz tydzień, pokazujesz raport, dalej źle. No, co powoduje, że ty czujesz się źle i teraz tak, po której stronie leży wina? No, po obu, bo z jednej strony ja nie powiedziałam, czego potrzebuję, a Mhm. z drugiej strony ty nie zapytałeś, czego ja oczekuję. Tak. Nie ma mierników, nie ma w ogóle żadnych kryteriów jakościowych, po czym ja poznam, że zrobiłem ten raport. Mhm. No Mhm. i moim zdaniem tak samo jest z celami, z tą definicją, nie? Dlatego ja na przykład bardzo nie lubię, jak ktoś, to jest często, jak ja to mówię, dyrektorzy lubią zrobić tak, że no, tak rozumieją delegowanie często, że mówią tak, no właśnie, ja chcę być zdrowy, a wy teraz, drogi zespół, proszę zdefiniujcie, co to dla mnie oznacza. Aha, okej. No się fajnie nie i da oczywiście zrobić. zespół Mhm. to zdefiniuje, po czym zaczyna się ta batalia, ta dyskusja, tak? Bo no ale ja w ogóle o co innego. No ale przecież powiedziałeś nam, że mamy to zdefiniować. Mhm. Tak? No jakby ja teraz mówię oczywiście na takich Jasne, ekstremach, jasne. nie? Mhm. Ale często te konflikty zupełnie nieuzasadnione wynikają po prostu ze zwykłej braku komunikacji, że my nie rozumiemy w ogóle o co nam chodzi, więc my z jednej strony, no mówię, no ja im dałem wolność.
no niech definiują, tak? A oni mówią, no kurde, no człowieku, jeśli ty chcesz ustalać kierunek, co wtedy się pojawia? Szczególnie w dużych zespołach takich, no nasz tam prezes, on nie potrafi określić kierunku, nie znamy naszej strategii, nie? Albo jakieś takie dziwne teksty się pojawiają, ale kierunek może jest, ale on może jest niedoprecyzowany. I teraz jakby był dialog, no to mając kompetencje w zespole, czy nawet w liderach, plus to oczekiwania zarządzającego, jak to zestawimy, to my znajdziemy i mierniki, i sposób mierzenia, i jak to zdefiniować. I to powinno być znajdowane w drodze dialogu, a nie albo wiesz, ja źle, i okej, jeśli ja mam taką wiedzę i umiem sobie to zdefiniować, to super, ale może być tak, i to wracamy do tego twojego pierwszego pytania zarąbistego, nie? Że no to teraz tak, jeśli ja na przykład, załóżmy, nie znam się na tym zdrowiu i nie mam pojęcia, co to znaczy zdrowie, wydaje mi się, że chciałabym być zdrowa, ale w sumie to nie wiem, jak to zdefiniować, no to teraz tak, ja mogę pójść do kogoś ze swojego zespołu i powiedzieć, słuchaj, czym jest tak naprawdę to zdrowie, nie? No to on powie, słuchaj, no jak nie kulejesz, stajesz rano, to jest super, nie? Okej, dobra, no to słuchaj, czy my mogliśmy spróbować, ale to jest znów jasność wizji, klarowność mojego celu, tak? No bo ja mogę czegoś chcieć, ale nie do końca wiem czego. No i to znów w drodze pewnie odkrywania zaraz odkryję, czy to jest to, czego potrzebuję, i czasem to jest odkrywanie odbywa się niestety w trakcie pisania tych celów. Więc Pewnie ja teraz przeważnie. skaczę, wiesz, Jasne. po różnych Super. poziomach procesu w ogóle definiowania tych celów, no bo tak, możemy definiować strategię, możemy definiować tam cele roczne, kwartalne, czyli już takie mocno operacyjne, i te wszystkie dyskusje na różnym poziomie, one się tak odbywają, tylko oni się odbywają często w różnej atmosferze, na różnym poziomie, z różnymi historiami, filmami naokoło. Jakby no, moim głównym zadaniem jest spowodować to, żeby to rzeczywiście było na tyle jasne i klarowne, żeby to nie miało ale to znów, żebyśmy nie doprowadzali do tej, bo to często jest, ja to czasem ja w ogóle nie wiem, skąd się takie rzeczy biorą, no ale one są w organizacjach, że my robimy to tak idealnie, tak po prostu chcemy mieć wszystko idealnie, szczególnie jak mamy, nie wiem, jakiegoś, jak ja tu mówię, Hitlera po prostu OKR-ów czy coś, wiesz, po prostu kogoś, kto jest fanatykiem i ma to wszystko być takie, nie wiem, tam spisane według jakichś reguł, których ich nie ma, już pomijam fakt, ale no to męczymy, że już po prostu ani zarząd, ani liderzy, ani zespół już nie chce tego, nie? Więc jakby dlatego wokół tej metody OKR też się narobiło tyle legend, tyle takich, jak to ostatnio mi jeden klient powiedział, że on tak naprawdę no pytał tam u jednej konkurencji, u drugiej konkurencji, każdy mu mówi coś innego. Odpalasz, wiesz, 5 stron internetowych z różnych krajów na temat OKR-ów, każdy opowiada o czymś innym, nie? Opowiada o czymś innym, bo opowiada o różnych organizacjach. Jasne. I tak to jest, no i tylko właśnie jakby mówię, ale mało się mówi o tym, że warto jednak trochę odstawić tą jakby właśnie a propos, że ja nie skupiam się w ogóle na metodzie. Ja mam, można z tego zrobić TikToka, ale tak, trochę metoda jest drugorzędna. Ja skupiam się na tym, żeby zdefiniować cel i zdefiniować wartość merytoryczną, co ja chcę osiągnąć, a czy to będzie tak, czy inaczej, olać, tak? Okej, fajnie, ludzie często mówią o tych OKR-ach, ale w gruncie rzeczy to w ogóle nie chodzi o OKR-y. Krótka wstawka. Dostaję coraz więcej pytań, ile kosztuje udział w Intymnie o strategiach. Dlatego czuję, że muszę powiedzieć to jednoznacznie do ciebie. Żaden gość nigdy nie zapłacił za udział w tym podcaście i obiecuję ci, że nigdy się to nie wydarzy. Nie mój model, nie wierzę w niego i nie chcę, żeby pieniądze w jakikolwiek sposób wpływały na to, o czym tu rozmawiamy. I nie będą. Natomiast jeśli masz coś wartościowego do powiedzenia, odezwij się do mnie, rozważę każdą osobę, jeśli uznam, że przyniesie to wartość moim odbiorcom. Tu nie chodzi o kasę. Osobiście inwestuję duże środki i mnóstwo czasu w to, żeby ten podcast istniał i się rozwijał. Dlatego dopuszczam sponsorstwa. Będą zawsze odpowiednio oznaczone i będą to normalne reklamy. Stąd jeśli chcesz stać się częścią tego przedsięwzięcia i umożliwić dostarczanie innym wartościowych treści, które wierzę, że im się po prostu należą, możesz zostać sponsorem i dotrzeć do tej bardzo trudnej w dotarciu grupy, jaką są przedsiębiorcy podobni do ciebie, bo to do nich dociera ten podcast. Napisz do mnie, może razem zrobimy coś fajnego.
W zamian za to, co robię, mam do ciebie tylko jedną prośbę, którą zapewnisz lepsze treści w przyszłości dla samego siebie. Dzięki temu będę mógł zapraszać gości, którzy jeszcze nie są przekonani i będziemy mogli uczyć się od nich razem. Zasubskrybuj gdziekolwiek tego słuchasz. To dla ciebie zerowy koszt, a subskrybując zlecasz mi zrobienie całej mozolnej pracy za ciebie z unikalnymi gośćmi. Ja obiecuję, że wszystkie nasze merytoryczne treści zawsze będą dla ciebie darmowe. Wracam gadać. Dobra, mówiliśmy o tej stronie, czym są rzeczywiście OKR-y, dlatego fajnie by było cofnąć się trochę do historii. Z tego, co ja wiem, co udało mi się wyczytać w mądrym Google'u, to one właśnie między innymi w Google były używane i w kilku innych firmach. I teraz pytanie, czy to jest tak, że mówiłaś o tym, że nie ma wzorców takich ścisłych i między innymi chciałem o to pytać, jak one mogłyby wyglądać i jakie one są inne i czy istnieje jakaś wielkość bądź właściwość organizacji, w której one się sprawdzają, a taka, w której się nie sprawdzą, czy może jest to uniwersalne i będzie działało wszędzie? Tak, Google ogólnie spopularyzował OKR-y, nie? Czyli on jakby był organizacją, która... Ale oni też chyba od kogoś skopiowali. Tak, od tak, Intela? Tak. Andy Grove'a, tak, dokładnie. Okej. Tak. Od Intela, tak, i tam to się zaczęło grubo wcześniej. Natomiast jakby już pomijając historię, to gdzie mogą być używane i czy to jest dla wszystkich. I teraz tak naprawdę to nie patrzymy na wielkość, czyli wielkość nie jest kryterium użycia OKR-ów, bo zarówno mogą działać i w dużej organizacji, jak mogą działać i w małej organizacji, ale jeszcze jakby zanim przejdę do takiej konkretnej odpowiedzi na to pytanie, to właściwie i mówiłeś też o wzorcach, nie? To też jest, to się sama sobie powtarzam w głowie, żeby po kolei ci odpowiedzieć na te pytania. Tak w ogóle, kiedykolwiek, jak ktokolwiek przychodzi do nas i mówi, chce OKR-y, to dla mnie pierwszym punktem weryfikującym jest, po co ci to jest. I to jest moim zdaniem takie kluczowe pytanie, ale po co ci to jest, nie w kontekście weź się goń. Mam takie pytanie Tak, właśnie. no, Jeszcze bo to wcześniej, po co są te tak, OKR-y, ale chciałem je Okej, zadać tylko żeby później. rzeczywiście odpowiedzieć na Dobra. pytanie, w których organizacjach to zacznie działać, ja niestety muszę wrócić do tego Dobra. pytania, co powoduje, że ja w ogóle zaczynam myśleć o OKR-ach, nie? I tak naprawdę co może strygerować mnie, albo w jakim przypadku te OKR-y mogą mi pomóc, no bo znów, sama wielkość nie ma znaczenia. Liczy się zarówno sposób zarządzania, ale też liczy się problem, jaki chcemy rozwiązać. I jakby nie każdy problem, nie w każdej organizacji ja rozwiążę OKR-ami, tak? I teraz to jest taki w ogóle punkt pierwszy, czyli stajemy szczerze i sobie mówimy, czy po prostu ja jako prezes sobie przeczytałem albo właśnie pooglądałem jakiś podcast fajny, gdzie no dobra, ta Ruda niby dobrze gadała, ale w sumie spróbowałbym, ale tak nie do końca wiem, po co mi to jest. I wszystko mi, nie wiem, wszystko mi działa, ale po prostu chcę coś wdrożyć, no to nie jest do końca dobry sposób, nie? I teraz jakby patrzymy, co chcemy zrobić. Teraz takie najczęstsze powody, dla których organizacje rzeczywiście wchodzą w OKR-y, tak? Nie wiem, przykładowo wszystko jest ważne, mamy, nie wiem, 100 inicjatyw naraz, strasznie dużo czego jest, totalnie nie potrafimy wybrać, no to jest taki najczęstszy powód, dlaczego w ogóle chcemy OKR-y. Albo właśnie, mała czy duża organizacja, ale już czujemy, że to jest to, co dzisiaj rozmawialiśmy o tych pierogach, nie? Że każdy sobie robi tam jakiś kawałek, a ja totalnie nie wiem, czy ja idę w jednym kierunku, czy ja totalnie, że ja już lepię te pierogi, czy ja już zacząłem frytki robić, nie? Czy w ogóle co ta organizacja moja robi i nie mam takiego poczucia, że to w ogóle idzie w jakimś kierunku, ale też nie mam żadnych w ogóle narzędzi do tego, żeby to w jakiś sposób zacząć weryfikować. I to dotyczy niestety i małych i dużych organizacji. To często niektórzy mówią, że tam się silosy pomiędzy właśnie tymi działami się zaczynają, no ale to nie musisz mieć działu, to wystarczy, że wiesz, dwie osoby ze sobą nie gadają.
I taki trzeci powód, to właśnie ostatnio sobie w sumie to wypisywałam przed konferencją foundersów. To jest też taki, że mamy C-level, który tak jest umoczony w operacjach, tak bardzo, że już tak naprawdę nie wie, czy on realizuje tą strategię, czy nie realizuje tą strategię, ale też potrzebuje jakby ma potrzebę albo dochodzi do takiego momentu, że chce popracować nad rozwojem organizacji, ale jest tak umoczony, że w ogóle nie robię tego po prostu, bo też znów nie ma nawyków w organizacji, Mhm. nie wiem, nie deleguje, nie ma napisanych nawet celów, tak? Teoretycznie pracujemy, ale dalej jest wąskim gardłem. I to są takie, powiedzmy, najczęstsze powody, dla których organizacje rzeczywiście wchodzą w OKR-y. I teraz, jeśli ja sobie chcę, nie wiem, chciałbym dokładnie rozpisywać ludziom zadania, co mają robić, no to w ogóle to po co ci OKR-y, nie? Jakby to nie tędy droga. Albo, nie wiem, potrzebuję mieć jasne mierniki performance'owe każdej osoby w organizacji. No też, to nie ta metoda. Jakby nie potrzebujemy OKR-ów do tego, nie? Czy tam, nie wiem, ja potrzebuję mieć jasny, dokładny raport w organizacji, czym się zajmuje każdy zespół, przykładowo. Ja ci podaję w ogóle realne przykłady, z czym Jasne. ludzie przychodzą często, mówiąc, że chcą wdrożyć OKR-y, nie? Albo, że nie wiem, że no właśnie, że mamy jakieś tam cele i chcemy je szybciej realizować, nie? Albo, że nie wiem, nie mamy kompetencji, albo i nie wiem, nie realizujemy cele, no to chcemy chcemy OKR-y, albo że potrzebujemy potrzebujemy nauczyć się planować zadania, nie? W oparciu o cele, no i później się okazuje, że na przykład cele mają, ale po prostu nie umieją planować. No to też znów całej armaty na wróble nie ma co uruchamiać, jakby wiesz, to jest znów a propos tego, co mówiliśmy, że OKR-y to w ogóle jest jakby zapomnijmy o OKR-ach, że jakby to jest esencja kilku rzeczy zarządzania organizacją i nie zawsze potrzebujesz tych OKR-ów do tego, żeby fajnie, sprawnie zarządzać organizacją. To po prostu nie jest konieczne zawsze, nie? Więc czy mała, czy duża, nie ma większego znaczenia. Liczy się, po co ja to chcę i co ja chcę osiągnąć. To jest jakby taki punkt pierwszy. Dobra, ale powiedziałaś na przykład, że szybciej realizować cele. To jest z kontekstu wyciągam, Tak, że no to jest jakiś tam skrót myślowy użyłam. no tak, Pewnie, tylko że OKR-y do tego nie mogą służyć? Bo ja czuję intuicyjnie, że mogą, nie? Mogą, ale znów musimy pogrzebać, wiesz, ja bym zadała pewnie ileś tam Okej. W pytań niektórych przypadkach doprecyzowujących. to W nie ma niektórych sensu. przypadku to nie ma sensu, Dobra. bo nie wiem, może się okazać, że te cele są super jasne, a na przykład nam zwyczajnie brakuje kompetencji w zespole, więc tak naprawdę trzeba się skupić na budowaniu Okej. kompetencji, na przykład na rozwoju zespołu, a nie na tym, że teraz mam jakąś armatę, znów jakieś OKR-y wdrażać, kiedy ja mam cele, mam wszystko pomierzone jasne i wyraźnie, ale po prostu brakuje mi kompetencji, tak? No jakby OKR-y mi same te kompetencje nie dodadzą, tylko one mi powiedzą, że potrzebuję kompetencji, ale Okej, i dobra, takie rozumiem. muszę zrobić to osobno, nie? Fajnie. Powiedziałaś o alignmencie. OKR-y mogą do tego służyć, żeby No wręcz żeby moim zdaniem one służą przede wszystkim do Okej. alignmencie na wszystkich poziomach, Super. czy to wiesz, organizacyjnych, komunikacyjnych, właśnie oczekiwań i też wyciągania wniosków. Więc dla mnie to jest w ogóle bardzo fajne narzędzie, które ci spaja od góry do dołu, no co robi twoja organizacja, nie? To tak z mojej perspektywy to jest bardzo fajne, właśnie taki fokus, czyli rzeczywiście skupienie, to jest to, co ja powiedziałam, nie? Że jak masz 100 inicjatyw i nie wiesz, który wybrać, to też jest fajny sposób na to, żeby rzeczywiście pracować z OKR-ami. No Kurde, właśnie, to są jedne z najważniejszych rzeczy w ogóle moim zdaniem w firmie. tak, No, ale super. wiesz, no jakby wiele firm znów nie łączy kropek, tak, że jak nie mogę się dogadać albo mam taki totalny misalignment pomiędzy tym, co robią zespoły, to ja potrzebuję celów. No nie, no to często co organizacje na początku zaczynają robić? Zróbmy jakieś wspólne spotkania, nie? Albo zróbmy jakieś znów Uber role, które będą to spinać. A to się później tak doprowadza do tego, że na przykład brakuje w ogóle jasnego kierunku, jasnego celu i też jasnego zdefiniowania, kto nad tymi celami pracuje, też co jest czym, nie?
Ale to pomaga też w priorytetyzacji na pewno. Bardzo to pomaga w... No, tylko to jest tak, znów, skutek uboczny, bo przychodzą do nas często organizacje, które mówią tak, pracujemy na feature'ozie, pracujemy na tak zwanych, to szczególnie IT, nie? To jakby software produkcja, no to wiadomo, że wiele organizacji dalej nie ma jeszcze tych kompetencji product managementu, takich w ogóle budowania produktu, customer, jakby skupiania się na kliencie, skupiania się na wartości klienckiej, czyli na tak zwanych outcome thinking, tak? Czyli myśleniem wartością biznesową. No i sobie właśnie gdzieś też poczytają, że OKR-y trochę przyspieszają faktycznie wdrożenie tego mindsetu, myślenia o wartości produktowej, a nie feature'ozie takie, nie? Że po prostu, wiesz, pracowania z budowaniem funkcjonalności bez myślenia trochę, czy na pewno ich potrzebujemy. No i tutaj znów jest tak, że tak, OKR-y w pewnym momencie oczywiście wymuszają myślenie o wartościach biznesowych, bo one same w sobie no, jakby muszą definiować wartość biznesową czy zmianę zachowania użytkownika, natomiast nie będą jednym z elementów do tego, żeby taką kulturę powiedzmy w organizacji zmienić, nie? No bo do tego znów też potrzebujesz kompetencji w organizacji, nie wiem, chociażby user researcherski, umiejętności mierzenia, zbierania danych i tak dalej, więc one oczywiście przyspieszą wdrożenie takiego myślenia, natomiast nie będzie to szybkie. Okej, I rozumiem. jakby Pracę domową trzeba odrobić. pracę domową trzeba odrobić i one nie będą jedynym narzędziem do tego, żeby to zmienić. Więc jeśli na przykład wchodzę w organizację, która mówi, że ona chce OKR-y tylko po to ja znów badam, co jeszcze robimy poza tym, tak? Okej. Bo wiem, że samym tym nie zmienisz świata, bo jak mamy, nie wiem, product managerów, którzy de facto w ogóle nie mają kompetencji produktowych, no to, że ja ich zmuszę do pisania OKR-ów, nic mnie to nie zmieni. Ja muszę ich przeszkolić, musimy w ogóle porozmawiać, musimy też zbadać, wiesz, no nie właśnie chociażby mierzenia w organizacji, jak my podchodzimy do mierzenia, jakie mamy kompetencje w organizacji, które w ogóle się zajmują na przykład tym mierzeniem. No to znów musimy jakby popatrzeć na to, wiesz, trochę z wyższej perspektywy, a nie tylko się skupiać na tym, że wdrożymy Tak, OKR-y, bo co to spowoduje? No wdrożymy OKR-y, będziemy mieli wielkie rozczarowanie, bo ci krzyczą, że nie umieją pisać tych celów, im to nie pomaga. No oczywiście, że im to nie pomaga. Zespół deweloperski będzie krzyczał, że te OKR-y to jest to samo, co epiki, a epiki są na przykład funkcjonalnościami, więc im też to nie pomaga. Robi się, wiesz, dodatkowy overhead, jakaś overadministracja, no i właściwie nikomu to Przeszkadzają nic nie zanim daje. pomagać. Wszyscy mówią, OKR-y nie działają. No nie działają, bo jakby zastosowaliśmy nie do tego, co ich trzeba, nie? Po prostu wdrożyliśmy coś, jest fajne, jesteśmy, wiesz, niektóre firmy też, to też jest ciekawe, jakiś taki trend był parę lat temu, że wdrażali OKR-y jeszcze, żeby w ogóle zachęcić ludzi albo powiedzieć im, że oni pracują w sposób taki nowoczesny. Okej. Czyli to stało się modne tak samo jak Kiedyś Lean albo Scrum, tak? dokładnie tak. I to Okej. kiedyś było właśnie też, były takie czasy, nie wiem, teraz już nie mam takich w sumie firm, ale były takie momenty, że rzeczywiście, no po to w ogóle, żeby powiedzieć, że w naszej firmie fajnie się pracuje, że my mamy jasność co do kierunku strategii i jak to ma faktycznie przełożenie rzeczywiście na ten kierunek, a nie jest to taką jakąś wydmuszką w organizacji po prostu, żeby to wdrożyć, no to fajnie, ale jeśli jednak to jest wydmuszka, no to znów pomyślmy na inaczej, co tak naprawdę przyciąga naszych ludzi do organizacji, tak? Czyli jakby, no to znów, ale to ja tak do tego podchodzę, że ja osobiście dość często też odradzam wdrożenie OKR-ów, no bo po prostu to w niczym nie pomoże w rozwiązaniu konkretnego problemu. Jestem ostatnia, która proponuje narzędzie do problemu, który w ogóle, wiesz, nie zadziała, nie? Więc i wracając do twoich, to co ty powiedziałeś, ja cały czas odpowiadam na to skomplikowane Super. pytanie, że czy jest właśnie, czy jest jakieś wspólne praktyki, czy jakiś tam wspólny element, to co ty zapytałeś, tak? No bo z jednej strony nie ma żadnego wspólnego mianownika i każdy jakby historycznie różnie to wdraża, firmy to popularyzują, inni mówią, że dla nich to działa, inni mówią, że dla nich to nie działa, inni mówią, że lubię, inni mówią, że nie lubię, no bo to takie jest trochę hasełko, które można użyć, wiesz, w prawo i w lewo, to tam oczywiście każdy będzie miał rację, no bo W tym konkretnym przypadku. tak, wyobrażam sobie, że jest wiele firm, w których OKR-y nie działają i tak, znam też takie firmy.
A też znam dużo firm, które zrezygnowały z OKR-ów albo wchodziły w OKR-y, no i różne przypadki pewnie też będziesz mnie o to pytał, znając ciebie. Przejedziesz się pewnie po wszystkich aspektach. Pewnie tak. Trochę mnie Tak. zaskakujesz, bo mówisz, w poprzednim odcinku też to wyszło, No, że mówisz o tym, że firmy IT jeszcze istnieją takie, które skupiają się właśnie na funkcjonalnościach, a nie na konkretnym biznesowym problemie klienta. tak, Ty to nazywasz feature'oza, tak. fajne słowo. Czy tak jest dalej? Bo mnie to trochę dziwi, nie? Dużo jest Bo dalej. kurczę, rozmawiam z firmami w IT i mam wrażenie, ja na przykład nie spotykam tego Mhm. już na co dzień. Nie wiem, może po prostu z takimi rozmawiam. Dlatego jestem zaskoczony, że dalej tak jest. Czy jesteś w stanie powiedzieć, nie, nie mówię, żebyś wymieniała nazwy, Nie nie? mogę. Ale możesz. Tylko czy widzisz, nie wiem, jakąś zależność, kurczę, w jakich to jest firmach? Wiesz, no najczęściej firmy, które po prostu mają jakąś tam ewolucję, tak? Jeszcze jakby etap rozwoju. To znów nie jest dlatego, że to są jakieś złe Młode? firmy czy coś. Nie, no to są zazwyczaj starsze firmy, które po Okej. prostu na przykład mają, wiesz, wieloletnie doświadczenie w budowaniu produktu, im to działało, widzą, że coś, wiesz, że jakby muszą dopasowywać tylko cały ten proces, bo to jakby często firmy, w których ruszają te transformacje albo ruszyły 3-4 lata temu, 5 lat temu, tak, wiesz, Mhm. te wszystkie transformacje, które w wielu firmach nadal trwają. I te transformacje to wiesz, to nie jest taka No w dużych firmach tak, to tak, może być jednodniowa zmiana, gdzie opasłe. po prostu wszyscy nagle jak jeden zaczynają rozumieć, że żeby w ogóle dostarczać dobrą wartość, żeby wygrywać na rynku, no to musisz umieć definiować tą wartość, musisz mieć, wiesz, dobrze zdefiniowaną value proposition, musisz umieć te wszystkie tak naprawdę aspekty weryfikacji, eksperymentowania ogarnąć. Tylko tego w dużych często firmach jeszcze nie ma w całości. Ja znów nie mówię o tym, że to wiesz, jakieś jest, nie wiem, plaga tego czy nie, tylko bardziej chodzi mi o to, że my często wchodzimy w takie procesy, w których w organizacjach trwa ta transformacja Mhm. i to jest potrzeba jakby wzmocnienia często tego, że oni na przykład, nie wiem, idzie ta transformacja, oni zaczynają właśnie na przykład, wiesz, pracować z tymi product ownerami, oni zaczynają się rozwijać, uczyć się, szkolić, ale no ten proces trwa, tak, żeby ten Mhm. człowiek też się nauczył, żebyśmy w ogóle często całą organizację przestawili na ten nowy sposób, powiedzmy, pracy, no to też trochę trwa i często poszukują jeszcze czegoś, co im jakby zbustuje tą transformację i to boostowanie często jest pokładane właśnie, nadzieje są pokładane w OKR-ach, bo jak jeszcze Okej. dołożymy do tego definiowania celów, no to teraz będzie super. Tylko często nie trafiamy w dobry moment tej transformacji i zaczynamy jakby, wiesz, wymuszać na tych ludziach wszystko naraz i to To nie zadziała. Mhm. nie wychodzi dobrze, nie? Mhm. Dobra, bo Więc to ja bardziej o tym mówię. celowałem w mniejsze, młode firmy, ale rozumiem, Nie, że mniejszych rzeczywiście młodych w takich dużych. nie ma, tego nie Okej, ma. dobra. No, super, Mhm. to chciałem właśnie Tego sprecyzować. nie ma rzeczywiście w mniejszych młodych, no po prostu tam nawet nie masz możliwości Tak, nie ma takich, nie? No jak, bo nie? tam nie No. ma tego produktu, ale często wiesz, te firmy, o których, nie wiem, ja teraz mam w głowie, że to są często produkty, które są wiele lat na rynku, one już mają na przykład jeden, nie wiem, Okej. jeden rynek ogarnięty albo, nie wiem, jeden kraj, w którym są, nie wiem, na przykład liderem i tam Mhm. wszystko super, ale zaczynają budować strategie, gdzie zaczynają chcieć wchodzić na inne rynki, czyli muszą zacząć konkurować. Tam się nagle okazuje, że kurde, no nie do końca my ze swoją propozycją wartości trafiamy do tych rynków, ale jeszcze nie umiemy tego, wiesz, tak fajnie, dobrze, ładnie definiować, więc zaczynamy te kompetencje nabywać, no i tak dalej, i tak dalej, Mhm. nie? I to jakby mówię znów, Jasne. więc stąd z mojej perspektywy jest bardzo istotne, jak zanim wchodzimy do organizacji, zanim w ogóle podpiszemy jakąś umowę, że będziemy ich wspierać rzeczywiście w tym wdrożeniu OKR-ów, no to ja najpierw zaczynam od tego, że ja naprawdę po co to wam jest, nie? Ale Mhm. po co w tym takim rozumieniu rzeczywiście głębokim wchodzeniu, Rozumiem. po czym my poznamy, że te OKR-y zadziałają i teraz to nie jest znów też coś, co my sobie ustalamy raz na raz i zapominamy o tym, Mhm. tylko ten cel wdrożenia on też często się zmienia w Ewoluuje. trakcie Mhm. wdrożenia, ale on ma być taki właśnie znów mierzalny. Czyli on musi być taki, wiesz, określony,
I on może być subiektywny, nie? Mam, nie wiem, jedne firmy, które po prostu mówią, że Ale ja mieć miernik. miernik albo, no ale jakościowy nawet, Tak. nie? Bo na przykład jedną firmę Jasne, mam jasne. taką, Mhm. która chciała, żeby ich liderzy podejmowali lepsze decyzje. Mhm. Tak? No to Super. super, kurde, fajne, czyli potrafią albo podejmowali samodzielne decyzje, tak? Mhm. Potrafili pracować na celach, albo że w ogóle znamy progres realizacji naszych celów, bo wiele firm w ogóle tego Jasne. nie zna po prostu i to są Totalnie. też, wiesz, takie fajne cele wdrożenia OKR-ów. Dlaczego ja w ogóle o tym mówię? No bo właśnie mówię o tym dlatego, że jak ty mówisz o tych wzorcach, czy tam jakimś takim wspólnym mianowniku, tak? Które firmy, dla których to działa, dla których nie działa, no to jest znów, dobrze jest zweryfikować, czy to tobie pasuje, ale teraz jakby a propos tych wspólnych tam jakichś zasad i tak dalej, no to rzeczywiście ich jakby nie ma i uważam, że to jest akurat zaleta tego, Okej. bo Daje elastyczność. wymusza elastyczność, Mhm. bo wtedy jakby nie ma tych fanatyków. W sensie na rynku nie pojawiają się fanatycy, którzy zaczynają. Nie, dobra, przepraszam. Są. No jak, dobra, no Trochę tak w działa. Scrumie tak W było, sensie nie? tak działa, wiesz, jakby no rynek po prostu, tak? Że jak się pojawia jakaś metoda, to zaczynamy z niej certyfikować. Tak. No znam na świecie X organizacje, którzy dalej certyfikują, czy tam certyfikują z OKR-ów, chociaż to też jest bardzo ciekawe. I to jest taki trend, widzę, że ten rynek mimo wszystko nie jest popsuty akurat, w odróżnieniu od Scruma, tak, gdzie mamy, wiesz, 1 milion teraz przecertyfikowanych Scrum Masterów, którzy nie mają pojęcia tak naprawdę o zarządzaniu w ogóle, bardzo często. Nie mówię o wszystkich, ale mamy. To na przykład w przypadku OKR-ów, to oni tak bardziej widzę, że nawet jeśli są te programy certyfikowane, to tam bardziej jest to na zasadzie mastermindów, wymiany wiedzy, pokażemy ci nasze praktyki, pokażemy ci, jak możesz I pracować. zostawiają elastyczność. I zostawiają tą elastyczność, bo wiedzą, bo jakby, No to zaleta. no bo dotykasz zarządzania organizacją. No to tak jakbyś próbował do zarządzania każdą organizacją wsadzić w jakieś jedne ramy. No nie da rady tego zrobić. Jakbyś nie chciał, No nie? próbuję, nie? Ale wiem, że się nie... No nie wiem, nie ma chyba jeszcze takich, wiesz, no możemy definiować i wsadzać w ramy poszczególne elementy, tak? Możemy szukać właśnie jakichś wzorców, podobnych potrzeb, tak jak ty mówisz, no każda organizacja właśnie potrzebuje dobrze pokładanej sprzedaży, marketingu, nie wiem, zarządzania takiego, wiesz, w ogóle ogarnięcia, czym jest leadership i tak dalej, znajomości rynku, no to możemy jakieś wspólne elementy szukać, ale mimo wszystko tam jest tak dużo zmiennych w tym elemencie zarządzania, że na szczęście nie da się tego wsadzić w bardzo konkretne ramy, stąd jest tak dużo tych praktyk i tak dużo rzeczy słyszymy, tak? No to nie wiem, słynny model Spotify, tak? Czy słynny model Netflixa już teraz, tak? O czym się jeszcze mówi na rynku. No właśnie, kiedyś o Google się mówiło. No dobra, okej, no tak jakbym miała, wiesz, tak wymieniać, tam, nie wiem, każda firma, której coś się udało, jeśli napisze z tego guida, no to co robią firmy często? Kopiują. Tak, no. No tylko to kopiowanie, wiesz, nie kończy się niczym dobrym zazwyczaj, no bo dobra, to może No to są pewne zgadywanki, nie? Tak, Dlaczego tylko to się udało i tak dalej, nie? tylko I to że... jest też ciekawe, bo ty tego pewnie nie słyszysz, ale ja często jak wchodzę w organizację, no to wiesz, średnio co której tam duże organizacje słyszę, że mają triby, nie? Okej. No i jakby wiesz, i to jest jakiś tam trend, czyli chwytają różne rzeczy, na ile to jest, wiesz, nawet zgodne z modelem Spotify, no to pewnie tak samo, wiesz, wdrożenie Scruma, no nie będziemy się teraz patrzeć nad Scrumem i nad innymi rzeczami, Też no bo... będziemy, ale A, zaraz. okej. No ale chodzi mi o to, że to dalej są wszystko jakieś sposoby na rozwiązanie jakiegoś problemu. Dla mnie to jest, Szymon fajnie mówi, ja bardzo akurat lubię, jak on o tym mówi, mam na myśli Negacza, że akurat w kontekście właśnie procesów, ja się z nim bardzo zgadzam, bo to bardzo rezonuje ze mną, tylko on to fajnie nazwał akurat w jakimś ostatnim swoim odcinku, że robimy procesy na problem, nie? Na jakiś tam problem. Jeśli nie ma problemu, no to nie musimy wszystkiego oprocesowywać. I nie wiem, czy tam OKR-y, Scrum, inne metody, tych jest mnóstwo. Ja już nie chcę, broń Boże, stawiać na równi OKR-a ze Scrumami, Jasne. to nie. Ale chodzi mi o to, że to jest pewnego rodzaju proces, to jest pewnego rodzaju sposób wykonania rzeczy. I jeśli coś działa,
to nie dotykam, nie zmieniam, bo nie ma tam problemu. Natomiast jak jest jakiś problem, no to szukam sposobu na rozwiązanie tego problemu i rozwiązanie tego problemu może być bardzo różne. I ono może być wzięte praktyką trochę ze scaling upa, ona może być można wziąć praktykę z jakiegoś skalowalnego frameworka, nie wiem, może być z Leana, tak? Bo przecież my tak naprawdę to, co my robimy dzisiaj wdrażając OKR-y, no to ja używam zarządzania projektami, ja używam Leana, ja używam Kaizena, ja używam trochę oczywiście praktyk też jakichś takich skramowych przy wytwarzaniu, trochę z Kanbana, używamy praktyk samych w ogóle z naszych OKR-ów, tak? Używamy praktyk w ogóle w zarządzaniu zespołem, trochę bierzemy praktyk z facylitacji, bierzemy praktyki, Boże, no z miliony rzeczy. Jakbym miała Ci wymieniać, wiesz, ileś technik, które tak naprawdę ja używam w swojej pracy, to ona jest w dziesiątkach się liczy, nie? I tam jest mnóstwo frameworków. Pewnie, no Ty jesteś, wiesz, znasz się na sprzedaży, tak? W sprzedaży też tam masz mnóstwo frameworków Oczywiście. ponazywanych i każdy, dlaczego one się pojawiają? No bo komuś zadziałały, nazwali tego, jeden to skomercjonalizuje, inny to nie skomercjonalizuje. No i to jest jakby, też trzeba mieć trochę jakby, ja uważam, trzeba mieć po prostu jakąś taką, nie wiem, taki trzon własny, żeby ślepo nie brać po prostu wszystkiego, co daje Ci jakby i rynek Tak, tak. i do siebie to implementować, no to po prostu nie wszystko będzie do Ciebie pasować. Ja wręcz staram się poznać i odrzucać już teraz, No. teraz praktycznie mam gdzieś w głowie jeden w miarę dobry wzorzec tego, jak się wokół Customer Success powinno budować firmę, ale nie o tym temat. Powiedziałaś, że ciekawą rzecz powiedziałaś, że nie ruszamy procesów tam, gdzie działa. Tu chciałbym pewien disclaimer dodać. Didaskalia pewne, tak to można powiedzieć, że niekoniecznie się z tym zgodzę, bo znowu pytanie o cel, bo jeżeli... No i jakby o kontekst, tak? Bo może działać proces, ale może nie działać wszystko naokoło niego, więc nie realizujesz celu, przykładowo. A nawet jeżeli wszystko działa i naprawdę to działa, to moim zdaniem czasem, jeżeli masz cel na przykład taki, żeby poczuć, że na przykład ten klocek w firmie jest wymienialny, albo, nie wiem, szykujesz firmę do Cel. sprzedaży, albo coś. Cel. Dokładnie, że No, to zależy od celu, nie? znów, Bo patrz kontekst, tak, patrz, dokładnie, zobacz, nie? jakby Więc możesz to taki disclaimer tylko. Zgadzam się absolutnie, że jakby to nie chodzi o, wiesz, zero-jedynkowe patrzenie na Tak. rzeczy. I tak moim zdaniem jest z OKR-ami i z każdą inną metodyką, z którą wchodzimy. Nie można na to patrzeć zero-jedynkowo. Czy ja dobrze rozumiem, że z kontekstu trochę wyciągam, nie wiem, pytam, że OKR-y się kaskaduje, że mamy jakiś jeden wspólny cel, z którego wychodzą coraz mniejsze i tak dalej, i tak się robi ten alignment, czy jakoś inaczej? Bo mówisz cały czas, że to jest narzędzie do synchronizacji jednego kierunku. Jak? Kurde, najchętniej to bym obrazek jakiś Ci pokazała, bo to jest teraz tak. Tak naprawdę to, o co Ty pytasz, w sensie odkręcę Twoje pytanie, Ty pytasz trochę o strukturę tych celów, czyli jak budować tą strukturę celów, żeby to działało, jak powiązać to, co piszesz w strategii z tym, co robią zespoły na dole. Ostatecznie człowiek, tak? I teraz tego powiązania może być ileś tam rodzajów. Ja zawsze pokazuję, jak zaczynamy pracować, to pokazuję 4 rodzaje struktury. Możesz pracować to na x różnych sposobów. I teraz tak, taki powiedzmy najprostszy, najbardziej, nie wiem, najprostszy sposób, jaki mogę wytłumaczyć, tak? Jak może wyglądać taka najprostsza struktura celów, no to masz cel strategiczny, załóżmy, że on tam, nie wiem, jest na 2 lata. Możesz mieć cel roczny na poziomie całej firmy na rok i z niego wynika jakaś hipoteza i cel kwartalny, ale nie dla poszczególnych zespołów, tylko po prostu cel kwartalny. Na poziomie całej firmy. Super. I naokoło niego już organizujesz grupę roboczą, która pracuje na to, żeby rzeczywiście potwierdzić tą hipotezę, czy obalić i osiągnąć ten cel. Czyli w ogóle nie patrzysz na to, że teraz szukasz, bo tak naprawdę to, co robisz w organizacji, możesz podzielić, powiedzmy, umownie na 2 bloki, nie? Możesz podzielić to na blok tego, co
po prostu robisz, czyli utrzymujesz organizację, czyli no, nazwijmy to Run the business, jak no to taki mówi run the business, tak, okej, to jest, Radek może być. Drzewiecki, tak mówi. Run the Y, business i change the No i business. ja Nie? dokładnie tak samo, tak. I Mhm. ten change the business, dokładnie, czyli coś, czyli ten growth, czyli rozwój, tak? Mhm. Niektórzy nazywają to BAU, business as usual, bieżączka, czyli run the business, a ta druga część to jest rzeczywiście coś, co pcha cię do przodu. I teraz to nie jest tak, że jak sobie robisz strategię, to jakby nagle zaczyna zmieniać całą twoją organizację. No część organizacji, która jest run the business, ona normalnie działa. Tam, tam to się dzieje, tak? Jest ten silnik, on po prostu chodzi. Ale jest część organizacji, którą ty na przykład musisz przeorganizować albo spowodować to, że ona będzie pracowała z tobą nad tymi celami strategicznymi. I te cele kwartalne, które ja mówię, czyli te OKR-y, one będą wynikały właśnie z tej strategii i naokoło tych celów kwartalnych organizujesz ludzi, którzy się składają z poszczególnych członków różnych zespołów, ale one o Boże, ci ludzie, oni nie muszą robić tylko i wyłącznie tego. Znaczy, to może być jakaś grupa robocza, która jakby pracuje nad tym celem, ale dalej masz całą organizację, która normalnie run the business. Dobra, to No, teraz pytanie, bo no. weszłeś w strukturę tego, a Dlatego ci mówię o tej strukturze. No, to jest super, no. nie? Ale zaraz ci właśnie jeszcze tylko... Ale dobra, zadaj pytanie, bo jeszcze Dobra, chciałam jakby wrócić do tej ja tylko innych chcę rodzajów dodać struktury, no. kolejny właśnie Bo ty wymiar, zapytałeś o nie? tym kaskadowaniu, Tak, tak. nie? Chcę No, tylko dodać kolejny jeszcze wymiar, dobra, nie? W IT, no. w dużych projektach, z tego co wiem, przynajmniej z obecnej wiedzy takiej, która jest, zaczyna być chyba powszechna. Rozmawiałem z kilkoma specjalistami, którzy zmieniają systemy, to tam były dwie strategie. I w IT jest trochę tak, że tak, eksperymentuje się, patrzy się na to, czy te strategie działają i zmienia się wzorce światowe albo w małych miejscach. I tam były dwie strategie. Albo bierzesz produkt i załóżmy, że mamy produkt SaaS-owy, który działa, tworzymy obok produkt, który jest nowym produktem i go rozwijamy do momentu, aż on będzie działał lepiej i zamieniamy go na ten stary produkt. I okazuje się, że ta strategia nie za bardzo działa, bo nie jesteśmy w stanie tym produktem dogonić tego, co się dzieje na rynku, powstaje dług technologiczny i w momencie, w którym ten produkt jest gotowy i chcemy go Wykładamy zastąpić. się na tak naprawdę migrację. Nie? Tak, dokładnie. No. Więc to, jaki dzisiaj ja wierzę, że jest najlepszy wzorzec na zmianę tego produktu, jest taki, że bierze się ten produkt i zmienia się go od środka i pracuje się na żywym Dokładnie tak. organizmie Dokładnie i tak. zmienia się pewne klocki, aż się go ewoluuje. Czy tutaj właśnie to jest taka metoda? Tak bym to nazwała. Jakbyś Dobra. postawił trochę równość, no bo tak naprawdę ci ludzie dalej mogą pracować i w tym, nie? Tylko jakby już tak fizycznie opowiadając, jak ma to wyglądać. I to jest jedna z tych takich najprostszych struktur, czyli innymi słowami, ty budujesz, to jest tak jak znów do tych pierogów dojdę, no trudno, tak? Ale to jest jakby, jeśli ty stawiasz sobie ten cel, załóżmy na miesiąc, że chcesz ugotować tego pieroga, powiedzmy, budujesz zespół naokoło niego, który faktycznie pracuje nad gotowaniem tego pieroga, nad stworzeniem tego jedynego, fantastycznego pieroga, czyli tak jak mówisz, że ten zespół jest trochę kawałkiem tej struktury, jak teraz powiedziałeś, przy projektach IT, tak? Kiedy my na przykład budujemy rzeczywiście jakiś nowy system, a do tego legacy musimy później wrzucić, no to tak naprawdę często wyciągamy ludzi po prostu z tego, czyli tak naprawdę trochę wyciągasz ludzi z tego i oni zaczynają pracować nad czymś nowym, ale oni dalej mogą być częścią tego. To jest jedna struktura, czyli jakby trochę budujesz takie zespoły projektowe, powiedzmy naokoło tych celów, więc jakby jak ty mówisz teraz o tym kaskadowaniu, no to można to powiedzieć, że to kaskadowanie polega na tym, że jesteś w stanie powiązać to, co jest w kontekście, tylko kaskada to jest w dół, nie? Zawsze, nie? Ale tak naprawdę z OKR-ami to jest i w górę, i w dół, no bo jakby cała ta wymiana informacji, doświadczenia, wymiana wniosków na podstawie tego, co robisz, to nie jest tak tylko, że tylko góra mówi, co robi dół, tylko to jest też góra, dół, to jest taka pętelka, dlatego ja mówię, że to jest iteracja, bo żeby ta iteracja zadziałała, czyli jeśli ty powiedziałeś, że twoim założeniem jest, przykładowo, że ty chcesz
wierzę, że jeśli, nie wiem, przeniesiesz kawałek swojego systemu na chmurę, nie wiem, masz jakiś system naprawdę stary i nie wiem, jakaś tam nawet nierelacyjna baza danych, nie daj Boże, albo chcesz kawałek zacząć przybudowywać i nie wiem, stawiasz sobie cel, albo masz hipotezę, że jak zrobisz to coś tam ci, no, tak naprawdę przez kwartał to iterujesz, tak? Czyli cały czas weryfikujesz, czy te założenia u góry, one są dalej w ogóle aktualne. I jakby w tym kontekście to słowo kaskadowanie może nie będzie najlepsze, Okej, dobra, tak rozumiem. pewnie będziemy gadać nawet, nie wiem, jakby mnie usłyszeli właśnie ktoś, kto też się zajmuje OKR-ami, no to często rzeczywiście tam słyszę, że nie lubię tego słowa kaskadowanie, no bo ono jakby w języku polskim rzeczywiście oznacza z góry w dół, ale to nie jest tak do końca, bo ono rzeczywiście ogarnia dół i w górę Dobra, cały rozumiem, czas. super. I No. to jest jeden moment, ale z drugiej strony, jak mówisz o tym kaskadowaniu i teraz to często to, co ludzie robią, jeśli chodzi o cele, no to biorą po prostu strukturę organizacyjną, tak? Czyli piszemy strategię, załóżmy, że mamy, nie wiem, kilka linii biznesowych albo kilka produktów różnych, czy tam kilka usług, nie ma znaczenia, i pod tymi usługami mamy jakąś tam strukturę zespołów. I niezależnie od tego, czy mamy 100 osób, 30 osób, czy 300 osób, czy 1000 osób, tam każdy ma jakąś strukturę. I ludzie często robią coś takiego, że mają tą strategię, piszą te cele, powiedzmy roczne czy kwartalne na poziomie tych linii biznesowych, czy tam usług, i pod spodem mówią, no to teraz drogi zespół, czy tam skramowy, czy nieskramowy, czy marketing, każdy bierze swojego kierownika i oni teraz zaczynają pisać cele, które tak kontrybują do tych celów tam na poziomie, powiedzmy, tej linii biznesowej. Tylko co to powoduje? Z jednej strony, no okej, mamy totalne odzwierciedlenie wszystkich naszej struktury celów ze strukturą organizacyjną. No czytelne, tak? Czyli teoretycznie mamy jakąś taką jasny obrazek, gdzie mamy cele, struktury organizacyjne, wszyscy wiemy, kto czym się zajmuje, pracuje i tak dalej. Wszystko jest okej, ale to powoduje często, że te firmy mają takie największe, jak ja to mówię, winner, tak? Czyli takie, które miały najwięcej celów, no to ja miałam firmę, która miała 292 cele. No to jeśli ja mam, znów wracając do cela wdrożenia OKR-ów, jest alignment, tak? Czyli ja chcę, żeby w końcu, żebyśmy się fokusowali i nie tracili czas na alignment, no to jeśli ja buduję sobie taką strukturę celów, gdzie mam 292 cele, bo każdy z zespołów ma no po 5-6 celów, no to dla mnie cała ta procedura, wiesz, uzgodnienia pomiędzy sobą tych celów, matko, ile to czasu, my nawet sobie często nie zdajemy sprawy, ile czasu trwa uzgodnienie takiej ilości celów. Ostatni klient, który do nas przyszedł, mają 50 osób chyba w firmie, a napisali, żeby nie skłamać, 23 cele kwartalne. I teraz tak, oni patrzą na to, tak akurat tam dziewczyna zarządzająca, patrzą na tą listę celów i mówią, no coś jest nie tak. Bo naszym jednym z wniosków z poprzedniego kwartału wyszło to, że te nasze zespoły w ogóle między sobą nie rozmawiają. Mamy totalne silosowania pomiędzy tam akurat IT i sprzedażą i teraz, no to ja budując taką strukturę OKR-ów, sorry, ale ja nie realizuję tego celu, więc mogę tak zrobić i teraz często firmy zaczynają tak budować cele, dlatego że to jest jedyny jakby taki logiczny dla nich sposób, żeby zbudować taką strukturę celów. No bo nie wyobraża, wiele firm w ogóle nie wyobraża sobie, że można zrobić coś takiego, że zbudować dla nich wspólny cel. Właśnie tak. Kurna. I to jest właśnie, to jest właśnie kwintesencja tego, o co też chciałem między innymi No. pytać. Da się zrobić jeden? 1, 2, może 3 na poziomie całej firmy. Ja mam firmy, które mają 80 osób, mają 5 celów na cały kwartał, ale to nie jest tak, że wszyscy naokoło tego pracują. Jest 5 zespołów roboczych, ale teraz wyobraź sobie ten zespół roboczy, bo to jest 5, załóżmy, celów, które wynikają ze strategii. Czy to oznacza, że to są 5 grubych rzeczy, które my próbujemy dowieść w ramach danego kwartału, nie uwzględniając tego run the business, tak? I teraz Jasne. jakbyś zrobił, nie wiem, weryfikację nawet capacity na początku tego kwartału i byś powiedział, co często w firmach jest? 70, 100 osób, 150 osób. Nagle się okazuje, że żeby zrobić jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty cel, potrzebujemy na przykład tego samego Bartka, który jest w zespole UX, który wymiata i bez niego nikt nie może pracować, nie? Albo mamy, nie wiem, jedynego gościa z działu sprzedaży, który jedyny ogarnia, łączy kropki i on musi być w każdym z celów.
Co to Okej. powoduje? No to powoduje to, że najprawdopodobniej któryś z tych celów albo nie dowieziemy, albo będziemy cały czas opóźnieni. Więc my musimy na tym etapie, dlatego jak pytasz, czy się da, to jakby na początku wszystkim się wydaje, że no co to jest 3 cele? To jest za mało na całą organizację. No tak, ale to nie są jedyne rzeczy, które robimy w firmie. Przecież jeszcze Mhm. mamy tą bieżączkę, mamy mnóstwo rzeczy, które robimy poza tym, ale i to właśnie o to chodzi w tej strategii, że jeśli chcemy osiągnąć coś szybko, to skupmy się na tym, upewnijmy się, że my mamy na to zasoby, upewnijmy się, że w ogóle rzeczywiście robimy te rzeczy, a nie robimy i nie robimy, bo nie mamy tak naprawdę, bo ten właśnie, nie wiem, przysłowiowy Bartek, który ogarnia za wszystkich, to on po prostu już nie ma, jakby no nie jest w stanie się rozerwać w całej organizacji, no to jakby ustalmy, na czym się ten Bartek ma tak naprawdę skupić. Czy nam Mhm. zależy na tym, żeby on się zajmował run the business i skupił się, nie wiem, w 100% na tym, żeby sprzedawał faktycznie, bo nie wiem, bo wali się, pali nam po prostu, jeśli chodzi o zbieranie leadów, mamy po prostu rzeczywiście operacyjnie organizację do poukładania, albo niech on się skupi na tym, że rzeczywiście mamy ten super fajny pomysł strategiczny, musimy na przykład wyjść na nowy rynek. Wiemy, że ten Bartek ma takie kompetencje, zaangażujmy go w ten zespół i niech ten zespół po prostu osiągnie ten cel i zweryfikuje. I to jest ten fokus. I dla mnie jakby odpowiedź na to, czy się da, to bardziej jest takie, czy my mamy trochę jaja w organizacji, żeby sobie powiedzieć, tak, jest to dla nas ważne. Bo my Zajebiste. często robimy wszystko, a jednocześnie nie mamy poczucia, że osiągamy cokolwiek. I teoretycznie, i to kiedy się to zaczyna? To się zaczyna wtedy, kiedy i to jest najgorsze. W sensie ja uważam, że organizacje powinny w to wchodzić, kiedy jest dobrobyt, kiedy jest stan takiego naprawdę dobrobytu w organizacji, by pracować na takich rzeczach, a najczęściej kiedy my w to wchodzimy? Kiedy jest źle. I kiedy jest już trudno wtedy zdecydować, czy ja rzeczywiście mam się skupić na bieżączce, czy na strategii. No tak, bo jest trudno, bo tu się sypie i tu się sypie. No, fajne. No, Nie, ja też wierzę w a się to, rozkręciłam. ale wierzę w to, że da się firmę budować pod jeden cel, nie? Pod jeden może, wiesz, jakby to znów, Znaczy jeden, który ma pewną swoją szerokość, tak? ale jeden na kwartał, albo Mhm. jeśli na przykład mam kilka linii biznesowych, no to może być jeden dla danej linii biznesowej, Mhm. albo to może być Tak, niech tak. nawet 2 dla linii biznesowej, Mhm. pod warunkiem, że mam capacity, bo wbrew pozorom, czyli zdolność i zasoby, czas, różne jakby Tak, zasoby, tak. No. no ale tylko teraz tak, jeśli mam, ale często okazuje się przy pierwszej weryfikacji, czego firmy nie robią najczęściej? Na początku, bo to się oczywiście wyjdzie w drugim, trzecim, po miesiącu, po 3, jak cel jest realizowany, to co zazwyczaj? Ktoś pyta, o, nie zrealizowaliśmy, co się stało? To jest za późno. Można to wszystko zweryfikować, zanim w ogóle zaczniemy Mhm. pracować nad tym celem. Wystarczy po prostu zrobić tak zwany ten alignment, tak? Czyli wziąć tego ownera, upewnić się, kogo potrzebujemy, że oni w ogóle mają czas, zrobić, nie wiem, matrycę zależności. To wszystko się da zrobić i to nie trwa godzin, jakby nie trwa nawet tygodnie. To jest Tak. często pół godziny sesji na muralu rozrysować, kto kogo do czego, nie wiem, zrobić jakąś zależność, karteczkami czerwoną, pogadać między sobą. Da się. Ja mam bardzo dużo firm, które super pracują w takim modelu i naprawdę w bardzo szybki sposób są w stanie realizować, weryfikować cele, realizować fajne projekty. Wiem, Super. jakbym nie wiedziała, że to działa, to bym tak bardzo pewnie o tym nie mówiła. Widzę, Po że prostu wierzysz w to. widziałam Mhm. to na kilkakrotnie, wiedziałam, bo po prostu to z takimi zespołami, co nawet ja nie wierzyłam, że to zadziała, Mhm. nie? Naprawdę. Rozumiem to. Ale To teraz wierzę wiem, w to. jakby ja już Mhm. wiesz, jakby jeśli nie wiem, byś zapytał mnie pewnie 8 lat temu, to ja bym o tym mówiła. Wydaje mi się, że to ma sens, ale sprawdźmy to. Mhm. Tylko ja już to Jasne. sprawdziłam, po prostu wiem, widzę i ja wiem, że to działa. Okej, bo fajnie, że mówisz o tym, o tej zdolności, czy my w ogóle jesteśmy zdolni, czy mamy zasoby, no bo strategia to jest też trochę, moim zdaniem, zarządzanie Rozwój. zasobami, nie? Oczywiście. Dosłownie, takimi, Oczywiście, jakimi w mamy, nie? 100%. No bo to jest inwestycja w rozwój, to jest inwestycja, to jest inwestycja czasowa. Mhm. I teraz tak, bo to akurat Felipe Castro mówił, to jest tam jeden z OKR coachy, takich powiedzmy trochę takich dość znanych na świecie, no to on zawsze podaje ten fajny przykład takiego
jak ty mówisz, jak dziecku wytłumaczyć, czym są OKR-y, no to on zawsze to sobie on to tłumaczy w taki sposób, że jeśli sobie wyobrazimy taki samochód, którego celem jest dojechanie, akurat on oczywiście tłumaczy do New Yorku, ale powiedzmy, że do Warszawy, no i jakby do Warszawy to jest ten twój cel, tak? I to jest ten, powiedzmy, niech to będzie ten OKR, który ma jasne określone koordynaty, miejsce, gdzie masz dojechać, ale jeszcze do tego masz mnóstwo, że jakby ten samochód, żeby jechał, no to on musi mieć co? On musi mieć paliwo. Tak. Ty musisz nie być głodny. Sprawne hamulce. Tak, nie musisz chcieć, wiesz, tam, nie wiem, skorzystać z toalety, sprawne hamulce, płyn w chłodnicy i mnóstwo innych rzeczy, które powodują, że ten samochód w ogóle jedzie. I teraz, co się dzieje w organizacjach? Dlaczego to często się nie udaje? Wchodzimy, mówimy, chcemy poukładać strategię, układamy tą strategię, zaczynamy pisać te cele kwartalne i okazuje się, że nie mamy zasobów w ogóle na to, żeby realizować te cele strategiczne, bo nam się tutaj paliwa brakuje, Tak. bo powietrze w oponach nam zeszło i ogólnie jesteśmy głodni i szef sprzedaży nam się zwolnił i 3 głównych klientów nam zrezygnowało, więc mi rentowność się sypie po prostu na łeb, na szyję, to ja nie mam, no to jest tak jak wiesz, ja nie mam czasu o tym, żeby myśleć w ogóle o tym, żeby rozwijać tą organizację, tylko ja muszę gasić pożary. Więc to jest moment, ale tylko zobacz, żeby świadomie to wybrać, a nie mieć tego poczucia winy, czy ja dobrze, niedobrze robię, to jest wtedy, kiedy masz jasno rozdzielone, w ogóle wiesz, które projekty, czy które zadania wynikają ci ze strategii, które zadania wynikają ci z tego business as usual, tak? I teraz jak masz to od początku w czasach dobrobytu zdefiniowane, no to masz super zajebistą sytuację, ale jak zaczynasz dopiero, to wiesz, w trakcie tego kryzysu dopiero to robisz, no to często się rozczarowujesz i uda. mówisz, kurde, no nie, ja muszę rzeczywiście odłożyć tą strategię na bok i zająć się po prostu tym tonącym statkiem. I to często, i tam jest już, i tam wchodzi czysto operacyjna praca, tak? Tam często wchodzi poukładanie operacji, tam często wchodzi, nie wiem, jakieś właśnie zatrudnienie kogoś, nauczenie kogoś, wyszkolenie kogoś, zrobienie, no właśnie ułożenie procesu sprzedaży często, tak? Ja podejrzewam, że akurat tu znów drugi raz Szymona, no to on często pewnie, najprawdopodobniej też wchodzi w takich momentach, tak? Kiedy że możemy po prostu operacje poukładać, a nie ma miejsca jeszcze tam, czy tam nie ma nawet czasu na strategię, nie? Więc dlatego ja mówię, że to jest jakby, bo ja wiem, że jakby wyszłam od tego twojego pytania z tym kaskadowaniem, bo to jest trochę różnie. Ja dlaczego mówię, że niektóre firmy, jeśli dla nich jest, niektóre firmy chcą, na przykład mają taką kulturę albo mówią, dobra, my chcemy się trochę pobawić w OKR, chcemy nauczyć zespoły pracować z celami, więc dla nich jest sens wtedy rzeczywiście zacząć całą organizację i zrobić to według tam struktury organizacyjnej, bo mają zupełnie inny cel wdrożenia OKR-ów. Mają zupełnie coś innego na myśli i to też jest okej. Jeśli na przykład znam takie firmy, gdzie w ogóle nie ma problemu żadnego z alignmentem, z komunikacją, więc dla nich nawet, nie wiem, boże, ja macham łapami, tak, że dla nich nawet, wiesz, taka praca z wieloma celami nie stanowi problemu, bo oni zupełnie co innego chcą osiągnąć. Więc i jest ileś tam struktur pochodnych od tej, powiedzmy, jednej i drugiej skrajnej, tak? Bo jakby ci powiedziałam teraz 2 przykłady struktur takich celów, które można zastosować, ale z tych 2 jeszcze mogę ci co najmniej 6 wymienić, które robiłam, widziałam, ale oni znów wynikają z tego, jak zbudowana jest organizacja, jaka struktura jest organizacji, czym się w ogóle ta organizacja zajmuje, tak? Bo na przykład, nie wiem, mam firmy takie, gdzie część organizacji jest w stanie pracować na OKR-ach w jednej strukturze, a część pracuje w zupełnie innej strukturze, nawet w innych cyklach, bo to nie jest tak, że cała organizacja jest w stanie pracować tak samo. I to jest znów Jasne. nawet nie trzeba porównywać organizacje między sobą. Ja znam takie spółki, gdzie 2 różne linie biznesowe, gdzie mają zupełnie różnego klienta, pracują w zupełnie różny sposób. Okej. I nie musimy jakby robić, wiesz, jednakowo, nie? Fair enough. No, ja No. patrzę trochę na firmy jak na taki organizm, nie? I No. są w sumie części ciała, które realizują podobną funkcję, ale zupełnie inaczej, No. więc tak, czuję to. Okej.
Z jakimi firmami lepiej ci się pracuje z OKR-ami? Czy z takimi, które właśnie gdzieś tam próbują sobie, nie wiem, poukładać komunikację, lepiej sobie ustalać cele i tak dalej, czy z takimi, które mają taką ultraagresywną strategię, na przykład zagarnięcia jakiejś części rynku, która do nich jeszcze nie należy? E, Jak ty to czujesz? Czy OKR-y się sprawdzą lepiej na przykład tu albo tu? Czy W ogóle to znów, widzisz, ja biorę zupełnie inne kryteria pod no? uwagę, bo jak wymieniłeś i ten rodzaj, to od razu, wiesz, mam przed oczami Mhm. tego klienta, że ten super i ten super i ten super. I tak naprawdę akurat ten kryterium nigdy nie biorę pod Okej, uwagę, ale na przykład biorę pod uwagę gotowość do zmian. okej, dobra. Czy to jest na poziomie deklaratywnym, czy rzeczywiście, czy w ogóle faktycznie nie ma tej gotowości, ale tylko chcemy. No znów właśnie ten cel wdrożenia, nie? Albo no wbrew pozorom to jest też ciekawe, ale to jest taka moja tam sprzed paru lat obserwacja, że organizacje, które mają fajną kulturę organizacyjną, ale ona oczywiście idzie z góry, Mhm. taka otwarta na zmiany właśnie, że gdzie liderzy rzeczywiście chcą się uczyć, chcą próbować różnych rzeczy, to tam fajnie znajdujemy to właściwe dopasowania nawet tych OKR-ów i z takimi organizacjami najlepiej mi się pracuje, rzeczywiście, które mają fajną kulturę organizacyjną. Tam, gdzie nie ma ściemniania, gdzie jest, wiesz, po prostu wprost bierzemy i robimy i to są takie najfajniejsze organizacje. Mm, Gdzie jest właśnie taka fajna odpowiedzialność, tam, gdzie jest zajawka, tam, gdzie rzeczywiście jest taka, wiesz, super dobry pomysł i faktycznie to jest kwestia poukładania i realizacji. I odkrycie takie właśnie to, co zaczęłam mówić, że byłam zaskoczona ogólnie tym efektem, bo nie wiedziałam, no bo ja pochodzę z IT, 20 lat, wiesz, ponad 20 lat właściwie pracuję z firmami IT, więc mi się Mhm. wydawało, że tam mi będzie najszybciej wdrażać te OKR-y, ale w wielu firmach, znaczy to oczywiście miało wiele różnych powodów, dlaczego nie, dlaczego tak. Wiadomo, że też wiesz, produkcja oprogramowania przeżywa kryzys od paru lat i to widoczne jest, więc jakby każde transformacje są po prostu bolesne i nie zawsze są fajne, więc to też może z tego wynikać. Ale też mimo wszystko odkryciem dla mnie było to, że organizacje, które nie mają bardzo dużo tych metod u siebie w środku wdrożonych, tak? Czyli są jakby taką trochę czystą kartą, to wdrożenie OKR-ów u nich jest po prostu szybsze. Bo w organizacjach, gdzie mamy już tyle rzeczy wypróbowanych, tak? I często to były nieudane próby różnych transformacji, wdrożenia różnych metod. Szczególnie tych, nie wiem czy pamiętasz, był taki boom w firmach IT na skalowalne frameworki, gdzie tam organizacje na potęgę wdrażały SAFe, TLS-y, wdrażały Scrum of Scrum, wdrażały ten tak zwany scaling agile i było mnóstwo tych skalowalnych frameworków, które się nie udawały w większości przypadków. W większości, no. Tak, znam firmy, gdzie Mhm. oczywiście to fajnie Też działa, ale kilka znam. dużo firm, które po prostu failowały i to powodowało też taką niechęć ludzi już do po prostu ileż można tych rzeczy robić, więc w takich organizacjach, gdzie na przykład jeszcze próbujemy tam wepchać, wiesz, jakieś Mhm. OKR-y, no to tam jest To ludzie już od razu weź, tak, mhm. że jakby Tam to jest zmęczenie materiału już, ludzie po nie? prostu nie Mhm. chcą, bo są zmęczeni często zmianami, ale właśnie w firmach, które nie mają tego przykrego doświadczenia Mhm. tego typu zmian, to często ta zmiana idzie fajnie, szybciej, wiesz. Jakby ty też pytasz, z kim mi się najlepiej pracuje. Mi się najlepiej pracuje z organizacjami, gdzie ja mogę faktycznie wprowadzić tą zmianę, w sensie, gdzie ja rzeczywiście czuję, że to, co robię, przynosi ten impact, przynosi ten wpływ, bo jeśli A gdzie mm, przynosi no właśnie największy? tam, gdzie ta zmiana Mhm. rzeczywiście zadziała, nie? Bo jednak rzeczywiście, gdzie tam sobie po prostu pogadamy, coś tam skonsultujemy, ale ta zmiana trwa latami,
no to ona jakby z mojej perspektywy ja wnoszę trochę wartości, ale ona nie jest taka mocna wartość, Czyli nie? czuję między słowami, że to są zespoły, które są zmotywowane Do do zmiany, zmiany? gdzie jest po prostu Okej. łatwiej jest, znaczy nie, że łatwiej, tylko rzeczywiście jakby to wprowadzenie zmiany jest możliwe, nie? Po prostu, no bo często jest tak, że ta zmiana z wielu powodów nie jest na ten moment dobra, właściwa, albo będzie trwała po prostu dłużej, ale to jest jakby moje, wiesz, wewnętrzne uczucie, A nie? Że ja po jest, prostu a jest tak, że tam, gdzie ta zmiana jest właśnie możliwa, to właśnie tam, gdzie ludzie tego chcą? I wiesz, no wiesz, jak to z nie? zarządzaniem Nie? zmianą jest, No. nie? No to nie jest tak, że wszyscy od razu chcą tą zmianę. No zmianą musi zarządzić, tak? Tak, Czyli tak, tak. jakby No. tutaj się kłaniają Ale troszkę. są zespoły, które domyślnie szukają, Domyślnie chcą zmiany, szukają, nie? chcą, tak, ale to też nie jest tak, wiesz, że żadna organizacja nie jest jednorodna i że Tak. nawet jak mamy, nie wiem, właściciela czy C-level, czy tam operacyjnego, który chce tej zmiany, to możesz nie chcieć tej zmiany w części zespołu middle managementu, albo możesz nie chcieć tej zmiany w części na przykład zespołów. No i to jakby, no wtedy, jakby mówię, change management się kłania, czyli zarządzanie zmianą, czyli no jakby musisz przeprowadzić tą zmianę. I to dokładnie to, co my robimy, tak? Czyli my przeprowadzamy tą zmianę, ale przeprowadzanie zmiany nie zaczyna od tego, że ktoś ci przychodzi motywowany, mówi daj. Tak, tak, tak. No nie, tak? No jakby musisz, wiesz, w ogóle najpierw zrozumieć, że jest jakaś tam w ogóle, że jest potrzeba zmiany, tak? Zrozumieć, co z tego wynika, spowodować, że jest tam desire na przykład, tak? Że ja w ogóle chcę tej zmiany, spowodować, że ja w ogóle wiem, jak tą zmianę przeprowadzić, w ogóle, że ja wiem, jak to zmienić, czyli to jest, wiesz, budowanie też wiedzy, to jest nie wiem, jak używasz, nie wiem, Matkara na przykład, tak, do zarządzania zmianą, no to tak jakby tam jest ileś tam cyklu, gdzie po prostu cykly te, gdzie tą zmianę wprowadzasz, więc jak pytasz mnie, z kim mi się najfajniej, może inaczej nie, że najfajniej, bo ja lubię, im trudniej, tym lepiej, ja akurat mam po prostu jakieś takie nie Zauważyłem do to. końca tak, zdrowe podejście do tego, ale bardziej chodzi mi o to, że ja nie lubię rzeczy, gdzie rzeczywiście ja nie mam wpływu, w sensie nie, że ja nie mam wpływu jako człowiek, tylko że jakby, że ta zmiana jest tylko na poziomie deklaratywnym, ale tak naprawdę nie robimy tej zmiany, nie? I to wtedy nie jest takie super fajne. Ale my najczęściej po prostu nie, albo kończymy współpracę najczęściej z takimi firmami, albo oni też nie widzą, że dla nich to się sprawdza i to po prostu jakby jest absolutnie, nie wiem jak to się powiedzieć, na takich zdrowych, normalnych, partnerskich zasadach, że po prostu no jakby, że to nie jest to, czego potrzebujemy, nie? Więc to jest też absolutnie normalne. To wszystkich klientów, które mam, no to lubię, tak? To jakby to akurat mam taki komfort, w sensie komfort mam taki, że ja mogę Rozumiem. wybierać. Nie, ale jakby No, prawda jest też taka, nie, że ja, wiesz, ja śmieję mam się trochę, komfort wyboru klientów, ale nie? czuję, że Że ja nie mówisz muszę ze szczerze, no. wszystkimi pracować, nie mam w ogóle takich absolutnie, nie mam takiej konieczności. Y, Jak w ogóle OKR-y różnią się od takich tradycyjnych systemów zarządzania przez cele, czy w ogóle innych systemów? Jakbyś ugryzła to, czym one się wyróżniają? Tak zupełnie, absolutnie szczerze, wiesz, ja mogę cię, nie wiem, wyłożyć tam, powiedzmy, różnicy. Nie, Tak naprawdę trzeba bo by było przejść przez różnice różnych frameworków, które powiedziałabym, że są ileś tam. mi bardziej chodzi o twoje odczucie. Dlaczego? No bo jakiś powód musiał być, No. że wybrałaś rzeczywiście te Jakby ja OKR-y. Ostatnio mówiłaś, że trochę może żałujesz, Nie, bo ale jest wiesz, to jakby, za no wąskie. właśnie to jest tak, że ja nie wiem, czy mówiłam o tym w poprzedniej naszej rozmowie, że ja często nie nazywam OKR-y Tak. OKR-ami i nie nazywam, robiąc tę zmianę, że ja w ogóle wdrażam OKR-y, chociażby między innymi z tego powodu, że osobiście uważam, że to nie jest jedyna słuszna metoda do zarządzania celami, bo ich jest mnóstwo. Jak nie wiem, sobie popatrzeć, nie wiem, jest tam V2MOM, 4DX, tak, no MBO też ostatnio chyba wprowadziła jakąś zmianę, która dla mnie wygląda jak OKR-y, Okej. jakbym miała powiedzieć, no jakby muszą się jakoś tam, powiedzmy, uczymy, czy tam, nie wiem, pracujesz nad znaczy wdrażasz scaling up i tak dalej, jakby tam wszędzie są sposoby na to, żeby zarządzać organizacją, więc z mojej perspektywy to jakbym miała tak zupełnie powiedzieć, to w ogóle chyba nie chodzi o takie OKR-y,
tylko chodzi o sposób podejścia do zarządzania organizacją, czyli ja rzeczywiście znam kierunek, rozumiem, wiem jaka jest strategia, umiem to zdefiniować, mam jakieś cele, wiem kto nad tym pracuje i umiem tym zarządzić w kontekście, że umiem wyciągnąć wnioski, czyli pracować w takim cykle PDCA. Mhm. Wiesz, ja mogę równie dobrze, nie wiem, wysnuć teraz tezę, że to, co ja robię, to jest częściowo OKR, a częściowo cała reszta. Okej, I to może nie w rozumiem. ogóle, że jakby, więc jak ja cię mam teraz zareklamować, powiedzieć, że to jest, że OKR-y są najlepszą, no nie, nie jest jedyna, To ale czym się, wiesz, jakby, czemu ja to wybrałam? No bo tak szczerze mówiąc, umówmy się, to nie, w sensie ja ci już mówiłam, że to nie jest żadna taka, nie wiem, że ja siedziałam, robiłam analizę, popatrzyłam sobie na, no, na tam 4 metody do zarządzania poprzez cele, zrobiłam głęboki research i powiedziałam, OKR-y chyba wydają się być najbardziej metodą, która będzie będzie najskuteczniejsza. najskuteczniejsza w tym. Jakby znów, to nie chodzi o OKR-y, Mhm. naprawdę nie chodzi o OKR-y, Jasne. więc moim skromnym zdaniem, jak dobrze wdrażamy zarządzanie poprzez cele, to jakąkolwiek Mhm. metodę wdrożymy, ona będzie dobra, jeśli będzie działała dla nas. Spoko. Więc czym ona jest lepsza? Wydaje mi się, że ona na tyle jest dzisiaj po prostu spopularyzowana. Jest więcej case'ów, które można przeczytać, pogadać z ludźmi, znaleźć tę dobrą praktykę, więc jakby z tego względu ona jest po prostu łatwiejsza, bo łatwiej z rynku zbierać różne case'y i sobie ją modyfikować. Teraz jakkolwiek to Super, nazwiesz, zajebista no cecha, jakby, no. jakby Mhm. z mojej perspektywy to trochę wynika z tego, że Fajnie. ona jest po prostu popularna i przez tą popularność łatwiej jest zbierać dobre praktyki, ale też patrzeć na to, co nie działa i za co się nie trzeba brać. Nie? Więc Mhm. jakby z tego powodu dalej się tego trzymam, bo wydaje mi się, że dopóki jest jakby, nie wiem, nie pojawia się albo nie wymyślimy coś nowego, no to niech będą te OKR-y, nie? Jasne. Wdrażając OKR-y często wybija szambo. Tak słyszałem takie zdanie To u was. mój wspólnik tak Tak, zawsze mówi, tak. dokładnie. Czy to jest tak, że trzeba to robić małymi kroczkami, żeby to wybijało w małej skali? Czy właśnie trzeba zrobić szambowe tsunami? Czy nie da się tego powiedzieć, jak jest dobrze, jak jest źle i zależy to od konkretnej organizacji? Jak ty lubisz to robić i czy masz jakieś swoje do tego podejście? Myślę właśnie, jak dobrze odpowiedzieć na to pytanie, żeby to nie brzmiało, że jakby moją intencją przy wdrażaniu OKR-ów jest, żeby to szambo wybiło. To jest. Bo może też tak być. To Przemek o tym często mówi, że Mm, robimy systemy w taki sposób, żeby powstawały tam błędy, żebyśmy mogli zobaczyć szybciej mapę i żebyśmy byli mądrzejsi. Fajna myśl. Okej, biorę to, podoba mi się to, bo to rzeczywiście może w pewien sposób racjonalizować, czyli to tak jak kiedyś, jeszcze jak zaczynałam w ogóle pracować z OKR-ami, to ja mówiłam, że wdrożenie OKR-ów triggeruje zmiany, czyli jeśli w organizacji trudno jest ci wprowadzić różne zmiany albo nie wiem, nie chcesz jakby robić, wiesz, miliona audytów, to najprawdopodobniej jak zaczniesz pracować naokoło celów, to po prostu szybciej będzie ci zidentyfikować wszystkie właśnie te dysfunkcje, czy tam takie dziury w organizacji, które spowodują, że jesteś w stanie na podstawie nawet wniosku, wiesz, na koniec kwartału wybrać, które rzeczy dla ciebie są najważniejsze, którymi masz się zająć, tak? Czy innymi słowami, które z tych elementów wybitego szamba po prostu faktycznie są ważne, a które sobie możesz odłożyć na końcu, niekoniecznie pracować nad usprawnianiem, inwestować w to pieniądze. Więc z mojej perspektywy Mm, hmm, kurde, to jest takie, wiesz, No trochę. wiem, bo tu jest generalizacja Znaczy, nie pewna. chodzi mi nawet o generalizację, tylko jakby znów, wiesz, ja nie podchodzę do tego z takiego, wiesz, jakby to nie ja podejmuję decyzję w organizacjach o tym, żeby wdrażać OKR-y, nie? Jakby ja występuję trochę z innej pozycji, no jakby ja jestem wspierającym tą organizację, która podejmuje decyzję, że ona chce wdrożyć te OKR-y. Teraz Ale w jakiś sposób rekomendujesz pewne rzeczy tak i albo możesz nie. I teraz poprowadzić, jakby nie? ja patrząc na tą organizację, no to tak naprawdę znów my jakby jak zaczynamy identyfikować te różne dysfunkcje, tak, które się pojawiają przy tym, no to znów fajnie jest, jak masz tą strategię, no to łatwiej ci jest identyfikować, które z tych dysfunkcji są ważniejsze albo nie. I teraz
Nie wydaje mi, ale to znów, bo zobacz, jak ktoś chce wdrożyć OKR w całej organizacji, no to oznacza, że naraża się na niebezpieczeństwo, że to powybija w całej organizacji. Mhm. I teraz, żeby to pozbierać, to potrzebujesz zasobów, energii organizacyjnej, czasowej, w ogóle na to, żeby w ogóle poskładać to do kupy. Super. I Czyli to dostosowywanie tego do ilości zasobów? dokładnie, no bo Okej, jakby dobra, ty fajne, też podoba masz, mi się. musisz poświęcić czas na to, żeby Mhm. się tym zająć, albo kogoś zatrudnić, żeby się tym zajął. I Tak. teraz jak ja właśnie słyszę takie pomysły, pokusy i dużo organizacji to robi, że zaczyna wdrażać te OKR w całej, w całej Naraz. organizacji. No to co to powoduje? To po prostu powoduje nawet w tych ludziach, którzy odpowiadają często za tą transformację, za tą zmianę, najczęściej operacyjny, to on zaczyna mieć coś takiego, że on na tym swoim biurku zaczyna mieć tyle rzeczy do zrobienia i tyle rzeczy, które po prostu musi się zająć, że to on jakby fizycznie, psychicznie nie jest w stanie się tym ogarnąć. Więc z mojej perspektywy lepiej jest zacząć z małego kawałka, zobaczyć sobie w ogóle no, najczęściej nawet na małym kawałku organizacji my już zobaczymy, Mhm. co się po prostu tam dzieje, nie? I możemy wybrać najważniejszy cel, możemy wybrać najważniejszy aspekt, którym chcemy się zająć, to tam zobaczymy i wtedy to jest ogarnialne, tak? Że jakby to jest Mhm. ogarnialne czasowo, zasobowo, tak jak mówisz, no na zmianę potrzebne są zasoby. Na zmianę jest potrzebne, bo to jest zmiana to jest rzecz do zrobienia, tak? Jakby no nie da się jej teraz w dużych organizacjach faktycznie jest tak, że jak masz mnóstwo ludzi, nie wiem, zespół Scrum Masterów, Agile Coachów, Transformation Squad czasem się nazywają, albo grupa zarządzająca, albo nawet, nie wiem, dyrektorzy, liderzy, core teamy, no nie wiem, mnóstwo jest nazw na to. Jak oni mają czasy, pieniądze na to, żeby rzeczywiście się zajmować tylko i wyłącznie tą zmianą, no tak, tylko to jest utopia. Ja nie widziałam jeszcze takiej organizacji, która faktycznie ma czas na wszystko. I to jest znów to skupienie, więc wiesz, jak ty mnie pytasz, czy warto w całości, no to może mocno Mhm. wywrócić organizację, nie? Bo Jasne. tak naprawdę, wiesz, każda zmiana to nie jest tylko zmiana sposobu pracy, to jest zmiana emocjonalna często, zmiana jakaś, wiesz, jakieś roszady, które musimy zrobić, to są wnioski, które czasem są fajne, które czasem są niefajne, to też jest, wiesz, kwestia oswojenia się z tą zmianą, nie? Więc to też nie jest tak, że no, że to jest takie, wiesz, hop siup, po prostu robimy i tyle. Nie zawsze też, wiesz, łatwo podejmować decyzje w takiej zmianie, szybko, musimy czasem, nie wiem, pozbierać jakieś dane. Nawet, wiesz, czasem jak się okazuje, że przykładowo jak wybije, nie wiem, szambo, tak jak ty mówisz, w sumie nie ja, tylko, nie ty, tylko to ja zacytowałam akurat Mateusza, Mhm. to okazuje się, że nie wiem, na przykład nie mamy kompetencji liderskich, tak? Nie wiem, w zespole liderskim, a mamy, nie wiem, 7-osobowy team. No teraz co? No to musisz zdecydować, co z tym robić, albo zwiększyć kompetencje, albo część poczyścić po prostu, tak? Albo część, nie wiem, zmienić jakoś, wiesz, organizacyjnie, strukturę. Tyle rzeczy innych, różnych wychodzą w trakcie tej realizacji, że i nie zawsze jesteś w stanie podjąć tej decyzji. A jak Mhm. zrobisz na całość i nagle się okazuje, że tobie tu nie działa, tu nie działa, tu nie działa, no to masz też poczucie takiej beznadziei, o matko, Tak. co ja mam z tym zrobić, no to po co ci to, tak? To nie jest w ogóle ani budujące, ani Mhm. efektywne, ani produktywne, to w ogóle ci nie pomaga. Czuję, że taki eksperyment może ci w ogóle pokazać skalę i co się wydarzy Może, na w pewno małej skali, co się wydarzy w tak, dużej skali, no nie? tak, Fajnie. więc osobiście jestem bardziej zwolennikiem Mhm. tego opracowania na kawałku, bo jest to wtedy zarządzalne, Mhm. nie? Dobra, czy jesteś w stanie podać taki właśnie jak do dziecka przykład, jak brzmi OKR? Bo OKR to jest kilka zdań, możemy tak powiedzieć? Boże, no Dobry, to musiałaś zły? mnie, żebym się przygotowała, wiesz, bo ja No, mam w głowie różne przykłady, ale po prostu nie musiałabym przerobić, żeby dobra, to ale nie brzmiało jak czyjś. Chodzi mi o spróbujmy, to, no. objective to jest, czyli cel, tak, Mhm. czyli to jest tak naprawdę jakaś wartość biznesową, którą chcesz osiągnąć na przykład, nie wiem, w najbliższym kwartale, czyli, nie wiem, przykładowo chcemy sprawdzić, nie wiem, jakąś tam hipotezę, że, nie wiem, jakiś rodzaj klienta na pewno od nas kupi ten produkt, więc stawiamy sobie cel po prostu, że na przykład
nie wiem, tam X klientów kupiło od nas ten produkt, który jeszcze na przykład, nie wiem, szukamy tam product market fitu czy coś, Mhm. w jakimś określonym, nie wiem, na przykład mieście czy rodzaju klientów, ja tak naprawdę na szybko szyję i to jest cel, który ma czas określony, ma określoną tą wartość biznesową i kluczowy rezultat, czyli tak naprawdę miernik. I pod Tą to wartość. podczepiasz po prostu tak, że jakby poznam to potem, że nie wiem, podpisaliśmy 10 umów, na przykład tam, nie wiem, z danym rodzajem klienta, że nie wiem, przetestowaliśmy i wyszły nam jakieś tam pozytywne testy w aspekcie X i tylko te mierniki, tak jak ty mówisz, tak, czyli tak jak czym to jest, no to jest taka dana, którą jesteś w stanie faktycznie zaobserwować zmianę w okresie na bieżąco. Czyli to nie jest taka znaczy w sensie jak robisz sobie OKR roczne, no to tam możesz mieć te takie lagujące metryki, powiedzmy, czyli takie, co nie masz bezpośrednio na nich wpływu, ale istotne jest to i dlatego właśnie o tym mówię, bo skoro chcesz, żeby ten zespół organizował, jakby powiem o tym dlaczego, a nie czym to jest, to wtedy będzie łatwiej Jasne. zrozumieć, o czym ja mówię. Czyli jeśli organizujemy zespół naokoło tego celu, czyli tak ludzie, którzy mają pracować i mamy z nimi weryfikować tydzień w tydzień, czy rzeczywiście osiągamy ten rezultat, no to my powinniśmy widzieć, czy ten rezultat się zmienia, czy się nie zmienia w zależności od tego, co robimy. Czyli my musimy mieć jakąś metrykę, która nam pokaże, czy jak ja, nie wiem, obdzwoniłem 5 klientów, zrobiłam 5 testów, poszłam na 2 konferencje i nie wiem, zrobiłam coś, to mi faktycznie rezultat się zmienia. Tak? Czyli ja muszę umieć zaobserwować zmianę, bo jeśli ta zmiana, którą sobie zdefiniuję, będzie dopiero do zaobserwowania na przykład za 3 miesiące, no to trudno mi będzie w taki sposób, jak to się mówi, na bieżąco dopasowywać działania do tego, żeby Prędkość działania. Tak, i oczywiście to jest jakiś tam idealny wariant, no bo wiadomo, że nie każdy cel będzie zmieniał się co tydzień czy co 2 tygodnie. Tam znów wszystko zależy od tego, co tam my w tym celu napiszemy. Natomiast znów nie ma dobrych, złych celów w kontekście jakiegoś, wiesz, sposobu pisania. On jest dobry tylko wtedy, kiedy on jest dla was dobry w danym okresie czasu, faktycznie, że wy tego potrzebujecie, więc najważniejsze to jest to uzasadnienie, a nie to, jak on jest zapisany, więc znów odrzucamy tu wszystkich fanatyków, tak, którzy mówią, że tam, nie wiem, tylko w formie dokonanej, tylko mierzalne, 5 key result, uwielbiam te zasady, od 3 do 5 key resultów, czy tam jak będzie 6, to nie wiem, zaszczelimy. Wiesz, jakby chodzi mi o to, że po prostu odrzucamy wszystkie takie rzeczy, tylko skupiamy się na mięsku biznesowym, tak, że rzeczywiście wiemy co, wiemy po co, wiemy, że rzeczywiście jak to zrobimy, to osiągniemy tą wartość, wiemy jak to pomierzymy i umiemy to mierzyć. I to znów jest też tak, że niektórzy mówią, no ale jak tam, nie wiem, jest 3 metryki lidujące, 4 lagująca, to dramat, nie? No nie, no czasem jest tak, że nie masz innego wyjścia, tylko masz jakąś tą metrykę lagującą i tyle, nie? Natomiast jeśli rzeczywiście w tych celach będziesz miał, nie wiem, przykładowo, nie wiem, chcę, żebym, nie wiem, revenue miał 2 miliony, tak? No to jakby nie jesteś w stanie powiedzieć, czy jak zrobisz to i to, nie wiem, no to czy będziesz miał to revenue, no możesz nie robić nic, a revenue dalej będziesz miał, nie? Czyli jakby chodzi o to, żeby te zespoły, które faktycznie pracują naokoło tego celu, czuli bezpośredni wpływ na to, co robią. Więc stąd jest to zarąbiście istotne, żeby, no i tutaj wchodzimy oczywiście tam w te kolejne szczegóły, żeby te cele mimo wszystko z tymi zespołami negocjować, o ile jest taka możliwość, tak? Albo przynajmniej z nimi ich uzgadniać, no bo no nie możesz dać komuś ten cel i powiedzieć rób. W sensie możesz w niektórych zespołach, ale w niektórych jeżeli zespołach... jest super specjalista, to pewnie się da. Tak, natomiast no dobrze jest przynajmniej jakby, wiesz, co do tych metryk uzgodnić się, bo rzeczywiście no później jak pracujesz naokoło tego celu i jeśli nie wiesz, po co to robisz, dlaczego, że to w ogóle jest, wiesz, bezsensowne, no to no tyle. Ale już popłynęłam w jakieś takie kolejne meandry, nie? Mówiłaś o metrykach lidujących i lagujących, tak? No, użyłam takiego określenia.
Możesz je rozwinąć? Mogę. Ja nie wiem, o co chodzi. W sensie staram się myśleć, tak, że tak. wiem, ale nie wiem. Wiesz co, metryka lagująca to jest taka, którą patrzymy jakby, że to się już wydarzyło, czyli to jest taka metryka, która, dobra, nie wiem, przykładowo, No. zwiększamy poziom bezpieczeństwa naszej aplikacji. To Okej. będzie metryka, i jakiś tam poziom bezpieczeństwa, jakiś procent, to będzie metryka lagująca, dlatego że tak naprawdę możesz zrobić wiele rzeczy i ona jakby, ta metryka lagująca będzie zależała od bardzo wielu czynników. Nie? Okej, I nie masz dobra. jakby jednej rzeczy, która bezpośrednio wpływa na tą metrykę. Czyli to jest taka, czy tam, nie wiem, przychód, koszty, to wszystko będą Okej, metryki czyli lagujące, czyli takie, wiesz, rozproszone. rozproszone, duże, na które zazwyczaj ma wpływ wiele czynników, żeby ona w ogóle się zmieniła. Dobra. I teraz przykładowo, dlaczego lagująca nie jest dobra na ten kwartalny? No bo jak, nie wiem, możesz na przykład nie robić nic, nie wiem, nikt nie będzie I to się i tak włamywał się na wydarzy. konto, to się po prostu wydarzy, cel osiągnięty, wszyscy sobie odbili brawo, super, zajebiście, właściwie nie wiemy, co się zmieniło, wyciągania wniosków zero, nie? No bo w sumie możemy nic nie robić. Ale najgorzej to jest tak, że możesz robić bardzo dużo rzeczy, a ktoś się włamie, jakiś, nie wiem, ze specjalny, kurde, wiesz, jakiś haker, naruszy ci to bezpieczeństwo i ty nie osiągnąłeś cel, a zrobiłeś najlepszą robotę, którą ci się wydawało. Okej, dobra, rozumiem. Więc jakby to, nie masz na to bezpośrednio wpływu, możesz obserwować, natomiast ona jest, metryka lagująca to jest taka metryka, na którą masz wpływ, którą jesteś w stanie na bieżąco mierzyć. I przykładowo, jakbyś popatrzył na tą, nie wiem, naruszenie bezpieczeństwa, no to jak, nie wiem, stwierdza, że twoją hipotezą jest. I to jest, znów wracamy do tych hipotez, jak sobie definiujemy te cele kwartalne. Czyli jeśli hipotezą naszą jest tak, że na przykład u nas, nie wiem, 80% pracowników nie ma 2FA, czyli tego jakby tej dwupoziomowej autentyfikacji przy logowaniu na przykład do aplikacji. No i jakby z tego wynikają na przykład nasze naruszenia bezpieczeństwa. Więc sobie postawiliśmy Okej. taką hipotezę, więc co robimy? Załóżmy, że wierzymy, że jeśli zwiększymy ten poziom dwupoziomowej autentyfikacji naszych użytkowników, na co mamy bezpośredni wpływ, to najprawdopodobniej, nie wiem, wpłyniemy na ten nasz poziom bezpieczeństwa. Czyli co? Na przykład nie wiem, ilość ludzi, którzy na przykład dzisiaj mają tam 2FA autentykację, przy wejściu na przykład do aplikacji, no to sobie po prostu stawiamy jako taką lidującą metrykę, którą jesteśmy w stanie monitorować i jesteśmy w stanie potwierdzić sobie, czy nasza hipoteza w ogóle ma Okej. prawo bytu. Oczywiście to będzie tylko jedna z metryk, jak tam w jakimś Jasne, celu. jasne. I to o to mi chodzi, czyli to jest taka metryka, na którą ja mam dzisiaj bezpośrednie wpływy, którą jestem w stanie tak na bieżąco mierzyć. No O. i jeszcze, żeby było koszernie, to zgaduję, że najlepiej zrobić sobie próbkę kontrolną, tak jak ślepą Oczywiście, próbę, że tak. podzielić to na Tak, pół tak. i No czy to ta już, wpływa. wiesz, wchodzisz jakby Tak, rzeczywiście w naukowe realizację, metody. bo No dobra. złapałeś to, no Dobra, to jest, czuję. na przykład, nie wiem, z IT, no to masz to tak samo, czyli nie wiem, możesz zrobić sobie ilość, dobra, już nie wchodzimy już, myślę, że mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, jak Tak, nie, tak, to pewnie zobaczymy pod komentarzami, Co że w oni ogóle gadają? co ona gada, nie? Tak, O no. czym ona, Okej. o czym ona w ogóle gada. Nie, ale fajne. Dobra. Jak czujesz, tak patrząc przekrojowo na to, jak wprowadzaliście OKR-y, to jakie są takie najczęstsze przyczyny tego, że ich wdrożenie nie zmieniło nic, albo nawet właśnie coś zepsuło? Wspominałaś o tym już tak pobieżnie, ale chcę się dowiedzieć, czy to jest rzeczywiście ten główny powód, czyli ten taki trochę marazm i nastawienie zespołu źle na Wiesz co, nie zmianę? wiem, czy marazm, czy nastawienie zespołu. Takie pierwsze przykłady, które mi przychodzą do głowy, to jest rzeczywiście brak zupełnie kompetencji w liderach, bo często zaczynamy od tego, że rzeczywiście tymi właścicielami, czyli tymi osobami, które faktycznie zarządzają tymi zespołami pracującymi naokoło celów, to są liderzy, czy tam my na nich mówimy OKR ownerzy, czy właściciele celów. Nie mają kompetencji, po prostu nie mają kompetencji, poczynając od tego, jak zakontraktować taki zespół, jak pracować z takim zespołem, jak właśnie w ogóle jak pracować, jak planować. Często są w ogóle niechętni do zmiany, w ogóle nie chcą nawet nabywać tych kompetencji, nie mają właśnie tych kompetencji facylitacyjnych. I jakby z jednej strony
e, no my wchodzimy też po to, żeby dać taką kompetencję, tak, tym liderom, czyli jakby Mhm. pracujemy z tymi liderami, ale jest też tak, że no, słyszałam parę razy coś takiego, że właściwie to ja nie chcę tak pracować, nie widzę sensu, jakby nie zależy mi na tym, więc tu mamy po prostu, nie wiem, coś w rodzaju oporu, właściwie bym powiedziała middle managementu, więc to jest taka częsta oporu, czy brak kompetencji, to jest jakby z jednej strony, z drugiej strony. To jest właśnie dlatego my zaczęliśmy pracować inaczej na początku. W sensie, bo my na początku tylko robiliśmy szkolenia, robiliśmy jakieś tam właśnie warsztaty, ustalaliśmy te cele, później nas nie było. I to, co zaobserwowaliśmy, no to te organizacje, które tam później po jakimś czasie do nas wracały, nawet z jakimiś pytaniami, że teoretycznie, no wiesz, fajnie jest przyjść, powymądrzeć się i powiedzieć, jak ma być, jeśli nie pilnujesz wdrażania tego nawyku, czy rzeczywiście nie pomagasz, nie, przy wdrażaniu tego nawyku. No i właśnie zaobserwowaliśmy to, że rzeczywiście tak to działa, że jak wychodzisz, to jest taka najgorsza robota konsultanta, co przyszedł, powiedział niby, wydaje mi się, że tak będziecie pracować i no oczywiście organizacja tak nie pracuje, nie, więc to Mhm. po prostu jakby się wywraca od samego początku na tym, że my w ogóle nie dopasowujemy tej metody do sposobu pracy. I wiele organizacji na przykład robiło coś takiego, że oni z jednej strony pozostawali w tym swoim trybie pracy jak dotychczas, a z drugiej strony budowali OKR-y obok. Czyli jakby to powstawało dwa jakieś takie systemy w sumie do zarządzania, istniejący i nowy, i one w żaden sposób nie były zintegrowane, nie? I jeśli ktoś nie zrobi tego od samego początku, no to po prostu to najprawdopodobniej co jest nowe, no to zostanie powiedziane, że ono w niczym ci nie pomaga, tylko tworzy dodatkowy overload po prostu, że masz coś robić, a on ci nic to nie przynosi, więc to tak naprawdę często jest, to wychodziło. Z kolejnych takich rzeczy, które nie pasowały, to było po prostu niedopasowanie takiego sposobu zarządzania, no bo jednak mimo wszystko to jest jakiś element delegowania, nie? No bo jeśli oddajesz ten empowerment, takie mądre, ładne angielskie słowo jest, czy liderem, czy zespołowi i mówisz im, słuchajcie, to są cele, tak chcę, tak rozumiem ten cel, to chcę, żeby osiągnąć, i dajesz im to, żeby oni używali tych swoich najlepszych umiejętności, żeby pracowali nad tym celem, a jednocześnie nie zmieniasz tak naprawdę tego swojego zarządzania, tyle dalej jakby nie, w sensie jakby niby powiedziałeś, że pracujesz OKR-owo, czy tam jakby za pomocą celów, a dalej zaczynasz mikrozarządzać różnymi zadaniami, czyli tak naprawdę dalej podejmujesz wszystkie decyzje, dalej pozostajesz wąskim gardłem, dalej jakby tak naprawdę nie bierzesz pod uwagę tych priorytetów, które ustaliłeś, tylko dalej robisz milion wrzutek temu zespołowi i tak naprawdę sam jako zarządzający nie wspierasz realizacji tych celów, czyli jesteś tak naprawdę wbrew własnej zmianie, w sensie sam powiedziałeś, że chcesz, ale jednak tego nie robisz, no to najczęściej po jakimś kwartale okazywało się, że po prostu rzeczywiście nie jest to właściwa metoda dla danego stylu zarządzania, więc po prostu odchodzili zupełnie od tych OKR-ów i jakby pracowali dalej w tym poprzednim stylu. Ale to też ciekawe, to ja ci chyba mówiłam kiedyś, że mimo wszystko to myślenie o tym, że musi być coś u góry zdefiniowane, typu strategia, cele i tak dalej, to i tak pozostaje. Czyli tak jakby teoretycznie ludzie rezygnują z pracowania nad celami, ale i tak coś tam, wiesz, pozostaje, tylko no to znów pytanie jest, jak zarządzamy, jak chcemy też zarządzać, nie, Mhm. tymi zadaniami ludzi. Mm, Ciekawe. A No czy... to jeszcze nie są, jeszcze mam jeszcze dużo No, no, powodów, kiedy te, wiesz, jakby na przykład no, wdrożenia się nie udają, dawaj. czy w ogóle rezygnują. To na przykład, nie wiem, No. kolejnym takim przypadkiem przychodzi mi do głowy, kiedy za dużo zmian naraz chce organizacja. Po prostu zwyczajnie za dużo zmian w jednym czasie i robi i zmienia strukturę, i zmienia jakby próbuje, wiesz, na przykład, nie wiem, zatrudniają HR, który z kolei chce tam swoje robić zmiany, zatrudniają tych i robią to wszystko naraz. Najczęściej po prostu cierpi, nie, z tego, więc to też wtedy albo po prostu się spowalnia to wdrożenie, albo z czegoś się rezygnuje, więc to też jest takie na dwoje babka wróżyła, nie? Za dużo względem zasobów. No.
Spoko. Nie wiem nawet, czy wszystko wymieniłam, bo jakbym, wiesz, miała jakąś Jasne, tam swoją jasne. No. listę przed oczami, to pewnie ci bym powiedziała nawet więcej. Ale czuję, jakie tam mogą być problemy. Między słowami zrozumiałem, nie wiem czy dobrze, że OKR-y mogą pomóc pozbyć się swego rodzaju mikrozarządzania, Mhm. tak? To jest Okej, takie jedno z właściwie super. nie, że skutków ubocznych, ale to jest tak naprawdę metoda po to, żeby fajnie delegować odpowiedzialność, tak? No bo to jakby jasno i wyraźnie mówisz, czego ja potrzebuję, tak? Czyli takie, wiesz, clue delegowania, Mhm. delegujesz, no okej, możesz delegować zadania, ale możesz delegować całe cele, Cele. całe jakby rezultaty Ekstra. w jasny sposób definiując, czego chcesz osiągnąć. Dlatego ja mówię, że jak ja chcę zdelegować jakąś konkretną rzecz, no to sobie definiuję jasno, więc z mojej perspektywy akurat wykształcenie, tu właśnie mam jedną na przykład firmę ostatnio, z którą pracuję, no tam rzeczywiście tam było to wręcz celem wdrożenia OKR-ów, żeby liderzy rzeczywiście przejmowali jak najwięcej Super. odpowiedzialności, bo po prostu zarząd nie chciał już być wąskim gardłem i też no on twierdzi, mówi, kurde, no mamy wszystkie dane, wszystko możecie robić, więc nie potrzebujecie nas do tej decyzji, tak? Tylko po prostu uzgadniamy to na poziomie na początku roku, kwartału każdego, co chcemy robić. Później oczywiście synchronizujmy się co tydzień w kontekście, gdzie jesteśmy z tym rezultatem, ale no, my nie musimy być cały czas wąskim gardłem, by podejmować wszystkie decyzje, tylko po prostu wy macie informacje na temat tego, co jest do zrobienia, tak? I jakie tam są hipotezy. I oczywiście włączamy tych liderów w ten proces budowania tych celów. Natomiast to jest rzeczywiście praca w budowaniu takiej kultury, gdzie rzeczywiście budujemy coraz to bardziej samodzielnych liderów, dyrektorów i tak dalej, nie? To jest Ekstra. wprost. No, To super. jest wprost po to, nie? Kurczę, czy ja coraz bardziej zaczynam czuć, że te okary to może być taki trochę święty gral, no. Nie, Nie. absolutnie nie. Właśnie, to, żeby to tak nie No, brzmiało, no, no. bo ostatnio jestem osobą, mimo że tak, mam firmę, która No, się nazywa rozumiem. OKR.pl, ale naprawdę jestem ostatnią osobą, która powie, że OKR-y są do wszystkiego. Nie, absolutnie nie i dlatego, i wiesz, ja tobie Ale mówię o do takich takich trudnych rzeczy, nie? do No bo to są trudnych trudne rzeczy, tak. rzeczy. I to jest sposób, albo wręcz bym powiedziała, wiesz, bo czasem nawet zrobienia z tego mechanizmu systemu w organizacji, tak, który ci pomaga radzić sobie z tymi trudnymi rzeczami i też wyciągać w sposób uporządkowany wnioski, to po to to jest, nie? I tak naprawdę każda rzecz, która ci się tam pojawi, jak masz taki fajny mechanizm, który ci, wiesz, w pętelce pomaga rzeczywiście pracować nad tymi celami i uzgadniać komunikacyjnie z tymi ludźmi, co jest w ogóle do zrobienia i dlaczego, no to po prostu działa. Ale no to na pewno nie jest do wszystkiego. Absolutnie to nie jest do wszystkiego, Mhm. bo jest tak dużo obszarów, gdzie OKR-y w ogóle nie pomagają, nie? No nie pomogą ci ułożyć procesów, nie pomogą ci, nie wiem, Jasne. ułożyć proces sprzedaży, nie pomogą ci ułożyć marketingu, nie pomogą ci ułożyć strategię. Wiesz, to, że my układamy Tak, najpierw ale są strategię, swego rodzaju takim nałożeniem, tak? no Takiej jest, tak, siatki. jest jakimś takim parasolem, które nazywa rzeczy, ale znów to nie jest wszystko. Wiesz, OKR-y na przykład cię nie ogarną bieżączki, nie ogarną cię tak naprawdę Jasne. ustalenia priorytetów, na przykład, wiesz, tego business as usual. Nie zrobią tego, to potrzebujesz czegoś innego, innych modeli, nie? Jasne. Nie pomogą ci zbudować bezpośrednio kompetencji. Tego ci nie pomogą na pewno w żadnym sposobie, nie? Super. Ale też nawet jeśli masz zarządzanie projektami w organizacji już fajnie ustawione, to mogą być taką fajną czapką, żeby to wszystko pospinać, tak? Ale nie musisz jakby też, wiesz, przebudowywać całą organizację po to, żeby to ułożyć pod OKR-y, szczególnie na przykład właśnie takie a propos IT, nie? Że w niektórych organizacjach, gdzie brakuje po prostu tylko tej czapki nad wszystkim, co się dzieje na dole, tylko jakby takie czapki układania od góry, to też jest często wystarczające i nie trzeba zmieniać całej organizacji, tylko czasem po prostu, bo wiesz, my też może podchodzimy do tego w taki sposób trochę całościowy, no bo ja wychodzę z założenia, że skoro OKR to jest mimo wszystko narzędzie do iteracji strategii, to ja muszę mieć tą strategię, nie? Czyli ja muszę rzeczywiście zdefiniować, gdzie idę, żeby móc ładnie napisać OKR-y, ale też są organizacje, które używają OKR-ów do po prostu opisywania pracy tej bieżączki, czyli tworzą te tak zwane operacyjne cele, tak zwane continuous improvement, czy nawet cele sprzedażowe, po to, żeby nie tworzyć 15 systemów do zarządzania celami, wiesz, w organizacji. I to też jest okej. Da się jakby z tym żyć i nie ma co teraz, nie wiem, mówić, że o Boże, to jest, nie wiem, straszne, źle i w ogóle nie można tego robić. No jeśli to ci pomaga,
żeby poukładać organizację w kontekście pracy nad celami, to po prostu to rób, nie? Byleby to mówię, jakby tobie to służyło. Fajnie. Uf. E, Ale naprawdę powiem ci, że czuję się dzisiaj, że po prostu rozkręcam. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że rzeczywiście jest drugi raz, ale po prostu Ja mam myślę, jakiś że potok jest myśli. wiele czynników, Potok myśli. które na to wpływa. Jeszcze o tym pogadamy. Jak to się wdraża, ale tak praktycznie? Czy to jest tak, że to seria spotkań to załatwia i na nich się właśnie ustala te OKR-y? Czy najpierw trzeba zrobić właśnie te warsztaty, gdzie wyjdzie ten one-pager, dopiero potem się je wdraża? Czy jakoś jeszcze inaczej? Czy jakbyś to pokazała w Jasne. klockach mniej więcej? Wiesz co, w takich bardzo grubych klockach, no to jest tak rzeczywiście, tak jak w sumie powiedziałeś, jak sobie ułożymy ten one-pager, ale spiszemy po prostu misję, wizję, te strategie, wyzwania, stworzymy te cele na warsztacie. Teraz znów jakby nie będę wchodziła, tak, bo to można pisać w jednym gronie, w drugim gronie, stworzymy sobie te cele kwartalne, zbudujemy ten zespół i to jest taki core. My zazwyczaj to rzeczywiście robimy na warsztatach, chyba że jest inaczej, no bo to też znów każda organizacja jest w innym momencie, ale tak powiedzmy taki najprostszy sposób, to rzeczywiście na warsztatach dochodzimy do tego, że mamy zdefiniowane i zweryfikowane te cele, takie kwartalne i mniej więcej wiemy, kogo potrzebujemy do realizacji tych celów, no ale później już wchodzimy w pracę, czyli no jakby jeśli mamy te zespoły, no to po pierwsze musimy je, wiesz, wdrożyć, zakontraktować, musimy ponegocjować trochę z tymi zespołami, czyli fizycznie no, zrobić spotkanie, pokazać im, opowiedzieć im, o czym jest firma, opowiedzieć o strategii, o wizji, misji, opowiedzieć, dlaczego w ogóle wymyśliliśmy takie cele, zapytać w ogóle, czy to ma sens. Znaczy znów zależy, wiesz, z niektórymi zespołami robimy to razem, a niektóre dopiero wdrażamy. Wszystko zależy naprawdę od dojrzałości zespołów, organizacji i tak dalej. No ale powiedzmy w takim modelu, gdzie organizacja nigdy nie pracowała z celami, zespoły też nie umieją z tym pracować, więc rzeczywiście robimy jakieś drafty, kontraktujemy te zespoły, negocjujemy i przez pierwszy kwartał, no to jest taka żmudna praca w cyklach tygodniowych najczęściej, gdzie po prostu zespół na początku tygodnia się spotyka, planuje pracę na tydzień, po tygodniu spotyka się jeszcze raz, patrzy, gdzie jesteśmy z celami, weryfikuje sobie, jakie były, co się udało, co się nie udało w kontekście poprzedniego tygodnia i planuje pracę jeszcze raz na jeden tydzień i tak, wiesz, z tygodnia po prostu na tydzień, aż dojdziemy do końca kwartału i patrzymy, czy nam tam ten cel się zrealizował. Więc tak w gruncie rzeczy, no to jest po prostu ten cykl takiej pracy, planowania, monitorowania, weryfikacja, planowania, monitorowania, weryfikacja i nic tam nie ma, wiesz, takiego, co żaden inny framework by ci nie zaproponował, nie? Scrum przecież też Jasne. podobnie bardzo Tak. pracuje, nie wiem, project management też możesz, wiesz, zespół projektowy też ma kick-offa, ma synchronizację, ma planowanie, no tam masz dokładnie to samo, nie? Czy to jest tak, że mimo tego, że używamy OKR-ów, to istnieje opcja, że niektóre z nich są w organizacji sprzeczne, bo mówiłaś o tym, że istnieją organizacje, które mają bardzo dużo tych OKR-ów, typu, nie wiem, 290. Wyobrażam sobie, że w takiej sytuacji może być tak, że gdzieś, mimo tego, że OKR-y służą No. też do No alignmentu, to mogą wtedy tam, wiesz, jaki jest prowadzić... alignment, jak masz 290 celów, no to jest na papierze. No Mhm. to nie, no to tam moim zdaniem może być od sasu do lasu i tam jakby na pewno nie realizujemy tego celu, więc tam można by było powiedzieć, no to w sumie jak chcesz się skupić i zalajnować, no to na pewno tego nie robisz. No bo Okej. jak? Czyli No tak na nie dobrą wiesz. sprawę to można się kierować takim uproszczeniem, że im mniej, tym lepiej. O, to na pewno, tak, no. Okej. Im No. mniej, tym lepiej, ale tak mało jak się da, ale nie więcej, O tak? ile masz zasoby. Okej. No bo to w gruncie Dobra. rzeczy się sprowadza, czy masz po prostu czas i ludzi i tak, no zasoby po prostu, capacity na to, żeby to zrobić. No i właśnie po sprawdzeniu wszystkich zależności, wiesz, bo możesz mieć naprawdę, nie wiem, jakiś czas w organizacji, kiedy ci się coś, wiesz, dzieje i skupiasz się na zupełnie czymś innym. No to jest okej. Tak. Jakby, no i po prostu nie musisz i wtedy rzeczywiście, Rozumiem. no w ogóle czasem żadnego celu nie możesz zrealizować. No ale tak, im mniej, tym lepiej. To jest akurat w tym przypadku 100%, nie? Okej.
Powiedziałaś takie zdanie, że OKR-y dają pewną swobodę, Mhm, inaczej niż, w zarządzaniu, w którym mówimy, co ludzie mają robić. mhm, Powiedziałaś, że ze swobodą idzie wielka odpowiedzialność. okej. Czy czy da się to twoje słowa, czy da się czy da się wprowadzić Najgorzej. Ja już nie muszę tego słuchać, nie? czy da się wprowadzić OKR-y w firmie, w której pracownicy nie do końca utożsamiają się z wizją firmy? Em, tak. Mhm. W sensie krótka odpowiedź jest tak, a przedługa odpowiedź to To nie. nie, wiesz co, No, jakby, bo to znów dla mnie nie jest wszystko takie zero-jedynkowe, tak? I w ogóle jakby ta kwestia utożsamiania się z wizją firmy, to ma troszkę głębsze podłoże. I teraz ja bym na to najpierw spojrzała na to z takiej perspektywy, po pierwsze, z czego ten brak utożsamiania się wynika. Nie? No bo on może wynikać z tego, że ja w ogóle nie rozumiem, co to jest, tak? Więc jakby to jest, jeśli to tak. jest ten case, no to OKR-y pomogą, bo jak rzeczywiście stworzysz, załóżmy tego, nie wiem, one-pagera czy cokolwiek, co ci Mhm, opowie, o czym jest firma, co z czego wynika i będziesz o tym opowiadać i będziesz faktycznie do tego się odwoływać, no to wierzę, że przynajmniej zbliżysz się do tego, że przynajmniej się porozumiecie, gdzie jesteście i będzie jakiś moment zderzenia, że ustalicie, czy ta osoba jest w tym kierunku, czy nie jest w kierunku, tak? Bo czasem po prostu nawet nie wiemy, czy ta osoba utożsamia się tak do końca, czy po prostu nie utożsamia się, bo w ogóle nie wie, co jest, nie? Nie wiem, jak sobie po prostu wyobrażamy, na przykład part-time job, nie? Najczęściej to są ludzie, którzy no trudno tutaj jest zbudować jakiekolwiek utożsamianie się z tak. wizją firmy, no bo to są po prostu podwykonawcy, nie? Tak bardzo często jakichś prac i też pytanie jest, no to znów, co jest twoją strategią, po co to jest i też wiesz, jakby pytanie, czy ty naprawdę musisz mieć ich, żeby oni się utożsamiali, czy ty ich potrzebujesz po prostu do wykonania jakiejś konkretnej roboty, która jest w ramach danego celu. No i tyle. I Mhm. jakby koniec, I to jest kropka. okej. I Mhm. jakby tak, koniec tematu. Natomiast jeśli masz, nie wiem, za tym idzie jeszcze coś więcej, rzeczywiście tobie to przeszkadza, bo przeszkadza, na przykład obserwujesz to, nie wiem, we wnioskach na koniec kwartału, tak, że nie wiem, no, że nie wiem, jest za dużo komunikacji, za faktycznie, nie wiem, za wolno idzie realizacja, w ogóle nie realizujecie tego, że za dużo zależności, to wszystko nie jest rozwiązywane, no to jest znów dla mnie pytanie jest takie, czy jakby czyli znów jakby, widzisz, to nie są takie rzeczy, które są zero-jedynkowe, tylko musisz na to popatrzeć trochę głębiej, tam pod tą lupą, w sensie w ogóle zajrzeć, co tam się dzieje, tak? I co to, wiesz, co to jakby, o co chodzi w ogóle z tym brakiem utożsamiania się i co to jest, tak? Ale bo może być też taki case, gdzie no po prostu rzeczywiście mamy taki zespół, który no jakby przychodzi, pracuje, wykonuje swoją pracę dobrze, no i faktycznie, nie wiem, z jakiegoś powodu nie utożsamiają się w ogóle z firmą. No ale to dalej jakby nie przeszkadza. Najważniejsze jest to, żebyś miał ownera w takim razie, który no jednak ogarnia ten zespół, ogarnia w jakim stanie jest ten zespół, co kto ma do zrobienia, jak to pomierzymy i wiesz, jakby tutaj chodzi o tak naprawdę dobre wyciąganie wniosków, a niekoniecznie utożsamianie się z firmą. Natomiast jeśli to zaczyna ci przeszkadzać, no to jest dla mnie wniosek, na który to jest to szambo, które może się okazać, że ono wybija i nagle się okazuje, że no, jest po prostu to element, którym się muszę zająć, nie? Więc jakby znów, dla mnie nie ma takiego czegoś, że to ma być tak, czy inaczej, tak? Jakby Mhm. czasem to jest problem, czasem to nie jest to nie jest problem, a czasem to w ogóle problem, który wynika z czegoś zupełnie innego, nie? Więc Okej, fajne, bo dało tu ciekawy wymiar, bo rzeczywiście ja podchodziłem do tego, do tego bardziej tak domyślnie, albo nie, tak. że powinno Mhm. się, każdy tam powinien się utożsamiać z tą misją, ale rzeczywiście nie Dlaczego ma to nie? sensu, Czasem to nie? nie ma sensu, a czasem to jakby nie Wystarczy, ma że uzasadnienia, tak, nie? wystarczy, że po prostu dany lider w danym miejscu rzeczywiście Ogarnia się to, tak. utożsamia i ogarnie to jak Wiesz, to klocki, jest, no, nie wiem, akurat może taka czuję to. słaba metafora, ale bliska, bo tam jakiś mam projekt, powiedzmy, remontu, tam nie wiem, remontu pokoju. No to Mhm, jakby w tym przypadku, jak masz, nie wiem, ileś tam podzleceniodawców, którzy
nie pracują na przykład w twojej firmy, nie wiem, jeden tam ma, nie wiem, kafelkę położyć, drugi ma Mhm. położyć panele, trzecie ma zrobić to i to, no to jakby no nie zmusisz tych ludzi, żeby oni Tak, teraz tak. siadali razem i pisali razem ten cel, jak ta twoja tam, nie wiem, pokój, sypialnia ma wyglądać. Mhm. No Jasne. nie, bez jaj, tak? Ważne, żeby tam ten koordynator, powiedzmy, tego Tak, całego tak. Mhm. remontu to ogarniał. I to tyle, więc to w ogóle nie jakby znów jest inny wymiar w kontekście realizacji celu, nie? Super, Także super. tak bym do tego podchodziła. I znów jakby szukałabym sensu, a nie jakiegoś tam zero-jedynkowego, bo wszyscy tak samo zawsze, bo nie wiem, bo ktoś tak powiedział. W ogóle, im więcej myślę, tym bardziej mam przekonanie, że zero-jedynkowych rzeczy jest coraz mniej, a więcej No albo jest my z tobą tych jesteśmy po prostu skali. takimi osobami też, które nie lubią ekstremów, tylko jednak wiemy, że tych odcieni szarości jest bardzo dużo, nie? Bo tak, no, rozmawiamy też poza, więc myślę, że Ja tak ci nie ma jedynej prawdy, nie? poza kamerą pokażę, że ja o OKR-ach mam jeszcze bardzo dużo rzeczy. Jakiś doktorat? Tak, tak, ale dlatego tak staram się wybiórczo, wiesz, Grubo, grubo. wybiórczo tą dyskusję potraktować, bo mam jeszcze inne moduły, które chciałbym zdążyć O, zahaczyć, wspaniale, nie? wspaniale, ciekawe, Nie. ciekawe. No ale tak już dużo zahaczyłeś tych OKR-ów, naprawdę. Ja myślę, że żeby w ogóle zainspirować kogoś do tego, Nie, ale to ja myślę, że tro to i tak można du sobie, dużo wiesz... dużo otworzyło to w głowie rzeczy mi. Okej. Ostatnio właśnie Michał w ogóle wspominał, Kazimierczak, że oni u nich, że wprowadzali, na Mhm. odcinku o tym mówił, że Nie dosłuchałam, jeszcze jestem na początku. że wprowadzali OKR-y, przed kryzysem, ale Okej. jakoś tak na kryzysie się, skupili na No, innych rzeczach i teraz mówi, że prawdopodobnie no. będą do tego No wracać, to mój bo wspólnik fajnie dokładnie to samo zahaczy. robił, nie? Że oni jakby w Mhm. Neuteriku w pewnym momencie mieli OKR, a później jak był kryzys, to przestali w ogóle tego używać i dopiero tam po jakimś czasie do tego wrócili, no że po prostu stwierdzili, że nie pasuje im w ogóle jakby ten model zarządzania, że wiesz, w kryzysie nie będziesz zarządzał Tak, tygodniowo, tylko w kryzysie często musisz zarządzać nawet, wiesz, codziennie, tak? I tak. monitorować główne wskaźniki, więc tam jakby nie ma sensu nawet takich OKR-ów budować, bo zbyt dynamicznie wszystko jest, tak właśnie a propos tego, kiedy OKR zupełnie się nie przydają, nie? Mhm. Dobra, to postaram się zamknąć tutaj, trochę postarać się zamknąć klamrą te OKR-y. Tak jakbyś się cofnęła w te projekty, które realizowaliście, y, to czy jakieś nie wyszły i dlaczego? Gdzieś zakładam, że wy też wyciągacie wnioski i No zmieniacie swoją pewnie, że tak. metodologię. No pewnie. Dlatego jakbyś miała, nie wiem, namierzyć jakiś czynnik, dlaczego to się właśnie nie udało. Trochę też o tym mówiłaś, nie? Ale No. zastanawiam się, czy jesteś w stanie wyekstrahować na szybko jakieś takie, wiesz, główne rzeczy, które no, były po prostu błędami na początku. Zrobię coś takiego, czego nigdy nie No, zrobiłam. W sensie nigdy w dawaj. ogóle chyba o tym nie mówiłam. Mm. To taki Zrobię w podcast. ogóle e, zrobię taką w ogóle introspekcję, na przykład co ja zrobiłam źle, No, że to się nie udało. W sensie okej. jakby, że wiesz, no jakby można sobie mówić, że dobra, miałeś niesprzyjające warunki, tam inny styl Mhm, zarządzania i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te rzeczy, o których cię mówiłam w kontekście, kiedy OKR-y mogą się nie udać i już nie będę się po prostu powtarzać, mhm, bo o tym mówiłam, ale mogę powiedzieć, że ja jako wdrażająca te OKR-y i też ucząca się, wiadomo, na tych wdrożeniach i pracująca z organizacjami, no to właśnie gdzie robiłam bardzo dużo błędów, a wydawało mi się na tamten moment, że tak jest potrzebne do zrobienia, nie? No to taki okej. pierwszy zupełnie z bomby przykład, gdzie rzeczywiście to ja robiłam to źle, no to właśnie, że wdrożenie to w całej organizacji, próba najpierw przeszkolenia wszystkich, żeby wszyscy pracowali i po prostu w pewnym momencie po prostu nieogarniania tego, co się dzieje, nie? Też właśnie, wiesz, ja teraz mówię o tym tak w fanatyzmie, ale kiedyś mi się też wydawało, że te OKR-y, no bo no nie miałam skąd tej wiedzy czerpać, ja też, wiesz, ja też zaczynałam kiedyś
I wydawało mi się, że właśnie, że ta mierzalność jest ważna, że tak mocno się trzeba zwracać na uwagę, czy dużo, mało tych kluczowych rezultatów, czy wiesz, więc jakby mniej zwracałam uwagę na to, z czego to wynika biznesowo, tylko więcej zwracałam uwagę na to, na przykład, czym Samą są te metodologię. OKR-y. Tak. Mhm. Miałam jeden case, to jest też ciekawy dla mnie, na przykład był taką lessons learned i nauką, i to w ogóle w sumie dostałam taką informację zwrotną, że za bardzo, wręcz za bardzo próbowaliśmy dopasować to wszystko do organizacji, czyli jakby Okej. zamiast tak naprawdę zrobić, wdrożyć pewien set ustaleń, powiedzmy, tych OKR-ów i sprawdzić, jak to działa, tylko za bardzo próbowaliśmy, wiesz, być już tak elastyczny, że tak naprawdę to spowodowało to, że też organizacja się trochę pogubiła, w czym ona ma iść, gdzie na przykład ona potrzebowała po prostu jasnego i wyraźnego jakiegoś tam kierunku, nie? Ja ci tak, wiesz, trochę Fajne, no. podaję Super. jakieś takie, wiesz, wnioski z różnych wdrożeń, gdzie po prostu też my się w ogóle uczyliśmy, nie? I to nie są takie, wiesz, że przyjemne rzeczy, że ja zawsze mówię, o kurde, my zawsze to robimy dobrze. No nie, no jakby jak mieliśmy się nauczyć? No też się uczyliśmy różnych rzeczy, nie? To takie, to co mi w ogóle pierwsze przychodzą do głowy, albo mm, mm, no właśnie kolejny przykład, który mi przychodzi do głowy, to on znów trochę wynika z tego, że to było robione w całej organizacji i znów próba. Właśnie, to też jest ciekawe, że są na przykład duże organizacje, to szczególnie w dużych organizacjach jest tak, że i to my robiliśmy na początku, teraz w ogóle przestaliśmy to robić i w ogóle się już w takie nie wchodzimy też w miejsca, gdzie no, robiliśmy właśnie to tak, że ktoś zaczynał tak jakby powiedzmy od dołu, szczególnie w dużej organizacji, wdrażał te OKR-y, ale tak naprawdę w ogóle nie sprawdzał tego ze strategią. W Okej. ogóle. Mhm. I trochę testował, pracował, to wiesz, fajnie. I to jak robisz to w jednym produkcie, to działa. A jak próbujesz to robić jakby na przekroju całej organizacji, to i tak się wysypuje, bo tak naprawdę zarząd ma swoją listę priorytetów, a ty zaczynasz robić zupełnie coś innego, więc jakby to nie jest zalajnowane. Więc ja dzisiaj mimo wszystko rozmawiam z decydentami, którzy rzeczywiście pracują nad kierunkiem organizacji, bo widzę, albo nad produktem, to też jest, no, żeby jednak po prostu to miało ręce i nogi, nie? Więc Mhm. jakby z takich błędów, powiedzmy, które my robiliśmy, chyba 4 czy 5 już wymieniłam. Spoko, No, to są grube rzeczy, no grube, dużo grube, no. doświadczenia, no. No i tak wiesz, no sobie po prostu wiadomo, że potykasz się na tych rzeczach i po prostu już drugi raz tego nie robisz, nie? Mhm. Dobra. To, żeby zamknąć, to powiedz może coś o OKR-ach, co wszyscy myślą, że jest prawdą, a to bzdura. Co o KR-ach jest prawda, to bzdura. O Wszyscy matko, myślą, że jest prawdą, e, a to jest bzdurą. dużo jest takich rzeczy chyba. No właśnie, że OKR-y muszą być na 3 miesiące, albo OKR-y muszą być na kwartał. O, uwielbiam tą Mhm. prawdę objawioną. No to nie jest prawda. Dopasujmy cykl OKR-ów, czy tam pracy z celami do cyklu pracy naszej organizacji. Przykładowo, pracujemy sezonowo, dopasujmy to do sezonów. Pracujemy w jakimś konkretnym cyklu wydawniczym, dopasujmy to do cyklu wydawniczego. Pracujemy, nie wiem, na przykład w PI-ach, w IT często tak, pracuję w 6-tygodniowych cyklach, dopasujemy to do cyklów 6-tygodniowych. Nie ma czegoś takiego, że jest jakaś ogólna zasada, że cele muszą być na 3 miesiące. Nie. Okej, spoko, Tylko to fair trzeba enough. przemyśleć. Mhm. No wiadomo, Rozumiem. jak nie ma jakiegoś innego pomysłu, no to zróbmy to na 3 miesiące, nie? Mhm. Jakbym ci przyłożył pistolet do głowy i kazał wymienić ci metodę, która jest lepsza niż OKR-y, to co byś wymieniła? O, ciekawe. Czy lepsze nie, ale bardziej w sensie, która wspiera bardzo pracę z metodą, to zarządzanie projektami. To z Mhm. mojej perspektywy, jak umiemy dobrze to robić, to najprawdopodobniej to też to ogarniemy. Okej, dobra, fair enough. Czy jakby takie bardziej uzupełniające, nie? Wiesz, ja jakby. Jak, jak czujesz, że w ogóle te OKR-y będą ewoluować w przyszłości? Zakładam, że możesz widzieć.
Mogę widzieć, ale Pewną nie metodę jestem pewna. ewolucji? Możemy sprawdzić, w sumie jest Oczywiście, ciekawe. strzelamy. Odsłuchamy to nagrania za 5 lat i Tak. zobaczymy, co będzie. Ja z jakiegoś powodu wierzę, że to po prostu przestanie być metodą. W sensie to jest trochę tak jakby, że to przestanie być czymś ym, obok, nienaturalnym, tylko po prostu, że tak jak z budowaniem produktów, że wiesz, dzisiaj coraz bardziej naturalne, tak jak ty mówisz, że coraz mniej spotykasz takie firmy, które nie budują propozycji wartości, nie weryfikują tej propozycji wartości, nie robią badań, nie robią, wiesz, testów i tak dalej. W sensie, że jak budujesz produkty cyfrowe, to dzisiaj musisz rozumieć, dla kogo to robisz, musisz rozumieć, na jakim rynku i tak dalej, i tak dalej. Że jakby to po prostu, że ten customer centric musisz tam mieć dzisiaj, nie? I to jest coraz bardziej Mhm. naturalne wchodzi, że jakby mniej jest pytań na temat tego, że tak ma być, tylko no sorry, bo inaczej po prostu się nie utrzymasz na tym rynku. Ewolucja. Ewolucja i ja wierzę, że z OKR-ami i jakby w ogóle z zarządzaniem będzie bardzo podobnie, że to po prostu będzie takim czymś naturalnym, że to ma być mierzalne, że musi być jakiś cel, że musisz jakby jasno i wyraźnie jakby po pierwsze zidentyfikować, zakomunikować, że to nie będzie coś, co jest takie, że w ogóle właśnie, że jest potrzebny ktoś taki jak ja, kto tam, nie wiem, Mhm. to wytłumaczy, tylko to będzie na tyle ewolucyjnie Wchłonięte. naturalne, tak jak wiesz, organizacje się rozwijają i po prostu naturalne jest, że nie wiem, że planujemy gdzieś zadanie i tak dalej, to tak samo naturalnie będzie to. Po prostu chciałabym w to wierzyć. Oczywiście to też oznacza, że ja będę Że koniec zajmowała twojej się. firmy? Tak, że ja będę się Mhm. zajmowała czymś innym, z czym jest dla mnie to właśnie okej, bo jakby im bardziej jest to, wiesz, staje się po prostu w DNA każdej organizacji, tym wydaje mi się, że po prostu wtedy będzie wymagane coś więcej, tak? Że jakby znów będziemy poszukiwać czegoś innego do tego, żeby pewnie poradzić sobie na nowych warunkach w nowym rynku, nie? Mega No ciekawe. No, nie wiem, fajne. tak sobie Mhm. myślę, że to po Okej. prostu stanie się czymś takim, nie wiem, jeszcze jakiś taki przykład, co się takiego, no, nie wiem, zupełnie naturalnego stało w organizacjach, porównując, nie wiem, tam sprzed 20-30 lat, nie? Mm, nie wiem, że się rozwijamy w ramach organizacji, czy tam, nie wiem, coś, co kiedyś było nie do pomyślenia, że rozmawiamy o emocjach, czy w ogóle rozmawiamy o nas jako Tak. człowieku, tak? I pewnie kiedyś były ludzie, którzy uczyli innych, że w ogóle, że w pracy jesteś człowiekiem też i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj to jest po prostu chyba już coraz więcej organizacji tak funkcjonuje, nie? W sensie rozumie, że to jest jakby, że nie da się rozdzielić, nie? Ale to jest znów ewolucja organizacji, więc mi się Mhm. wydaje, że po prostu będzie jakiś kolejny etap ewolucji, nie? Fajne, fajne, podoba No mi się ciekawe, to. zobaczymy. I rzeczywiście, Posłuchamy go za 5 lat. rzeczywiście mi się wydaje, że świat staje się coraz bardziej skomplikowany i Mhm. te organizacje też stają się takimi, nie wiem, ja to porównuję do organizmu często Okej. ludzkiego, nie? Że to jest to, że organizacja trochę można ją przyrównać do człowieka Mhm. i pewne funkcje dzieją się same, pewne funkcje Okej. No dzieją tak. się przez No tak. kogoś, są systemy, które zarządzają Mhm. pewnymi częściami i tak dalej. I jeżeli patrzymy to na jak na organizm ludzki, który się super Mhm. przystosowuje, ma pewne swoje właściwości, no to też w to wierzę, to co powiedziałaś, Okej, że te ciekawe. OKR-y się tam wchłoną i będą kolejną jakąś taką Pewnie cegiełką do nazwa też działania. zniknie, nie? Mhm, Tylko po dokładnie, prostu nie? stanie się właśnie to, Tak. co ty mnie cały czas pytasz, czy OKR, nie OKR, jakby właśnie ja Mhm, mam jakieś takie bardzo wewnętrzne poczucie, że to nie ma być metodą, że to mhm. jakby, że nie traktujmy tego jako jakaś, tylko jakiś tam po prostu sposób do zarządzania, nie? I Tak, no, i to mi się wydaje, to co teraz no, powiedziałaś, jest swego rodzaju twoją cechą. okej. To, że nie patrzysz na metodę, nie patrzysz na to, Że tak trzeba? na nazwę, na No, słowa, no. nawet na to, nawet nie zwracasz uwagi na znaczenie. Nie da się ciebie obrazić mówiąc na okary KPI-e, bo to nie ma dla ciebie znaczenia. No, w gruncie rzeczy, no nie. I y,
Ale to jest twoja cecha, moim Okej, zdaniem, charakteru. okej, Ogólnie może tak w być. komunikacji. Ale zaraz do tego dojdziemy, bo yy, Ale, no to, lecimy ale to dalej. jest jakby, wiesz, wynika po prostu z pewnej elastyczności, że no jakby ja trochę, wiesz, też przeszłam jakieś takich różnych etapów i jakby ja nie wierzę w to, że jest jakaś jedna odpowiedź Czuję to. na wszystko. No, Mhm. no nie, i też wiesz, jakby, nie wiem, jak jutro przyjdzie ktoś i mi pokaże jakiś fajny sposób ułożenia tego samego i zobaczę, że on jest lepszy, że on Mhm. bardziej mi, nie wiem, układa te puzelki, no to powiem: "Kurde, biorę to" i po prostu, wiesz, ja zaczynam z tym Mhm. pracować, więc, ja nie wierzę w to, że nie wiem, posiadam jedną, jedyną wiedzę na temat tego, jak najlepiej zarządzać organizacją i że jak nie zrobisz to za pomocą OKR-ów, to dupa. No wiesz, Mhm. jakby, no nie, no Tak, to nie o mnie, widzę nie? to i staram się tego od ciebie nauczyć od Okej, dłuższego czasu. Tego, że to cel jest ważny, a nie mechanizmy, które gdzieś idą po drodze. okej, Bo widzę, że to masz natywnie już okej. niemalże wbudowane. Eee, Widzę to na przykład po tym, jak podchodzisz do nauki różnych rzeczy, typu na przykład języków. Okej. I widzę to, że nieważne jest to, jak u ciebie się skonstruuje właśnie dane zdanie i tak dalej, tylko idziemy dalej, idziemy dalej. Okej. Widzę, że dam ci jeden przykład, Okej. co jest ciekawe i nie wiem dlaczego tak jest, ale czuję, że to jest u ciebie właśnie czyste na tyle, że po prostu tym może się to przejawiać, że dla ciebie nawet nieistotne jest to, czy ktoś nie przekręci twojego imienia, nazwiska, olewasz to, bo dla ciebie najważniejsze jest po prostu zrozumienie komunikatu. Jeżeli on jest zrozumiały, to jest fair enough dla ciebie i idziemy dalej. Tak, aczkolwiek znam też bardzo dużo osób, którzy mnie pewnie zaraz by, wiesz, zagryźli i ja też to szanuję, akceptuję, próbuję się też tego uczyć, bo też wiem, że jest bardzo wiele osób, dla których słowa mają znaczenie, no i mimo wszystko Tak. jakby to, jakby też wierzę w to, że jakby to, w jaki sposób się wypowiadamy, to, o czym mówimy, to jest ważne, tak? Ja Mhm. przyznam szczerze, że jakby to u mnie być może wynika też z tego, że no jakby ja się posługuję, wiesz, w kilku językach i ja po prostu jakby wiem, że ja nie zawsze też jestem w stanie w każdym języku bardzo dokładnie to powiedzieć, więc trochę biorę poprawkę na tą, wiesz, elastyczność, że w razie czego jak coś źle powiem, to doprecyzujemy to, nie? Jakby to z tego wynika być może jakby w ogóle takie moje podejście, bo to jest ta komunikacja, bo zobacz, my możemy rozmawiać w innym języku, możemy żyć nawet w jednym domu, mówić w jednym języku i dalej używać różnych słów, nie? Nie wiem, wczoraj tam jakoś, wiesz, miałam taką, wiesz, nawet dyskusję, że tam, nie wiem, z iPhone'a emotykony wyglądają w jeden sposób, z Androida emotykony wyglądają w inny sposób i czasem nawet wysyłając do siebie wiadomości, niby to możesz jakby Inaczej. inaczej rozumieć te same emotykony i to Okej. jest właśnie ta komunikacja, tak, że jeśli coś inaczej widzimy, no to sobie po prostu zapytajmy, co to znaczy, pogadajmy, wiesz, jakby zbudujmy tą ciekawość, ale jakby to też nie chodzi o to, że nie wiem, że się po prostu z tego też wynika dialog, nie? I jakby biorę też trochę, uczę się wyraźnie i w sposób taki jakby, nie wiem, no bardzo podziwiam ludzi, którzy potrafią w sposób bardzo precyzyjny opisywać zdarzenia, Mhm. które, nie wiem, fajnie, prosty sposób, nie wiem, tłumaczą na przykład jakieś zjawisko, tak? Uczę się tego. Ja też jakby nie jestem, wiesz, dla mnie z kolei to jest jakiś tam, wiesz, wzorzec do naśladowania i być może dlatego, że ja po prostu się uczę bardziej te rzeczy robić niż jakby sama reprezentuję to, no to być może, nie wiem, jest dla mnie okej, że ktoś coś nie robi tak, jak ja sobie to wyobrażam, nie? Więc jakby well, Czuję to to. jakby może stąd to wynika, nie? Mhm. Jest jeden cały taki rozdział, który pominę niestety. Może jakiś kolejny odcinek wyjdzie. Masakra. Wejdziemy w to. Okej. Jak tak czujesz te wszystkie umiejętności, które zdobywałaś i patrzyłaś przy pracy z klientami, to zdobycie jakiej zajęło ci najwięcej czasu, a zdobycie jakiej dało ci największą dźwignię na twój biznes, jak czujesz? O kurde, ciekawe to, co mówisz, pytasz. Na więcej czasu mówisz?
Tak, jedno najwięcej czasu, a drugie, które miało najwięcej przełożenie, to może być ta sama umiejętność. Nie wiem, pytam. Mm, myślę, wiesz, bo ja tak naprawdę, ty chyba powiedziałaś nawet coś takiego na początku, że ja rzeczywiście mam, ale ja to mam po prostu wszyte u siebie w taki sposób życia, że ja lubię po prostu rzeczy się uczyć, nie? Że jakby Mhm. wiesz, jak każdy są tam różne rzeczy, o których się dowiaduję i jest ciekawa, to ja chcę ją pogłębić, więc jak gdzieś tam i ja czasem nawet nie wiem, że któraś z tych umiejętności później mi się przyda. Okej. E, ale jakbym miała powiedzieć najpierw, która ma największe przełożenie może na pracę z klientami, która jakbym tak popatrzyła szeroko, to mi pomaga najczęściej chyba, to jest ta szeroko rozumiana facylitacja, czy właśnie taka praca po prostu ułatwianie, no bo facylitacja w moim rozumieniu to jest ułatwianie. Mhm. Ona ma takie, wydaje mi się, że największe przełożenie, bo ja potrafię takie różne rzeczy połączyć po prostu w różnych elementach, czy tam rozmowy, pracy, czy warsztatu, czy pracy z grupą. Tego jest dużo, ale która zajęła mi najwięcej czasu? To jest ciekawe. Chciałam powiedzieć, że nauka języka zajęła mi ogólnie najwięcej czasu i zajmuje po prostu cały czas, że to jest w ogóle chyba niekończąca się opowieść, ale czy myślę właśnie, co by to było? Wiesz, ja też nie mam tak, że ja się czegoś nauczyłam i już uznaję za to, że ja to wiem i że po prostu, Wiem. że to jest jakaś końcówka i że ja teraz powiedziała: „O, jestem specjalistką w tym”, tylko nie, jakby ja jestem na Wiem. różnych tam poziomach, w różnych jakichś tam Nie da się umiejętnościach. czegoś nauczyć. No nie da się, no brawo, tak, że jakby to Tak. jest taka, wiesz, akurat ta semantyka jest ważna i ciężko mi powiedzieć, że ja czegoś się tak nauczyłam na amen. No nie, no to wszystko się rozwija, więc a może właśnie kolejną jakąś taką cechą, która wydaje mi się, że jest na tyle ważna, i myślę, że uczę się tego cały czas, Mhm. to jest ta właśnie taka adaptacja, umiejętność, adaptacja też do zmian, ale Mhm. też, myślę, że w sumie jak teraz sobie myślę o tej zmianie, to w ogóle zarządzanie zmianą, która jest taką dość dużą kompetencją. Ona jest rzeczywiście bo nie da się jej tak nauczyć, jak popatrzymy rzeczywiście w czasie. Ja teraz głośno myślę, nie? Bo jestem z tych, co Jasne. głośno myślą. W sensie Znam to. myślę mówiąc. To jak sobie myślę w takim okresie czasowym, no bo jak popatrzymy na zarządzanie zmianą, że w ogóle jak to robić i tak dalej, to się tego nie da przeczytać w książce i powiedzieć, że to umiem, albo nie da się pójść na szkolenie i powiedzieć, że to umiem. W ogóle nie da się tego źle, albo nawet nie da się zrobić zmiany i powiedzieć, że to umiem, tylko w ogóle takie zarządzanie zmianą w organizacji to jest chyba taka rzeczywiście kompetencja, którą ja najdłużej nabywałam przez to, że ona wymaga najwięcej obserwacji i też realnej weryfikacji w rzeczywistości. Wiesz, praca, nie wiem, z oporem, praca na różnych etapach, wiesz, wchodzenia w Mhm. zmianę, praca też na, wiesz, jakby 3 kroki do tyłu, 2 do przodu, no bo jakby to jest po prostu czasem trudne. I ja myślę, że to jest taka rzeczywiście kompetencja, którą cały czas mimo wszystko nabywasz, no bo każda zmiana jest trochę inna, tam jest, wiesz, wiele wspólnych cech, oczywiście jest mnóstwo frameworków do zarządzania zmianą, ale tak, jakbym tak w latach policzyła, no to w sumie od 15 lat myślę, że to robię, obserwuję, a dalej mogłabym jeszcze uczyć, ale też mi w sumie bardzo, no jakby, no to jest przede wszystkim to, co mi pomaga robić moją robotę, bo ja zarządzam zmianą, tak Mhm. jakbym miała tak w skrócie Zawodowo. rzeczy, no zawodowo tak, zarządzam zmianą, Mhm. choć tego nie nazywam. Mhm. Tak, no, tak, Spoko. ciekawe. E, Fajne pytanie, dzięki. Spoko. Czasem mam swoje momenty. Masz dużo, dzisiaj to masz cały czas, jakieś takie, Wiesz, miesiąc siedziałem, nie? jak miesiąc, to jest jakby, znaczy nie wiem, jakie czasoprzestrzenie, w mojej czasoprzestrzeni to jest, wiesz, kilka miesięcy. Dobra, Lena, powiedz mi, z czym się dzisiaj zmagasz? Z taką, wiesz, jedną rzeczą, taką do prospectingu, nie? Że jakbym ci powiedział, że
mam na to rozwiązanie i uwierzyłabyś mi, że mam dobre na to rozwiązanie, to stwierdziłabyś, że zatrzymujesz wszystko i chcesz to rozwiązanie. To w ogóle nie jest związane, tak szczerze mówiąc, z tym, co aktualnie robię. No i super. Wiesz co, szukam nowego pomysłu na biznes. Genialnie. Więc w sensie rozważam różne rzeczy, bo Dzięki za odwagę. mam jeszcze, wiesz, potrzebę po No, prostu zrobienia czegoś obok. Także pytasz, co wiesz, co teraz leży na super. wątrobie, no to jest tak naprawdę to, nie? Bo I to spędza ci trochę sens powiek, tak? trochę mnie spędza tak czas, sens powiek i wiesz, różne rozkminy. Także Zajebiście. Dobra, może coś znajdziemy. E, tak, wiem, inne odpowiedzi się spodziewałaś tak, pewnie. totalnie, ale gratuluję za szczerość, bo wielu ludzi czuje, że mogłoby tego nie powiedzieć. Ale fajnie. Nie wiem, no nie mam czego ukrywać jakby. No, cieszę się. Lubię, wiesz, próbować różne nowe rzeczy. Mhm. A jakbyś miała odzumować, tak grubo odzumować, nie? Bo patrząc na swoje życie, to jaki byłby twój OKR? Taki cel, Ale wiesz. takie Taki, ultra? taka gwiazda polarna, jak to się mówi. Wiesz co, to jest w sumie też ciekawe. No, Mm, Wydawało mi się, że ja to mam. I nawet miałam to napisane i jakby akurat ja mam taki rzeczywiście tryb życia, że mam, wiesz, myślałam, że jakby mam jakiś taki cel daleko i zawsze sobie planuję rok, zawsze sobie planuję kwartał, nawet sobie sama, zawsze sobie planuję tydzień, przeglądam, ale akurat teraz jestem też w takim momencie życia, że trochę sobie to waliduję. Rzecz, która mi na pewno pozostała i taka pozostaje cały czas, to jest posiadanie wolności wyboru, ale w rozumieniu, że jestem w stanie decydować o sobie, co robię, gdzie robię, z kim robię, w jaki sposób robię. I ja myślę, że jakby to jest bardzo dużo rzeczy oczywiście naokoło tego, ale to jest takie mój no, takie w sumie cel, którą jakby pozostaje bez. I możesz oczywiście to powiedzieć, że to nie jest do końca cel, bo to jest nie, trochę nieprawda. wartość. No wiesz, jakby można powiedzieć, Nie że to jest powiem tak. jedna z wartości, tak, po prostu, którą się kieruje. I jakbyś tam zobaczył znów, na który framework sobie spojrzysz, to tam różnie można różnie pod to podprowadzić, ale no, to taka jedna rzecz, która mi gdzieś tam przyświeca. To jest fajne. Pozdrowienia, Adrian, pozdrawiam cię. Bo widzisz, to nie jest tylko twój cel, nie? Okej. To nie jest tylko twój cel. Myślę, że to jest to, co powiedziałaś. Nawet mógłbym zaryzykować zdefiniowanie, że to jest mokry sen każdego przedsiębiorcy. Okej, ciekawe. Że tylko mało o tym rozmawiamy, moim zdaniem. Może tak być, okej. Ale trochę tak jest, że tak jak się zagłębi później w rozmowę z większością przedsiębiorców i tak się zapyta dlaczego, po co, jak, gdzie są te cele, to celem jest to, żeby rzeczywiście tworzyć, Mhm. robić coś, co się lubi, ale bez tego ciśnienia i pogonią za kasą, tylko tworzenia czegoś dużego, ale na spokojnie. Wiesz co, no ja mówię jakby znów, ja nazywam to wolnością wyboru w takim rozumieniu, bo dla mnie ta wolność wyboru będzie czymś innym niż dla ciebie i niż dla każdego innego, bo Tak, ona jest, bo to dalej polega na tym, że to ja wybieram. tak, Ja, oczywiście, tak? Czyli nie? jakby to są moje kryteria na Mhm. dany moment i jakby ja to rozumiem jako coś takiego ciągłego i jakby w zależności od tego, gdzie jestem w którymś momencie, ale dalej, że mam tą wolność wyboru, nie? Że jakby nie jestem ograniczona, ale mogę wybrać różne rzeczy i to jest Mhm. jakby tak, no. Tak, no. To poczucie jest ważne. Tak, ale jakby mówię, ja jakby to też często, dlatego powiedziałam o tych wartościach, bo ja z kolei mam jakby zdefiniowane swoje wartości, takie powiedzmy 3, 4, 5 głównych Mhm. wartości, które mi się kierują w danym momencie i one się oczywiście zmieniają w zależności od, wiesz, etapu życia. No i tam też jest ta wolność, nie? Mhm.
oprócz różnych innych rzeczy. Jakich? Rozwój, Okej. relacje, ale relacje takie w rozumieniu głębokich relacji. Dla mnie to jest też taka bardzo ważna rzecz w ogóle w życiu, że ta powierzchowność nie jest dla mnie czymś kluczowym, natomiast taka naprawdę głęboka relacja z drugim człowiekiem. Okej, fajne. Takie 3 główne w danej chwili. Mhm. Miałaś tak, że zmieniało się na przestrzeni czasu to, kim się czujesz, i byłaś w życiu kimś zupełnie innym niż jesteś teraz? Oj tak, w sensie bardzo się zmieniam. Mhm. Ja myślę, że jakby w ogóle z czasem jak dojrzewam, tak bym to nazwała, no bo nie wiem jak to można inaczej nazwać, po prostu wyrastam, rozwijam się, dorośleję, chociaż nie wiem, dalej wiesz, jakby no, dla każdego to jest coś innego. Jak to kiedyś ktoś powiedział, że dorosłość to jest taka, że właśnie, że mam księgową, prawnika, fizjoterapeuta i trenera personalnego, nie? Że to jest taka dorosłość. Wiesz co, tak, kiedyś byłam bardziej zasadnicza, nie wiem, jakby było na przykład, nie wiem, no znam te swoje mocne strony, tak, nie wiem, na przykład tam, nie wiem, według Galupa, jakbym popatrzyła na swoje tam pierwsze 10, które dzisiaj dla mnie są takie mocne strony, no to jakbym, nie wiem, co powiedziała, że który z nich przez, nie wiem, na przykład 10 lat temu były niedojrzałe i które powodowały na przykład właśnie, że ja, nie wiem, bardziej wpadałam w taką czarno-białą, na przykład często w jakieś takie skrajności, że ma być tylko tak albo tylko tak, że jakby bardzo, wiesz, byłam bardziej idealistyczna może. Wydaje mi się, że te odcienie szarości, one się pojawiają po prostu z czasem, taka właśnie większa ciekawość, wyrozumiałość, no wiesz, jakaś taka pewność siebie, czy taka, wiesz, rozumienia w ogóle, kim jestem. No, wydaje mi się, że nie wiem, 10-15 lat temu ja w ogóle nie rozumiałam, kim, na czym mi zależy, czego chcę. Jakby to do tego wszystkiego człowiek, wiesz, dochodził, więc tak w gruncie rzeczy tak, oczywiście bardzo, bardzo, bardzo się zmieniam. Mhm. I myślę, że jeszcze będę się zmieniać, mam nadzieję. W Mhm. dobrą stronę. W sensie dla mnie dobrą stronę. Nie dla świata. No jakby chodzi o Rozumiem. to, żeby się, wiesz, czuć po prostu dobrze ze Dobrze. sobą, nie? Mhm. Jasne. Mówiłaś, że jest opcja, że dobijecie w tym roku do 1 miliona przychodu. Uda się? Nie. Nie? Nie. Dobra. Daleko czy blisko? Trochę daleko, tak. Dobra. Tak. Eee, Nie wszystko poszło tak, jak chcieliśmy. Okej, dobra. A jesteś w stanie podzielić się jakimś powodem? Czy Nie, bo ja myślę, że to jest taka wewnętrzna rzecz i Okej. zostawię to dla Dobra, siebie. dobra. Tak. Ja przeważnie dużo mówię, a Mateusz mówi mądre rzeczy. To są twoje słowa. Jest w tym taka pewna lekkość, ale to zdanie jakby spowodowało u mnie takie wewnętrzne pytanie, czy był w twoim życiu moment, w którym czujesz dziś, że w tamtym okresie ego przejmowało kontrolę nad tobą, czy może zawsze potrafiłaś nim zarządzać? Nie, no tak jak właśnie powiedziałam chyba 2 pytania wcześniej, nie? Że, nie zawsze wydaje mi się, że na tyle, potrafiłam wszystkim zarządzać, czy swoimi emocjami, czy nawet sobą, że ja myślę, że nie wiem, ludzie może, z którymi miałam więcej kontaktu nawet 15 lat temu, no to dzisiaj już widzą mnie w internecie, a wtedy widzieli mnie nie, no to myślę, że widzą mnie jako zupełnie inną osobę, nie? Ja się też zmieniałam, więc absolutnie nie jestem przekonana, że zawsze byłam taka, jaka jestem dzisiaj, nie? Mhm. I myślę, że czy miałam w ogóle jakieś ego? Trudno mi powiedzieć, bo mi się wydaje, że to też trochę zależy od tego, może nie, że trochę zależy, tylko jakby to jest kwestia pewnej świadomości siebie. Ja jestem przekonana, bardziej niż przekonana, że jakieś 10-15 lat temu ja w ogóle nie miałam tej świadomości siebie. Więc Okej. nawet jeśli coś miałam, to nie byłam w stanie tego w sposób tak dobrze zdefiniować jak dzisiaj, nie? Więc
Tak szczerze mówiąc, pewnie już możemy zobaczyć nawet, jakie będą komentarze, ale jestem w sumie bardzo ciekawa też, jakbym, nie wiem, dzisiaj spotkała osoby, z którymi pracowałam 20 lat temu, tak, to jakby dzisiaj oni mnie postrzegali. Wiesz, no ja 20 lat temu miałam 20 lat, Mhm. tak, więc jakby, no umówmy się, to jakby po prostu ja byłam bardzo młodą osobą, więc jakby, no czego innego oczekujemy od bardzo młodej osoby, czego innego oczekuję od siebie dzisiaj, nie? Więc Mhm. ja myślę, że to była zupełnie inna świadomość i myślę, wiesz, no przypominają mi się takie różne sytuacje z życia, gdzie myślę, z których ja nie jestem dumna no i to jest okej. To jest jakby nie chodzi o to, żeby, nie wiem, teraz, wiesz, zakopać się ze wstydu, no tylko po prostu uczymy się, wyciągamy wnioski i idziemy dalej. Mhm. Spoko. Powiedziałaś w naszej ostatniej rozmowie, że jak człowiek zacznie ewoluować mentalnie, to trudno się zatrzymać. Co powiedziałabyś drugiej osobie, nie wiem, może młodszej, żeby uruchomić w nim taką jakieś takie domino wewnętrznego rozwoju, czy zaciekawić go tym kierunkiem? Bo to jest ciekawy kierunek Mhm, i ten rozwój może być celem samym w sobie w okej. życiu i ja w to wierzę. E, Czy byłabyś w stanie kogoś zainteresować tym? Yy, może inaczej. Ta potrzeba, ja się szczerze mówiąc, to ja nie wiem jakby skąd, w sensie jakby może inaczej, nie analizowałam tego aż tak Mhm. głęboko, skąd ona się pojawia, tak? Jak to o tym mówisz, to ja się zaczęłam zastanawiać, czy w ogóle jest to możliwe, żeby kogoś realnie zainteresować wewnętrznym rozwojem siebie, tak? Takim, wiesz, rozwojem osobistym, no można mówić o tym, że tak, oczywiście, no nie wiem, poznaj swoje silne strony, zrozum swój styl myślenia, styl działania, nie wiem, nabądź mentora, pracuj z coachami, pracuj z terapeutami, pracuj z ciałem, oddechem, wiesz, takie milion różnych rzeczy, tylko ja się tak trochę zastanawiam, to jest trochę jak ze sportem. Czy można kogoś rzeczywiście zmotywować do tego tak bardzo, żeby chciał to robić? Może poprzez obserwację, tak, że okej, że ja nie wiem, jak widzę jakiś efekt u kogoś, em, mm, to będę chciał to robić. Więc jakbym, nie wiem, miała nawet nazwać jakiś taki jeden powód, że rzeczywiście warto w siebie inwestować, jakby, że to jest taka inwestycja, która zawsze się zwraca, bo właśnie ta większa świadomość, jakie decyzje podejmujemy i dlaczego podejmujemy decyzje, taki spokój w ogóle w oparciu o to, jak podejmujemy te decyzje, on po prostu jest większy, tak? Wiesz, jakby ja dzisiaj, no mogę powiedzieć o sobie jako osoba spokojna, chociaż, ty właśnie zapytałeś, jaka jest, w sensie spokojna wewnętrznie. Ja jakby, na zewnątrz ktoś może powiedzieć, że jest, nie wiem, że jest mnie dużo, czasem jestem głośna, czasem dużo opowiadam, jestem duszą towarzystwa, ale ja w środku jestem bardzo spokojna. Ja nie zawsze byłam taka w środku spokojna przez, nie wiem, przez ostatnie 20 lat. Absolutnie, na pewno nie. Zawsze, wiesz, czegoś mi brakowało, a to jakby ja dzisiaj po prostu doskonale wiem, czego chcę, kim jestem, gdzie idę, co jeszcze bym chciała zrobić, co jeszcze bym chciała spróbować, czego bym się chciała nauczyć, więc jakbym miała tak zupełnie powiedzieć, dlaczego jest ważny ten rozwój osobisty, no to jest właśnie po prostu, żeby osiągnąć taki spokój podejmowania decyzji. I czy to jest młoda osoba, czy starsza osoba, to w ogóle nie ma znaczenia, bo to jakby bardziej chodzi o to, że takie osiąganie rzeczywiście wewnętrznego przede wszystkim spokoju. Mega. O, No, proszę. to wsiada u mnie Okej, totalnie. okej. Bo ja dopóki tego nie powiedziałaś, to nie zdawałem sobie sprawy, że rzeczywiście do tego to prowadzi. Okej. Fajne. No, dziękuję. Fajne. Z drugiej strony jesteś bardzo pewna siebie w tym, co robisz. I ja cały czas staram się rozkodować to, jak ty to robisz, że masz tak literalnie mówiąc trochę wywalone na innych ludzi i na innych zdanie. W stosunku do tego, w momencie, w którym w którym to nie jest takie
pomocne tobie jako zdanie innych ludzi. I ja z jednej strony znam teorię, nie? Że i wszyscy mówią tak, nie warto brać do siebie tego, co inni mówią o tobie. Ja sam uważam, że mam całkiem niezłą pewność siebie na wysokim Okej. poziomie i tak dalej, ale jednak niektóre rzeczy one się przyklejają do człowieka. I z tego, co rozmawiam z ludźmi, to sporo z nich też tak ma, że na poziomie deklaratywnym Mhm, wszyscy po nas wszystko spływa, nie? mhm, Ale to się jakoś tam przykleja. I jak miałbym uwierzyć, że istnieją tacy ludzie, którzy rzeczywiście nie biorą tego do mhm. siebie, to mam trochę ciebie przed oczami. Okej. I teraz, czy to tak rzeczywiście jest? Kurde, potrzebujesz karteczki, bo jak ty to mówiłeś, to sobie napisałam, w sensie w głowie sobie zapisałam kilka słów, które chciałabym powiedzieć Mhm. i jakby sobie tylko teraz wypunktuję, zaraz to rozwinę. Jasne. Pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, to są pewnego rodzaju triggery nasze w życiu i przepracowywania tych triggerów, czyli jakby to jest taka praca ciągła, tak mi się wydaje, że to, widzisz, ty powiedziałeś to trochę wywalone, ale to nie jest tak w ogóle, Okej. w sensie to nie jest to, z Tak, mojej widziałem, perspektywy. że się Tak, skrzywiłaś na tak, to, bo no. to, Mhm. kurde, no właśnie, na przykład tego nie Tak. umiem, nie? Że ja nie umiem w poker face'y w ogóle. W sensie, że jakby podobno wszystko u mnie widać od razu na twarzy, Tak, co widać. tam, no bo nie umiem w to zupełnie. Ale to jest okej, nie? No, znaczy, no, wiesz, czasem bym Znaczy możemy chciała, zagrać w pokera, nie? no, Zobaczymy. no właśnie chciałabym czasem nie pokazywać tego wszystkiego, co tam Mhm. się dzieje w mojej głowie, żeby to na twarzy było, ale no okej. Czy jakby w ogóle pierwsza rzecz taka w punktach, zaraz to rozwinę Mhm. wszystko Jasne. bo kilka myśli mam, że to jest rzeczywiście coś takiego, że to jest przepracowywanie różnych triggerów, które my mamy, które wynikają tam z różnych rzeczy, w ogóle z naszego całokształtu. Druga rzecz, która mi przyszła do głowy, to jest myślę, że taka w ogóle ta racjonalizacja, czy jakieś takie głębokie przekonanie, o tym Brené Brown chyba w książce swojej mówiła, Dare to Lead, że jakby to jest bardzo istotne, od kogo bierzemy feedback, nie? Od kogo bierzemy jakby kto jest naszym mentorem takim, wiadomo, że tam, nie wiem, no jest tak zwany ten sounding board, nie? Tam tego naszego otoczenia i każdy w naszym otoczeniu pewnie różne role i tam jakby to my sobie definiujemy, kto i jaką rolę w naszym otoczeniu pełni i to jest jakby po prostu wynika z, nie wiem, z jakiegoś wyuczenia i to jest kolejny punkt zaraz, który rozwinę. A trzeci punkt, który ja odkryłam to z kolei ostatnio, jakby z czego wynika w ogóle z czego wynikają moje różne reakcje, no to jest taki w ogóle pozytywizm ogólno całokształt po prostu, jakby całokształt jakby mojego jestestwa, że ja po prostu pozytywnie patrzę na rzeczy i to nie jest kwestia tego, że ja mam wywalone na coś, tylko po prostu ja na każdą małą, przykrą rzecz, smutną widzę 100 pozytywnych rzeczy, które jakby jestem w stanie cię na dzień dobry wymienić, więc jakby, ale ja chyba sama sobie też to napędzam. To nie jest tak, że ja nie jakby że mam wywalone na otoczenie, bo w ogóle nie mam. I to jest też ciekawe, że to jest często się pojawia, że ja wyglądam jako, nie wiem, pewna siebie osoba i tak dalej, ale to jakby z jednej strony tak jest, a z drugiej strony to też wydaje mi się, że to jest jakby opakowanie czegoś pod spodem, właśnie tych 3 punktów, które mi pierwsze przyszły do głowy, że to jest, no i czwartego, że jakby takie rozumienie siebie i umiejętność zarządzania po prostu tymi emocjami, czy tym, co się dzieje, chociaż to trochę może być związane z tymi triggerami, nie? I jakby zaczynając od tych punktów, co nas triggeruje i wydaje mi się, że to jest taka właśnie kwestia, że czasem czy informacje zwrotne, czy oceny różnych ludzi mogą w nas triggerować różne rzeczy. I to wynika jakby to się często mówię o tym, już znów nie pamiętam, którymś z nurtów, że e, jeśli coś ciebie denerwuje w innej osobie, to w ogóle najpierw przyjrzyj się, czy ty przypadkiem nie masz tego w ogóle w sobie, nie? I to jest Mhm. takie, to jest w ogóle taki punkt pierwszy. E, i są też takie różne rzeczy, które w nas powodują, że z jakiegoś powodu to w nas siada,
zaczyna to w nas pracować, coś się tam z nami dzieje, więc wydaje mi się, że w moim przypadku to jest bardziej taka praca ciągła, która nie oznacza, że ja nie przejmuję się, czy mam w pompie, co się tam dzieje, tylko ja po prostu to biorę i ja, tak jak ty to mówisz, akceptuję, że tak jest, coś i zaczynam, jeśli czuję, że we mnie to coś robi, że powoduje to we mnie właśnie jakiś lęk, albo strach, albo właśnie zmartwienie, albo na przykład uruchamiają mi się takie myśli, że kurde Lena, coś tam, że nie jesteś warta tego, czy to, nie wiem, ja bardzo często mam takie myśli, że wiesz, że czegoś nie powinnam robić, albo jeszcze nie jestem wystarczająco duża i bogata, żeby to robić, wiesz, jakby takie różne rzeczy. Ja po prostu zaczynam z tym pracować. Ja po prostu mam wewnętrzną taką regularną pracę ze sobą. Zazwyczaj to robię sobie albo w ogóle na co dzień, albo sobie zapisuję, jak nie wiem, jest jakieś bieganie, no to po prostu zadaję sobie pytania i robię to, nie wiem, w piątek, sobotę, niedzielę, kiedy mam trochę, wiesz, wolniejszą głowę. I dla mnie to jest po prostu ciągłe przepracowywanie tych rzeczy. I jak ja już wiem, co z czego wynika, to mi łatwiej jest sobie, wiesz, jakby samej sobie nauczyć z tymi rzeczami się ogarniać, tak bym to powiedziała. I to jakby na zewnątrz może wyglądać tak, że mnie to jakby nie rusza, to po prostu jakby wynika to z tego, że ja na przykład wiele rzeczy po prostu mogłam sobie przypracować, albo jak jakieś rzeczy jeszcze się nie przepracowały, no to pewnie to zobaczysz nawet na mojej twarzy, nie? I że jakby stwierdzisz, aha, dobra, trafiłem, nie? Czy to jakby nie wydaje mi się, że to jest coś, jakiś tam proces zakończony. Ta druga rzecz a propos tego feedbacku, ta kropka, nie? Którą sobie tam właśnie zaznaczyłam. Racjonalizacja, Brené Brown. Tak, racjonalizacja i właśnie jakby to, co Brené Brown mówiła o tym, że właśnie to jest bardzo istotne, od kogo bierzesz informację zwrotną i ja wierzę w ogóle w też dobre intencje informacji zwrotnej. Z mojej perspektywy, jeśli ktoś daje mi jakąś informację zwrotną, tak, czy coś jakby mówi, no to ma dobrą intencję. Jeśli ja jestem jakby pewna tej dobrej intencji, czyli rzeczywiście wiem, że no, to przyjmuję i to nie jest tak, że to po mnie wszystko spływa, tak? Tylko znów wracamy do tego, co ja z tym zrobię, tak? Czyli no jakby jeśli rzeczywiście wierzę w to, że to jest coś, na czym powinnam popracować, no to sobie po prostu robię i pracuję, albo stwierdzam, że w ogóle to nie jest czas na to, że ja chcę sobie to zmienić, bo to nie jest tak, że ja pracuję nad wszystkim. Nie, no jest ileś tam rzeczy, słabości w moim życiu, które ja po prostu nawet nie chcę się tym zajmować w tej chwili, jakby w ogóle mnie to nie interesuje na ten moment, nie przeszkadza mi to żyć i tyle, nie? I jakby to nie oznacza, że nagle, nie wiem, mam się nad tym załamać i jeśli ktoś to zauważył, a ja wiem, że jakby z mojej perspektywy to nie jest ważne dzisiaj dla mnie, no to okej, ale dalej jakby wiem, że to jest moja praca do zrobienia, ale to nie jest, wiesz, jakby kwestia tej osoby. A ta trzecia rzecz, to jest taki, wiesz, ten pozytywizm. Nie wiem skąd to mam, może, znaczy jakby według Galupa to podobno wszyscy mówią, że to tak po prostu jest, że to się wykształca tam do 19 roku życia, że ja po prostu tak mam, że ja tak mam, że ja naprawdę mniej widzę rzeczy złych niż tych dobrych. Jakby, że po prostu tak naturalnie mam, że ja zazwyczaj widzę większość, wszystko co jest okej, nawet jak ktoś się śmieje, że ktoś, wiesz, ze mną tam, nie wiem, się nie zgadza, czy się kłóci, to ja nie jestem w stanie na przykład się myślami odnieść do tego, co się wydarzyło złego parę lat temu. Ja w ogóle takich rzeczy nie pamiętam. Ja w ogóle nie mam mózgu nawet na to, żeby takich rzeczy sobie rozpamiętywać czy pamiętać. W ogóle nie wracam nawet do takich rzeczy. No bo po prostu idę dalej, okej, dobra, przepracowaliśmy, przeżyliśmy, po co mi to rozpamiętywać, nie? Ale to jakby, no to I mam po myślisz, że prostu to jest cecha naturalnie. charakteru? Wiesz co, no według tam mówię jakby tych, akurat jak robiłam to badania Galupa i tam czasem pracuję też z taką trenerką, to no mówi się o tym, że to po prostu jest coś, co jakby ty sobie wykształcasz w wyniku, czy to jest jakaś taka, nie wiem, silna strona, w wyniku po prostu różnych doświadczeń tam w wcześniejszym dzieciństwie i młodości, nie? No i że to po prostu masz i możesz to oczywiście tam zmienić, bo to są tam różne rzeczy, ale to jakby możesz zmienić to w wyniku tam jakiejś terapii i tak dalej. Natomiast, że ty po prostu to masz i możesz to mieć jakby na poziomie tak zwanym dojrzałym, niedojrzałym,
ale, ale tak po prostu mam i to się, wiesz, jakby w ogóle nie zmienia no i tyle. Spoko. Przepraszam za to. To mi przypomina trochę podejście Franka, bo Okej, i jego cały czas przepracowywanie ograniczających założeń, które okej, mamy w głowie. okej, I to jest trochę podobne okej, do tego, co okej. przypomina mi po prostu to, co powiedziałaś. On Może też tak mocno być, nad wiesz, no tym inaczej pracuje. nazywamy, a Mhm. może robimy jakieś tam podobne rzeczy i mamy jakieś inne metody do tego na pewno, Ale nie? bardzo fajne, bardzo mi się podoba to, co powiedziałaś i widzę, że masz to przemyślane mocno. Jeszcze o jedną rzecz chciałem zapytać w kontekście mentalu, bo mam jakieś 400, ale wybrałem dwie. No to i tak jest niezły fokus, słuchaj. No. A dziękuję, bo udało mi Kurde, się dwie niezłe, no. wybrać. Tylko mm, Tylko muszę sobie ją przypomnieć. Już wiem. Chodzi mi o takie ciśnięcie. W momencie, w którym zastanawiam się, jak zadać to pytanie, więc je uszyję po prostu w powietrzu. Mm, Jak mieliśmy, no, tam dla słuchaczy, mamy co jakiś czas takie mastermindy, ale po angielsku robimy sobie, rozmawiamy na różne tematy, po to, żeby ćwiczyć sobie po prostu język. I w pewnym momencie, jak ostatnio Tomasz się nie pojawił, to rozmawialiśmy po polsku, i ty w pewnym momencie powiedziałaś: no dobra, nie ma Tomasza już długo, to może pogadamy po angielsku. Ja nie byłem do końca pewny, chociaż też cisnę w takich momentach, ale ty po prostu nie dałaś mi wyboru, tylko zmieniłaś język na angielski i tyle, nie? I jakby ja stwierdziłem, kurde, jaka to jest dobra rzecz, że w takim momencie, gdzie wydaje się to błahe, nie było potrzeby i to nie jest tak, e, że, że ja też nie cisnę czasem w takich momentach, ale dało mi to do myślenia, że są różne poziomy em, tego dociskania w momencie, w którym jest luźno, Okej. i ty masz to na bardzo wysokim poziomie i zastanawiam się dlaczego. I jakbyś miała zgadnąć. Czy to jest tak, że ty jesteś, nie wiem, przyzwyczajona już do tego, że tak ciśniesz, ale nie chcę nic sugerować, bo mam tendencję. Wiesz co, nie, jest okej. Ja myślę, że to jest w ogóle ciekawa obserwacja, że akurat ty na tym przykładzie to zauważyłeś, em, mm, bo to jest też często jakby taka charakterystyka, czy coś, co też zauważają zespoły, z którymi pracują, że rzeczywiście jakby jak jest jakieś takie rozluźnienie, no to ja mimo wszystko jestem tą osobą, która powie: dobra, fajnie, ale wróćmy do tego celu, nie? Że jakby po Mhm, prostu skoro na to się umówiliśmy, to wróćmy do tego. Mm, Moja trener od galupa, czy tam mhm, od silnych stron powiedziałaby, że ja mam bardzo mocno rzeczywiście tą stronę, bo ja tam mówię, jakby w tych pierwszych 10 mam stratega, czyli osobę, która wiesz, jakby w ogóle układa kropki, mam ideation, czyli która generuje pomysły, mam aktywatora, czyli osobę, która jakby uruchamia rzeczy, mam organizera, czyli osobę, która układa i mam do tego jeszcze achievera, czyli osobę, która musi jakby to dowieść. mhm. Plus do tego jest ten pozytywizm, plus do tego jest jeszcze ten maximizer, że ja wyciągam tą, wiesz, najlepszą cechę z tego. Według Frisa w ogóle jestem wizjonerem, entuzjastą podobno. To Mm, to jest po prostu jakaś taka moja wewnętrzna potrzeba, że ja lubię rzeczy dowozić. W sensie źle się czuję, jak wiem, jak w coś bardzo wierzę i wiem, że na to się umówiliśmy i wiem, że e,
jestem pełna bardziej, że komuś na tym zależy, w sensie jakby, no akurat w przykładzie, którym sobie podałeś, no bo jak rozmawialiśmy, to oboje sobie mówiliśmy, że jednak to ćwiczenie języka angielskiego jest ważne, tak, że jakby zależy nam na Tak. tym po prostu, żeby to ćwiczyć i pamiętamy po prostu sobie jakieś tam różne powody sobie tego podawaliśmy, więc z tego powodu się umówiliśmy, wiesz, na te mastermindy, więc jakby z mojej głowy jest to, że to jest dla ciebie ważne, to jest dla mnie ważne, no to dlaczego mamy z tego rezygnować, nie? Że jakby skoro jesteśmy przy tej... I tak samo ja mam właśnie z zespołami, że skoro się na to umówiliśmy, jest to dalej ważne, nic się nie zmieniło w kontekście warunków, no to... Ale ja to mam tak bardzo naturalnie, że Ale właśnie, czy to jest ja nie wgrane? jestem... Wydaje mi się, że to wiesz, no jakby gdzieś tam wykształciło się w trakcie, nie wiem, szkoły, pracy, takiej na początku, że po prostu wiesz, coś tam zawsze miałam dowozić. Wydaje mi się, że ja trochę to mam jednak mimo wszystko z wcześniejszego dzieciństwa, no bo skąd by się to miało pojawić? Nie W wiem. sensie jakby nie mam żadnego pojęcia, ja tak po prostu mam. Ja na przykład bardzo, jeśli rzeczywiście ja coś zaczynam, to ja muszę to skończyć. Mhm. No chyba, że to nie ma sensu, no to wtedy rzeczywiście tego nie skończę, nie? Ale jakby ja bardzo lubię dokończać rzeczy. Mhm. Jakby, że to takie jest... No wiem, no zanotowałem sobie to i nawet mam też szereg pytań z tym związanych, Domyślał się, a tak. główne, Czekaj, tak. a główne z nich jest takie, czy ma to jakieś swoje downgrade'y? To, że właśnie musisz dowozić i czy sprawiło to w którymś momencie jakieś problemy, No na pewno. że na przykład... Ale dobra, nie będę No mówił taka, wiesz co, przykładów. nie, No. jakby w sensie jakby mogę cię Mhm. absolutnie, jakby jak już rozmawiamy tutaj o mentalu, czy też takich, wiesz, słabościach, no bo nie ma co też opowiadać, wiesz, o jakichś takich rzeczach, które są zawsze kolorowe, różowe. Ja miałam takie okresy przepracowywania się, nie? Na Mhm. przykład, wiesz, takie to, co tam, nie wiem, w narodzie się nazywa pracoholizm, ale ja jestem naprawdę akurat osobą, która bardzo lubię pracować, która bardzo lubię dowozić rzeczy, która bardzo lubię robić rzeczy, która ja potrafię bardzo dużo czasu poświęcić na jakąś rzecz, w którą wierzę i którą robię i u mnie nie ma, wiesz, ograniczeń czasowych, jakichś takich, nie wiem, weekendy, nie weekendy, ja po prostu lubię robić rzeczy i to też powoduje często wyczerpanie, powoduje, wiesz, przesadzenie w tą drugą stronę, że po prostu robię tego za dużo, nie? Mimo że nawet nie muszę, więc tak, oczywiście, że są tego ciemne strony i to Mhm. jest też kwestia znów, no całe życie się uczymy, ja się uczę tym zarządzać, uczę się, wiesz, tego, uczę się, uczę się to ogarniać jakby we własnym zakresie, czasem za pomocą bliskich i to jest, w sensie jakby, że, no, że mam osoby po prostu, które mnie wspierają w tym, żebym się ogarnęła Mhm. czasem, więc to jest, Rozumiem to. to jakby to na pewno jest, to ma swoje ciemne strony, oczywiście, że tak. Mhm. Em, Zmęczenie, wyczerpanie czasem, wiesz, mhm. jakby, no, różne rzeczy, nie? No, tu jesteśmy też zmęczeni piłką nożną, ale to ludzie mogą robić cały czas, nie? Więc jakby ja, ja się zastanawiam, dlaczego ja się Okej. zastanawiam, dlaczego pracoholizm jest automatycznie kojarzony, po pierwsze, nazywany jest pracoholizm Mhm. jako jakaś choroba, Aha, a po tak, drugie tak jest. ma zawsze negatywne konotacje, No ma. a na przykład nadmierne trenowanie czegoś nie ma. No, wiesz co, ja myślę, że to jest kwestia znów właśnie rozwoju, wiesz, jakby no dzisiaj co jest najczęściej o czym się mówi, w ogóle o czymś innym, o wypaleniach zawodowych, mówi się tak o depresji, co jakby znów ma pewne konotacje, pewnie jakbyś na to popatrzył, no wcześniej to się nazywało pracoholizmem, ale to znów, wiesz, jakby wydaje mi się, że może te wszystkie słowa, one nie do końca pasują, tylko to jakby znów patrzymy na jakiś tam, wiesz, konkretny kontekst, tak, że jakby umiejętność stawienia właśnie znów o tej wolności wyboru, zobacz, tak jakby jeśli mówię o wolności wyboru, no teraz takie, że jeśli ja wybieram, ale dopóki to jakby nikomu nie szkodzi, ani mi, ani wiesz, otoczeniu. I No teraz tak. jeśli jakby zauważam, że to zaczyna szkodzić, że to ma Mhm. nagle jakieś takie konsekwencje, czy to zdrowotne, czy relacyjne, no to halo, zajmie się tym po prostu, tak? Tak, z tym się zgodzę. Z tym, że patrząc z drugiej strony, na przykład właśnie na sportowców, No. którzy zawalają rodzinę, życie prywatne, praktycznie wszystko, budują pod treningi, zdobywają złoty medal na igrzyskach i są wychwalani. Mhm.
przedsiębiorcy, którzy pracują, wszystko poświęcają i tak dalej, wygrywają, są pracocholikami i są tu negatywne konotacje. Ja się zastanawiam dlaczego, bo widzę tutaj pewną No weszłabym jakąś teraz, w pewną sensie jakby zależność. nie mamy tyle czasu, nie? Ale bardzo chętnie bym Trochę myślę, się że weszła drażnię. w taką, wiesz, te takie różne, jak chcą, wiesz, często jakby jak powiedzmy, jak są tworzone opinie publiczne, jak chcą, żeby człowiek myślał, co chcą, żeby człowiek myślał, tak? Czy przypadkiem, wiesz, czy wiesz, czy w ogóle bycie przedsiębiorcą jest popierane przez, nie wiem, jakieś takie opinie społeczne, tak? Czy jednak jakby bardziej nas się czasem nie pcha, żebyśmy, nie wiem, robili coś innego. No, nie wiem, już nie będę, mówię, naprawdę w to wchodzić, No, bo jakby myślę, że tutaj dużo filozoficznie byśmy mogli sobie porozmawiać. trochę się Ale drażnię po prostu no też. wiadomo, tak, ale jakby wiesz, no faktycznie jest coś takiego, że ja wierzę w coś takiego, właśnie w taką dzisiaj bardziej pracę, wiesz, taką, nie wiem, bardziej sprintową, że są momenty, kiedy musisz przycisnąć Mhm. i jakby nie ma, że boli, nie ma, że weekend, nie ma, że wieczór, po prostu, no, że musisz przycisnąć, bo akurat po prostu masz zobowiązania, masz to do zrobienia, ale są też takie momenty, gdzie po prostu trzeba sobie odpuścić, natomiast ja dzisiaj zupełnie też inaczej na to patrzę, ale wiesz, ja też patrzę na to z innej perspektywy. Jakby, no, jakby mogę właśnie wybierać, mam tą wolność wyboru, więc ja sobie mogę wybierać dbania o siebie, ja mogę sobie wybierać, że nawet w trakcie tego sprintu ja robię to tak, żeby nie spowodować u siebie tego wypalenia, ale oczywiście nie jestem, nie wiem, zabezpieczona przed czymkolwiek, tak, bo może się, nie wiem, kurde, no nigdy nie wiemy, tak, gdzie przesadzimy, gdzie nie wyczujemy, gdzie może być mnóstwo rzeczy, więc to też nie ma co się, wiesz, zapierać i mówić, że ja robię wszystko najlepiej na świecie, ale staram się o siebie dbać. O, może Mhm. w ten sposób. Nie zawsze robię to w sposób odpowiedni, nie zawsze to robię w sposób idealny, ale jakoś to tam leci, nie? Ale czy lubię pracować? Tak, bardzo lubię pracować. No, po prostu lubię robić rzeczy. I, Mhm. no, tak mam. Czuję to. Lena, no nie zdążymy przerobić tych tematów, ale to nic. No może będzie pretekst do kolejnego spotkania. Mm, Chciałbym ci dać jeszcze przestrzeń dla ciebie. Mimo że trochę jej miałaś, ale no tak. Masz moment, w którym możesz powiedzieć to, co ty chcesz, a nie to, co ja chcę. Dziękuję ci za te trudne pytania. Po prostu dziękuję. No naprawdę było fajnie. I nie wiem, jak to będzie później, wiesz, ja nie będę tego słuchać na pewno drugi raz, jakby wiem na 100%. Ja E, będę. dobrze, okej. To może odsłucham przy jakimś bieganiu czy przy czymś. Dziękuję. Fajnie tu być. Cieszę się, że przyszłaś i mega dzięki za tą otwartość, bo były pewne momenty, gdzie miałem wątpliwości. Znaczy, najlepsze pytania są tam, gdzie mam wątpliwości. Okej. Tak sobie też mówię. Fajnie, że dotarliśmy do pytania, na które nie chciałaś odpowiedzieć bo to też jest jakimś tam wyznacznikiem, ale dzięki za tą otwartość. No jest dla mnie Dziękuję. bardzo ważna. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Krótka wstawka z podsumowaniem. Dzięki, że zostałeś do końca. Zgaduję, że jako jeden z nielicznych chciałbym ci się odwdzięczyć. Zauważyłem, że YouTube zaczyna zamykać się na komunikację bezpośrednią z widzami, więc stworzyłem listę mailingową do tego celu. Tylko tam będę publikował niektóre treści, te, które uznam za najbardziej wartościowe lub intymne, bo uważam, że tam będą tylko ludzie, którzy najbardziej mi ufają. Zadbam, żebyś nie przestał. W mailach możesz spodziewać się m.in. zakulisowych nagrań z gośćmi. Co ważne, nigdzie indziej niepublikowanych. Wartościowej wiedzy o YouTube dla biznesu i sprzedaży, bo tym trochę się jaram, i oczywiście wszystkich informacji przydatnych w rozwoju biznesu, zarządzaniu, ogólnym rozwoju, wzroście, diecie, ćwiczeniach, rutynach i tym podobnych. Będą tam tylko wartościowe materiały wysyłane rzadko. Pewnie raz na miesiąc będzie dobrze, ale to też dopiero za kilka miesięcy.
Obiecuję ci, że nie będę używał automatyk z dużą częstotliwością. Wszyscy znamy miejsca, gdzie codziennie dostajesz maile z naciskiem na zakup 100 kursu. Mnie to też wkurza i wiem, że nie zadziała w moim przypadku. Wierzę, że jak masz coś wartościowego, to nie musisz do tego natarczywie namawiać. W skrócie, jeśli znajdę coś wartego twojej uwagi, podzielę się tym z tobą. Jeśli nie, to nie pojawię się w twojej skrzynce. To pewna osobista obietnica. Dzięki za zaufanie i za twój czas, bo to najcenniejsze, co mogłem od ciebie dostać. Jestem twoim fanem i mam nadzieję, że dzięki temu kanałowi coś kiedyś będzie dla ciebie prostsze, tak jak zaczyna być dla mnie. Wracam gadać.